Chorzów, czy jesteście tutaj? Witamy was, oczywiście, jesteśmy w pięknym mieście, w pięknym miejscu w ogóle. Morris Chorzów, dzisiaj w ogóle też mecz Ruchu, więc wszystko się dzieje, ale słuchajcie, zanim zaczniemy jeszcze galę, chciałem was zapytać, czy w ogóle wiecie, że mamy dla was jedną niespodziankę? Czyli nie, okej. Jaką, ktoś pyta, już ci mówię, spokojnie stary. Case jest taki i witamy przede wszystkim was wszystkich przed telewizorami. Za chwilę zacznie się gala Silesia MMA, ale teraz nadszedł czas na niezwykłą niespodziankę muzyczną. Będzie koncert, więc zanim zapowiemy koncert, chciałem przede wszystkim, żebyście zrobili wielki hałas! Tak! Dobra. Słuchajcie, w sensie to jest na tej zasadzie, że to nie jest jeszcze do końca walka, ale teraz zrobimy taki trochę klimat hip-hopowy. Więc w tym momencie podzielimy sobie was na 3 strefy. Prawa strefa, lewa strefa i ludzie przed telewizorami. Lewa strefa, zróbcie hałas! Dobra, sztos, ej, tu jest spoko, nie? Dobra, trochę jest was mniej, ale musicie zrobić wielki hałas tak samo. Prawa strona! I przed telewizorami. Okej, dobra, nie słyszę ich. Jeszcze raz, lewa, prawa, lewa. Tutaj ludzie. Okej, dobra, świetnie. A więc teraz zróbmy coś takiego, żebyście przywitali tego gościa, tą osobę, która zaraz wystąpi w skali takiej od 1 do 10. Zaraz sobie spróbujemy, żeby był wielki hałas, więc zróbmy coś takiego. Niech każdy z państwa teraz zrobi coś takiego, że robi takie wielkie klaskanie o udo. Poproszę. Dobra, super. Teraz poproszę każdego, żeby zrobił takie prawdziwe brawka 5 na 10. Sztos. Teraz zróbmy jeszcze większą zapowiedź. Zróbcie taki już hałas 8 na 10. Jak wiecie, to nie jest jeszcze wasze maksimum. Jeszcze więcej, 9 na 10. A teraz zróbcie największy hałas, bo przed wami w koncercie swoim, który zacznie dzisiejsze wydarzenie, przed wami Epis! Oj, 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 oj. Rób to, co kochasz. Rób to, co kochasz. Oj, 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 oj. Co? Rób to, co kochasz, żyj z całych sił, oby system na lata nie zamknął twych drzwi. Jak padniesz w wir, to twardo stary. Nie jeden ciężar dźwigały me bary. Nie jeden ból poczuła ma dusza. Jak coś mi nie leży, nie będę się zmuszał. Tego nauczam wiernych słuchaczy, że nawet na słodko smakują porażki. Gorzko, gorzko, a będzie jeszcze gorzej. Iść do normalnej pracy, jak nie jesteś złodziej. Przetrwaliśmy po wodzie, płynący łez potoki. Hardkoru i miłości uczyły nas te bloki. Obłoki są na niebie, my jesteśmy na ziemi. Ten materialny świat sprowadza do ceny. Hieny, zęby gryzą cię po rękach. Czekają na śmierć walecznego serca. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji. Los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Aj, jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuścić Mordor, jesteś pracowity, dobijesz do korwety. Kochasz ciężary, wkładasz buty na rzepy. Chcesz poczuć melanż, walić same sety. Kochasz kanabis, to palisz grube giety. Wyrwałeś się z mety, poszedłeś na całość. Summa summarum będą czuli zawsze zazdrość. Ambicja, ambicja, praca, ciężka praca. Nim będziesz na strychu, trzeba piwnicę zamiatać. Sratatata, zresztą jak uważasz, po wszystkim na każdego czeka jakaś garza. Dalej to powtarzam, zawsze robić swoje i mega uczucie, gdy jestem twoim wzorem. To ci pomoże, jak naprawdę poprosisz. Wiem, że samemu stres ciężko się znosi. Chwilę odpocznij, daj odetność płucom. Pamiętaj, że szlugi same się nie rzucą. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji. Los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Aj, jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuścić Mordor. Na karku mam 3-7. Dres leży mi jak hulał. I nawet po 40 tak sobie
tobie będę hulał. Co mi powiesz, co mi powiesz? Nawet z bluzgami na ustach, dobry ze mnie człowiek. Klimaty wspominkowe często biorą górę, dlatego tak perfekto napierdalam piórem. Doświadczeni życiowo, nieraz poddani presji, los podetnie ci skrzydła, rozerwie Achillesy. Jaj, 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 jaj. No dawaj, dawaj mordo, aj, jaj, 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 jaj. Czas opuści Mordor. Siemaneczko ludzie! Siemaneczko ludzie! Oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Są cztery warianty. Są cztery warianty podróży przeżycie. Pierwszy się opiera na systematyce, drugi to kryminał, a trzeci to stryczek i czwarty, który wypierdala całą tę logikę. Dla mnie droga z bitem, dla kogoś to śmigłowcem. Jeden pies pasterski zagoni wszystkie owce. Porcja odpowiednia na standardy życia. Gdzie grubo napierdalasz, tu łapie cię zadycha. Mój sukces rozlicza 11 lat trzeźwości. Nie będę dokarmiał demonów przeszłości. Moją dojrzałością kroczę do młodości. Mój dysk na wspomnienia to emocjonalny nośnik. Życzę szerokości wszystkim pojebańcom. 30 na godzinę, atomy we mnie tańczą. Moje życie, moje rancho, konie to ogiery i trochę patologii jak załoga czarnej perły. Jak coś se uzuram, to już sieje żart, a to mi hert w tempie jak hard. Hej, 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 nie klep nas po plecach, jest trochę magnezu jak skaże ci powieka. Jak coś se uzuram, to już sieje żart, a to mi hert w tempie jak hard. Hej, 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 skończ już narzekać, cierpliwość to skarb sumiennego człowieka. Butelka na głowie jak naplujesz na orzełka. Polska flaga jest wyrazem ogromnego męstwa. Cel uświęca środki, nie gadam z Jezusem. Skończę po obiedzie martwić brudnym obrusem. W kubku leżą fusy do ponownego zalania. Też w moim życiu była taka degustacja, kompletna degradacja. Wróżyli mi sukces, też się zakochałem kiedyś mocno w wódce. Ostra ją pytałem, aż pękło kilka sklepów i w pewnym momencie wyszedłem z obiegu. Do biegu gotowi i ruszyły harty. Został tylko jeden, reszta wybrała party. Miałbym zacząć palić, to bez pojary setkę. Wolę zbite ciało niż kurwa galaretkę. Biegnę i zostawiam znaki dla tych zagubionych, którzy idą w moje ślady. Jak coś se uzuram, to już sieje żart, a to mi hert w tempie jak hard. Hej, 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 nie klem nas po plecach, jest trochę magnezu jak skacze ci powieka. Jak coś se uzuram, to już sieje żart, a to mi hert w tempie jak hard. Hej, 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 skończ już narzekać, cierpliwość to skarb sumiennego człowieka. Oj, 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 to zróbcie jeszcze większy hałas! No dawać mordeczki, chcę poczuć waszą energię. Oj, słabiutko. Oj, 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 na, na, na. Sytuacja napięta jak łańcuch rozrządu, bo znowu kurator cię wzywa do sądu. Ile razy za głupoty przelewałeś krew i do zdjęcia lecisz bokiem jak ci 7-0 Z. Ślepy jak leczy, klapki na oczach, daje na boku, raczej nie kocha. Droga jest mokra, przyczepność słaba, więc dlaczego we mnie kierowana jest uszara? Para to para, 2 sztuki lub wodna, zimno mam krew, a człowiek pochodnia. Sporna to sprawa, lecz nie do końca imponują mi ludzie, a nie ich forsa. Forsa na rozwój, buduj swą twierdzę, kiedyś zbuduję, to ci potwierdzę. Słowa są piękne, bestia to praca, ustnie ci związek jak nie dbasz o kwiatka. Ta. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Człowiek pewny siebie jak napędza 4 buty, lepiej mieć zakuty
zepsuty silnik i szłeb mieć zakuty. Litry tej wody przelane z głupoty, marnowanie czasu, marnowanie floty. Ludzkie szroty, omijaj te składy, wciągają do stada przećpanne barany. Puchną bikole, puchnie wątroba, wersja sportowa, monopolowa. Puchnie też głowa i kłębią się myśl, redukcja z miłości do nienawiści. Dalej tu są, co ze mną przyszli od mało lata, te same pyski. Życie nie wyścig, choć je zapierdol każdego owada, wypleni mefedron. Podziękuj zębom, jak kochasz fetę, po kilku latach wypadną na setę. Ta. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą twoją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Miałeś kochankę, ona miała męża, on miał kochankę i to się zapętla. Rekordy węża na 3 czy 10, solidny telefon na każdą kieszeń. Jazda, ruszyli w Polskę, zerwany tłumik gdzieś tam na wiosnę. Czy wyborowe na desce rozdzielczej, odcinek specjalny na Żylinę pędzę. Jazda, to pojebane życie przez Katowice, zerwanym tłumikiem na automacie. Same siódemy, przynajmniej przez weekend nie będziemy biedni. Ha! Co się tak patrzysz? Prosił o szlugę, zabrał pół paczki. Jak to, a tak to już bywa. Czasem na stację po wiadro paliwa. Ojoj, pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą twoją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru rzeczy to już nie mam złudzeń. Pamiętam tamto lato, czekaliśmy na burzę. Niech krople deszczu schłodzą moją poparzoną skórę. Wspomnienia nie wyblakną jak lakier na twej furze, ale do paru ludzi to już nie mam złudzeń. Kolorowe życie, czarno-biały gęboj się wypożyczało na minuty Nintendo. Każdy świecił gębą jak zapali cię w salonie, że w kasecie od Tekena są żetony podrobione. Nikt nie wiedział co jest i udawał głupka. Szybkie rozklinki, a pamięć jakaś krótka pobudka. Żebym was to już nie widział, takie życzenia tylko za pomaladyna. Zawsze mówiłem nie wiem, jak pytali przy stole, kim chcę zostać w przyszłości, jak to w końcu zrobię. Ja miałem w sobie fobię, paniczy strach do wody. Tata nauczył pływać, zostałem piłkarzem wodnym. Dziadek to był byszak, zawsze pytał jak na szkole. Dziadek zawsze słyszał tę samą odpowiedź. Nie chce mi się zwierzać, mówię mu normalnie, choć cyferki w dzienniku wyglądały dosyć marnie. Miałem lekką traumę przez odstające uszy, nawet pas na tyłku do nauki mnie nie zmusił. Przed książkami się dusił, oddychał na podwórku i bujałem z markerem w granatowym kangurku. Wchodziliśmy do bunkrów, biegaliśmy po rurach. Wieczorem wykradana była od rodziców fura. Niektórzy walą szczura, walną go do dzisiaj. Byłem tu i tam, ale nie zakotwiczam. Kolorowe życie, czarno-biały gęboj się wypożyczało na minuty Nintendo. Każdy świecił gębą jak zapali cię w salonie, że w kasecie od Tekena są żetony podrobione. Nikt nie wiedział co jest i udawał głupka. Szybkie rozkminki, a pamięć jakaś krótka pobudka. Żebym was to już nie widział, takie życzenia tylko znam po Maladyna. Oderwać się od ziemi i wprowadzić tam polotu. Muzyka była celem, ja nie schodziłem z tropu. Jak zapominasz notuj, co ważne jest dla ciebie, byleby też nie popaść w samo uwielbienie. Każdy ma korzenie, te gorsze i te lepsze. Wolę zdrowe serce niż kamienie szlachetne. Poczuj się bezpiecznie, ja wyrosłem z tamtych czasów, gdzie weekend się kończył na deskach
fotelach i materacu. Faktów nie obalisz, a prawda jest dwuznaczna. Ciężko szukać spokoju w ruchliwym centrum miasta. Ciężko się wykaraskać, ale głowa do góry. I nigdy mi tu nie mów, że nie przeciągnąłeś struny. Nie lubię pić lury, tylko mocna czarna. Taka celebracja każdego poranka. Kiedyś byłem wandal, jak puszczały mi nerwy. Nie cierpiałem sąsiadów, jak mole lawendy. Kolorowe życie, czarno-biały gębo. I się wypożyczało na minuty Nintendo. Każdy świecił gębą, jak zapalicie w salonie, że w kasecie o Tekena są żetony podrobione. Nikt nie wiedział co jest i udawał głupka. Szybkie rozkminki, a pamięć jakaś krótka pobudka. Żebym was to już nie widział. Takie życzenia tylko z lampą Aladyna. W 98 na dyskotece Laser. Później szukałeś tam na naszej klasie. Każdy ruszył w trasę, obrał własną drogę, zaniedbując swoje pasje, dzisiaj toną. W 98 na dyskotece Skuter. Nie jeden chodził wtedy z poklejonym butem. Nie jeden łamał deskę na pierwszym krawężniku. A wszystko ubarwione było światem bombingu. Pilnuj się synku, powtarzali starsi. Życie jest jak rugby, od blachy do szarży. A jak graliśmy w bale, to przestawiałem słupki. Debil z bloku obok przypalał niewinne mrówki. Pierdolone czubki, każdy z innej gliny. Pomyśleć, że wielu dzisiaj ma własne rodziny. Chłopak jak maliny, tamta dziewczyna elo. Pierwsze spotkanie zawsze na pierwszym elo. Kolorowe życie, czarno-biały gębo. I się wypożyczało na minuty Nintendo. Każdy świecił gębą, jak zapalicie w salonie, że w kasecie o Tekena są żetony podrobione. Nikt nie wiedział co jest i udawał głupka. Szybkie rozkminki, a pamięć jakaś krótka pobudka. Żebym was to już nie widział. Takie życzenia tylko z lampą Aladyna. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Na, na, na. Oj, oj. Raz, dwa, trzy, co? Nie chcę być najmądrzejszy, pragnę być bardzo szczęśliwy. Być waszą inspiracją, lekiem na smutne miny. Specjal combat rap, rap dla tych mordek zniewolonych. C4 zakładam wariacik na twe nałogi. Unikasz eksplozji, to masz chlapane. Wyrwę cię z bagna, zerwę mentalny kaganiec. Wielu to ma pianę na sukces innych ludzi, bo sami boją się własne rączki pobrudzić. Z diabłem taniec to już dawno temu mi się przejadł. Ale broń Boże, nie chcę zacząć jeszcze zwiedzać nieba. Za ból, za gniew, za życie, oczywiście też za miłość. I za to wszystko, co mnie kiedyś tak pogrążyło. Nawinąłem już to nieraz i nawinę jeszcze teraz, bo daję siłę ludziom, którzy chcą się pozbierać. A jak? A tak i wszyscy razem specjal. Kiedy jesteś niewoli, to dzwonią, dzwonią po mnie brat. Idę po ciebie specjal combat rap. Kiedy czujesz się siostro jak uwięziony ptak, lecę po ciebie specjal combat rap. Kiedy czujesz, że w życiu zgubiłeś własny szlak, biję na pomoc specjal combat rap. Kiedy czujesz depresję, chcesz opuścić świat, wysyłam wersy specjal combat rap. Wszystko kiedyś minie, sukces to pojęcie jest chwilowe. Po wypitym szampanie zostanie butelka korek. Zdejmij z głowy worek, który założyły media, i zacznij w końcu myśleć jak osoba samodzielna. Trafiłem do sedna, gdy ujrzałem własną słabość i porzuciłem obawę przed osobistą zmianą. Witam paradoks i w sumie znam odpowiedź. Stań przed lustrem, powiedz kogo widzisz człowiek. Specjal combat rap, czyli przekaz i moja muzyka, która ma zaleczyć od łez po
Oparzone lica, na dnie złota kotwica, która ciągle trzyma w miejscu. Więc odcinam ten łańcuch, bo coś innego mam w sercu. Jesteś w gronie spadkobierców po bohaterach Polski, więc doceń, ile ktoś ten kraj też włożył troski. A jak? I wszyscy razem specjal. Kiedy jesteś w niewoli, to dzwonią po mnie brat. Idę po ciebie, specjal, combat rap. Kiedy czujesz się siostro jak uwięziony ptak, lecę po ciebie, specjal, combat rap. Kiedy czujesz, że w życiu zgubiłeś własny szlak, biję na pomoc, specjal, combat rap. Kiedy czujesz depresję, chcesz opuścić świat, wysyłam wersy, specjal, combat rap. Oj, oj, oj. 11 kwiecień 2026, Silesian MMA 25 wraca do Chorzowa. Jest to trzecia gala w tym mieście. Dziś przed nami 11 emocjonujących pojedynków, 6 w formule MMA, 5 w formule K1, a całe wydarzenie, cały event dla Państwa skomentuje Mateusz Marszałek. i Jakub Krzysiak. Zanim zaczniemy sobie omawiać całą kartę walk, zadam Ci, Mateusz, kilka pytań. Ostatnio wygrałeś decyzją na gali VIP. Czy jest niedosyt, że nie udało się skończyć walki przed czasem? Wiesz co, niedosyt na pewno jest ze względu na to, że mam świadomość, iż mogłem ten pojedynek skończyć o wiele wcześniej. Natomiast Bartek, z którym walczyłem, pomimo swojego młodego wieku, naprawdę pokazał się z rewelacyjnej strony. Chwała mu za to, pozdrawiam Bartuś. No tak jak mówię, niedosyt jest, zresztą ja też jestem bardzo surową osobą w stosunku, inaczej w tym co robię, tak, jeśli chodzi o sport. No nic, pracować, jeszcze raz pracować. Myślę, że w tym roku jeszcze na pewno chociaż raz wejdę do klatki i znów pokażę progres, który wyniosłem z treningów. A czasowo mniej więcej wiesz, kiedy będzie powrót wstępnie? Najprędzej celowałbym raczej wrzesień, październik. Dobra, to przejdziemy sobie do omawiania całej karty walk. Pierwszy pojedynek rozpoczniemy od formuły MMA 78 kg. Błażej Klesz z Faktory Oświęcim i Klub Sztuk Sportu Walki Shogun. Jego rywalem będzie Jehor Rzekuniec z Olympus Fight Club i on wchodzi na zastępstwo za Krzysztofa Gajocha, więc ciekawe, jakie to będzie miało przełożenie właśnie na ten pojedynek. Wiesz co, ciężko jest w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat tych dwóch chłopaków, bo z tego co się orientuję, to oboje to debiutanci. Więc tak naprawdę możemy się spodziewać niespodziewanego. Tak jest. Drugi pojedynek MMA 61 kg i nasz tutaj taki lokalny ulubieniec Grzegorz Czajkowski z Olympus Dąbrowa Górnicza, który powraca po zwycięstwie na gali VIP 14, a wcześniej znokautował Marka Franka na Silesian MMA w Zawierciu. Jego rywalem debiutujący Aleksander Korcur, Silesian Fight Gym. No i duże dzisiaj wyzwanie przed Aleksandrem w debiucie. Duże, bym raczej powiedział, że ogromne. Grzesiu Czajkowski to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Duży prospekt. Duży prospekt, tak, bodajże ma 17 czy tam 18 lat dopiero, a z każdym dniem widzę, że naprawdę robi ogromne postępy. I nie ukrywam, że osobiście jestem ciekaw naprawdę tej walki. To, co pokazał w swoich ostatnich dwóch walkach, czyli z Markiem Frankiem i na gali VIP z Wiktorem Nisztalem, z tego co pamiętam. High kicki, front kicki, ja to pamiętam Dokładnie. z jego pojedynku. To była wirtuozja z jego strony. Myślę, że dzisiaj nas również chłopaki nie zawiodą. Trzeci pojedynek, znowu formuła MMA, tym razem 63 kg. Jan Przygoda z Róża Fight Gym, który jest medalistą zawodów MMA Polska, między innymi jego rywalem Aleks Jedynak, Spartan Chorzów, który zaliczył udane starty na Alma i również na MMA Polska. No ja myślę, że to będzie na pewno bardzo wyrównany pojedynek. Obaj mają bardzo dobre narożniki, bo u Janka jest w narożniku, z tego co już widziałem, Emil Różewski, a u Aleksa Michał Szydłowski, więc to jest naprawdę dwóch bardzo dobrych trenerów, którzy na pewno poukładali bardzo dobre gameplany na tą walkę. I
co mogę tu więcej dodać? No po prostu niech wygra lepszy. Tak jest, czwarta walka, znowu Formuła MMA, 65 kg Adrian Kucypera, który również skakuje na zastępstwo, zresztą za twojego dobrego kolegę Michała Gasa. Z Olympus Dąbrowa Górnicza Adrian Kucypera oczywiście i ostatnio wygrał na gali VIP 14 w boksie, tym razem Formuła MMA. Jego rywalem mocny prospekt Adrian Prokazja, zawodnik Spartan Chorzów, semi-pro, rekord 1-1 i jest mistrzem Polski ADCC. Wiesz co, Adrian Kucypera przede wszystkim pokazuje tym wejściem na ostatni moment, bo tak naprawdę zdecydował się na tą walkę dopiero tydzień przed galą, jeśli mnie pamięć Short nie notice. myli. Dokładnie, pokazał naprawdę ogromną odwagę, szczególnie, że jego przeciwnik, czyli Adrian Prokazja, no to nie jest byle kto. To nie jest chłopak do bicia, jest to bardzo dobry zawodnik. Również bił się na ostatnim Silesian MMA 23, którego wydarzenie również miało miejsce w Chorzowie. Miałem przyjemność komentować tą walkę. Naprawdę byłem pełen podziwu tego chłopaka, tego co pokazał. A co najlepsze i to chyba najbardziej mi się w nim podoba, on jest bardzo skromny i to u siebie współgra. Tak jest, piąty pojedynek, znowu Formuła MMA, czyli będziemy mieć aż 5 walk MMA z rzędu i to jest moim zdaniem taki prawdziwy bęgerek, kategoria kogucia. Dmytro Makarow, Czerwony Smok Poznań, to jest mistrz Europy IMAF MMA, jego rywalem Michał Musiał, Tornado Team Świętochowice od Adama Brysza, który jest byłym zawodnikiem FEN i pojedynkował się z wielkim Marcelo Morelim na Unique Fight Night, który teraz jest czołówką tej kategorii w KSW. Zgadzam się z Tobą. Ta walka na pewno przyniesie bardzo dużo emocji. Jest to dwóch chłopaków, którzy nie boją się wchodzić w wymiany. Tutaj bym tylko jeszcze wspomniał, że Michał tak naprawdę wraca ze swojej krótkiej, ale sportowej emerytury, pomimo swojego młodego wieku, bo chłopak ma dopiero 26 lat. Życzę mu tego, żeby po prostu pokazał się z jak najlepszej strony i niech wygra lepszy po raz kolejny. Tak jest, tutaj szybkie zdjęcie, już wracamy i po tym pojedynku będzie pierwsza licytacja. Miejmy nadzieję, że licytacje będą udane i uda się właśnie tych pieniążków wylicytować sporo. Kolejny pojedynek i po raz pierwszy podczas dzisiejszego wieczoru Formuła K1, 86 kg. Patryk Szyguła z Szogun Mysłowice, który ma 9-letni staż. Jego rywalem Dominik Skrzypkowski, reprezentant klubu Fundacja Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci, który prywatnie, a choć bardziej zawodowo jest górnikiem i jeżeli się nie mylę, to ta walka jest w małych rękawicach. Tak, ta walka jest w małych rękawicach, zresztą ta waga 86 kg może tutaj naprawdę pokazać, że jeden, nie wiem, nazwijmy to lucky punch i może dojść do naprawdę ciężkiego knockoutu i uszczerbku na zdrowiu. Kolejny pojedynek, znowu K1, 75 kg, Kacper Brygoła, z Dziki Wschód, Biała Podlaska, to jest właśnie zawodnik z Białej Podlaskiej, brązowy medalista Mistrzostw Europy Alma, jego rywalem Patryk Wojcik, klub Łamator Racibórz, uczestnik gal Silesian MMA 23, 13 i 11, jeżeli dobrze pamiętam, no to Patryk niestety te pojedynki przegrał, więc dzisiaj będzie mieć okazję w końcu zwyciężyć. Tak, jeśli chodzi o Patryka, faktycznie na również ostatniej edycji Silesian 23, która się odbyła w Chorzowie, no przegrał swoją walkę w pierwszej rundzie, z tego co pamiętam. Również miałem przyjemność ją komentować. W dniu dzisiejszym po prostu życzę mu szczęścia. To też jest inna formuła walki, bo wtedy bił się w MMA, teraz bije się w K1, więc myślę, że tutaj również się może zdarzyć po prostu wszystko. Tak jest, kolejna walka w K1, 85 kg, Kacper Jajczyk, który miał 7 lat przerwy, ma 3 zwycięskie walki amatorskie, jest Kangur Gym, jego rywalem Radosław Cisło z klubu Łamator Racibórz, który przygotował się pod okiem Dawida Maruniaka i Kuby Hellera. Słuchaj, wczoraj mając przyjemność prowadzić ważenie, widziałem ogromną dysproporcję warunków fizycznych. Dokładnie. Kacper Jajczyk jest o wiele niższy. Jeśli Radek wykorzysta swoje atuty, to może ta walka się skończyć bardzo szybko. Teraz Hubert Moczulski, 77 kg, K1, to jest uczestnik Short Pride MMA, który również wchodzi na zastępstwo, więc sporo tych zastępstw dzisiaj. Reprezentuje Polish Management Group, jego rywalem Patryk Nikel, to jest lokalna gwiazda, czempion Katowice, Spartan Chorzów. Niepokonany zresztą na tej hali jest, jak się nie mylę, i powraca po nieudanej przygodzie w Formule MMA na ostatniej gali VIP. Tak jest.
Zgadza się. Patryk wszystkie swoje walki, które toczył tutaj w Chorzowie, wygrywał. Ostatnią również na gali Silesian 23 w Chorzowie. No tutaj mamy doświadczenie kontra Młodość? Chciałeś młodość. powiedzieć? No, Patryk jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Przyspieszamy. Co-main event gali MMA Pro 84 kg. Kamil Turalski z Extreme Fight Nowe Miasto. To jest były zawodnik Babylon MMA, TFL, Straju. Pojedynkował się z ogromnym talentem Jehorem Olinikiem i tam chyba kilka razy go naruszył. Jego rywalem Dawid Waniol ze Spartan Chorzów, lokalny również bohater, były zawodnik Fight of Heroes. No tutaj na korzyść Kamila na pewno będzie fakt, że jest on powiedzmy cały czas w gazie, bo Dawid Waniol tak naprawdę swoją ostatnią walkę zawodową stoczył w 2015 roku. Długa przerwa. Tak, co pokażą chłopaki? Wielka niewiadoma. I w końcu main event K1 77 kg. Krzysztof Mariańczyk również, to gwiazda śląskiej sceny strikerskiej, sportów uderzanych, czempion Katowice, który jest zresztą niepokonany w Silesian MMA. Jego rywalem Valerio Balestri, reprezentant Włoch z Vieira Martial Arts, autor najszybszego knockoutu w historii MMA Attack 8 sekund. Tak, zgadzam się. Jeśli chodzi o Krzysia, to tego chłopaka nie trzeba chyba nikomu na śląskiej ziemi przedstawiać. A Valerio na pewno bardzo dobrze zaprezentował się na gali MMA, ta, która odbyła się w listopadzie, tak jak wspomniałeś, 8 sekund znokautował swojego przeciwnika. Tak jest, omówiliśmy całą kartę walk, ja jestem gotowy, Mateusz jest gotowy, miejmy nadzieję, że Państwo są również, zapinamy pasy i odpalamy Silesian MMA 25. A więc nadszedł czas, żeby zacząć galę Silesia MMA. W tym momencie przywitajcie prowadzącego dzisiejszego wieczoru. Człowiek, Polak i Ślązak w jednym, Tobiasz Korzybski! I see a mountain in my gates. I see it more and more each day. And what I give, it takes away. Whether I go or when I stay. I see a mountain in my gates. I see it more and more each day. I see a fire above the lake. I'll drive my car without the brakes. See a mountain in my way. It's looming larger by the day. I see a darkness in my face. I'll drive my car without the brakes. Oh, give me some time. Show me the foothold from which I can climb. Yeah, when I feel low, you show me a signpost for where I should go. I see a mountain in my gates. I see a Siemaneczko Chorzów, dzień dobry jeszcze raz! in my eyes in our dress. O, dobra. A więc co? Zaczynamy pierwszy raz. Można już tak oficjalnie powiedzieć, że witam Chorzów. Witamy Was na gali Silesian MMA! Give me some time. Show me A więc witam Was bardzo serdecznie w tym momencie na hali Morris w Chorzowie, na kolejnej edycji Silesian MMA. Chciałbym przede wszystkim powitać Was bardzo serdecznie i spytać, czy jesteście gotowi na dzisiejszą galę? Dobra, mega sztos, słuchajcie, ja też się jaram. Najpierw spytam, jak podobał się Epis? Epis fajny, nie? Dobra, fajnie. Słuchajcie, witamy przede wszystkim Was wszystkich przed telewizorami. Witamy wszystkich na hali. Przypominam, że wtedy,
jeszcze, teraz, w tym momencie, jak ty oglądasz, jesteś jeszcze na YouTubie prawdopodobnie, a po pierwszej walce będziemy już na pay-per-view. Więc zaraz nadejdzie czas, kiedy będziemy mogli w końcu wszystkich powitać na tym oktagonie, gdzie poleje się krew, pot i łzy. Po to w sumie tutaj jesteśmy. Tak więc, jeszcze tylko chciałbym wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Dzisiaj na tym oktagonie będą emocje sportowe. Będzie działa się prawdziwa bijatyka. A więc mam nadzieję, że wy jesteście gotowi, że jesteście w stanie zrobić wielki hałas, wielkie brawka. Zróbmy teraz wielki test tego. Wielkie brawka dla zawodników. Okej. To była próba. Tak. Szanowni Państwo, dzisiaj czeka nas 11 walk, z czego na pewno zobaczymy 11 zwycięzców. Jest to dosyć oczywiste. Szanowni Państwo, już za chwilę zaczynamy galę, tak więc chciałem przede wszystkim powiedzieć, że ja nie mogę się doczekać tych emocji, tak samo jak wy wszyscy. Ja jeszcze może się jeszcze raz tak przedstawię. Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Tobiasz Korzybski i dzisiaj będę tutaj trochę mówił, trochę przeszkadzał, trochę pogadam z zawodnikami, także myślę, że to jest to. Szanowni Państwo, chciałbym wam przede wszystkim dać znać, jeszcze zanim zaczniemy, skoro jesteście już tutaj, właśnie w tym momencie na Silesian MMA, takie kilka ogłoszeń parafialnych. Kolejna gala VIP MMA będzie 25 kwietnia w Mysłowicach. No i też oczywiście dzisiaj będzie dosyć duże ogłoszenie kolejnej gali, która będzie w maju. Coś będzie w maju, więc warto czekać, jak najbardziej. Szanowni Państwo, chciałem przede wszystkim, żebyśmy jeszcze dali wielkie brawka, przede wszystkim ci na transmisji, którzy słyszeli, dla komentatorów dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej gali. Jest to Mateusz Marszałek i Jakub Krysiak. Wielkie brawka dla nich. Tak jest. Będą dzisiaj też licytacje i na licytacjach będziemy zbierać pieniądze w dobrym celu, więc polecam jeszcze, póki macie czas, oczywiście pójść do bankomatu, wziąć pieniądze i licytować po prostu. Będziemy pomagać dzisiaj Błażejowi, który cierpi na mózgowe, spastyczne, dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe, więc szczytny cel jak najbardziej się znajdzie. Szanowni Państwo, w międzyczasie, kiedy jeszcze tutaj czekam na oficjalny kciuk w górę, chciałbym wam powiedzieć kilka nowości, co się dzieje u mnie. Tak, sprzedaję golfa. No, jakby ktoś chciał, to daje znać. Może operator kamery, masz golfa? Nie chcesz golfa? Dobra, może ktoś reflektuje. To będzie mniej więcej tak. Słuchajcie, to jest mega mocna maszyna, osiąga 100 na godzinę w 2 dni robocze. Tak, to jest mocna machina. Ostatnio się mnie znajomi jeszcze pytają, czy mam go w kombi. Ja mówię, nie, ja już ich nie słucham. W sensie, to jest mniej więcej ten klimat, tak. To jest bardzo mocne auto, więc jakby jeśli ktoś chciał, to oczywiście przyjechałem nim dzisiaj. Przyjechałem, tak jest, jechałem 3 godziny. No więc jakoś to mniej więcej wyszło. Szanowni Państwo, czekając oczywiście cały czas na zawodników, już tam się gotują, już tam są gotowi do walki. Ja tak pokazuję walkę, nie? Że już gotowi, to chciałbym przede wszystkim powiedzieć wam, że będzie dzisiaj dużo emocji. Dobra, koniec gadania, chyba czas zacząć, nie? Wiecie co, ja głuchy jestem tutaj. Zaczynamy? No dobra, macie dość mojego gadania, nie? Dobrze, szanowni państwo, a więc prezentując wszystkich zawodników dzisiejszego wieczoru, możemy już zaczynać galę Silesian MMA. Przywitajcie dzisiejszych zawodników. Jehor Rzeszkuniec! Błażej Klesz! Aleksander Kocur! Grzegorz Czajkowski! Jan Przygoda! Aleks Jedyna!
Adrian Kucypera. Adrian Prokazja. Dmitro Makarow. Michał Musiał. Dominik Skrzypkowski. Patryk Szyguła. Kacper Brygoła. Patryk Wojcik. Kacper Jajczyk. Radosław Wcisło. Hubert Moczulski. Patryk Nikel. Kamil Turalski. Dawid Waniol Wanal. I w main evencie dzisiejszego wieczoru Valerio Balestri i jego przeciwnikiem Krzysztof Mariańczyk. Rinse out, drop that low. A więc, szanowni państwo, w tym momencie wy już wszystkich widzicie, a pozwolę sobie tutaj szanownego naszego operatora kamery pokazać i tutaj jeszcze obrócić troszeczkę, pokazać wszystkich naszych dzisiejszych zawodników naszej gali Silesian MMA. Wielkie brawka dla nich! Wow, cóż to będą za emocje. My serdecznie życzymy wszystkim powodzenia. Może nie dosłownie połamania nóg, zwycięży najlepszy. A więc to jest dzisiejsza karta walk. Ja aż się troszeczkę spociłem z tego wszystkiego. To jest kawał chłopa, to jest kawał energii, więc nie mogę się osobiście sam doczekać tego, co tutaj się zaraz wydarzy. Szanowni państwo, ale oczywiście nigdy by się to nie wydarzyło bez sponsorów dzisiejszego wydarzenia, więc zróbmy, nie wiem, coś takiego. Może spytam, o, dzień dobry pani, jak pani ma na imię? Witam panią, tak, pierwszy rząd tutaj, przywitam panią, będzie pani tutaj taką osobą. Gotowa jest pani na sponsorów? Niech pani zaproponuje jakiś okrzyk, gdzie zapowiemy sponsorów. Może być jakieś takie au na przykład. Nie? Okej. Szanowni państwo, zróbmy coś takiego. Poproszę o jakiś przykład jakiegoś takiego hałasu dla sponsorów. Niech ktoś coś podrzuci. Au! Dobra. Takie mocne au. Spróba? Au? Wszyscy? Okej. I zróbmy coś takiego. Ja mówię sponsor, wy robicie wszyscy au? Sponsor? Jeszcze raz. Sponsor? Dobra, fajnie. A więc sponsorami dzisiejszego wydarzenia są Morris Chorzów, Jarek Wrestling, Grupa Wolf, Pasja TV, DBX Bushido, Extreme Hobby, Ali Nurbagandow Terapia Manualna, Mr. Misiek Barber, MG Custom Kosmetyka Samochodowa, Viva Cars Detailing i ostatni Fluffy Kens Arkadiusz Taras. Ja najbardziej nie wiem, kto tam jest, ale najbardziej słyszę tamtą stronę. Widzę cię? No, dobra, z tobą będę gadał dzisiaj, stary, to będzie tak. Sponsorem strategicznym z kolei jest Hermes Spółka ZOO. No, nie byłeś gotowy na to. Sponsorem tytularnym, szanowni państwo, dzisiejszego wydarzenia jest Alumet Nowy Sącz. I wielkie brawka jeszcze dla Fundacji Silesia.
organizatora gali Dawid Kurtysiak. Tak jest, szanowni państwo, to są dzisiejsi sponsorzy gali. Więc myślę, że jesteśmy gotowi przejść do pierwszego pojedynku. Nazywam się Krzysiek Gajoch, mam 43 lata. Idę na Silesian MMA 25 spełnić swoje marzenie, czyli wystąpić na gali. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Grzegorz Czajkowski. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na galę Silesian MMA 25. Wywodzę się z capoeira, dlatego spodziewajcie się fajnej, widowiskowej walki. Dam z siebie wszystko. Przygotowywuję się w klubie Olympus Fight Club Dąbrowa Górnicza. Moim trenerem jest Daniel Wojańczyk oraz Adrian Bober. Przygotowania są ciężkie, rozwymagające i liczę na to, że przełoży się to na wynik w klatce. Jak wszyscy wiecie, ostatnio stoczyłem 2 świetne pojedynki, w których udało mi się wyjść z nich zwycięsko. Teraz chcę dołożyć 3. zwycięstwo i mam nadzieję, że tak będzie. Szykujcie się na dobre widowisko. Poślizgnął się Marek Franek, backfist, trafił Marek. Pojedynku, a Grzegorz tak bardzo technicznie. Trafił prawy, jeśli pójdzie za skosem jest bardzo bliski. Liczenia, Marek Franek na to jak pływa. Walkę numer 2 przez KO zwycięża reprezentant klubu Olympus Fight Club Grzegorz Czajkowski. Pamiętajcie, 11 kwietnia Silesian MMA 25. Nie może was tam zabraknąć. 11 kwietnia Silesian MMA 25. Musisz to zobaczyć. A więc 11 kwietnia nadszedł. Nadszedł też czas na pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru, którego sponsorem jest firma DBX Bushido. Walka odbędzie się w MMA Semi-Pro, kategoria wagowa 78 kg. W narożniku niebieskim reprezentujący Olympus Dąbrowa Górnicza. Przed państwem Jehor Rzeszkuniec! Alfeder Gary Freki Blóe gnóty okna Svarter selglel kaldan sær Úlfar fylgja þeir fær Haugen glóa eldur og vís
fram min sista gøy. Jeg bør kalla vindren ris, Nortnir spinna liv og pris. Fra rådum upp til himmels haur, alt bundet engin fly. I frek I gangan nær, blod av tønnum døde her. A jego przeciwnikiem będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Faktory Oświęcim przed państwem Błażej Kleszcz! Pojedynek przed nami, MMA 78 kg, Jehor Rzekuniec, Olympus Fight Club kontra Błażej Kleszcz. Jehor jest młodszy, waga podobna i wzrost również bardzo podobny. Tak jest, zgadza się. Pomiędzy chłopakami jest bardzo duża różnica wieku, ale z własnego doświadczenia wiem, żebyście nie pomyśleli, że to jest walka do jednej bramki, bo tak jak mówię, młodzi też potrafią zaskoczyć. I trzeba wspomnieć, że Jehor wchodzi na zastępstwo za Krzysztofa Gajocha. Ciekawe, ile miał czasu do przygotowania i jak wyjdzie jego dyspozycja dzisiejsza. Wiesz co, jest to walka otwarcia gali, więc myślę, że chłopaki na pewno będą chcieli dać obydwoje najlepsze widowisko, na jakie ich stać. W tej chwili czekamy jeszcze na Błażeja, ale mam nadzieję, że już za moment będziemy mogli przejść do tego naszego dzisiejszego śląskiego święta. Tak, już widzimy, Błażej wchodzi zaraz nam tutaj do klatki. Jehor jest oczywiście naładowany taką pozytywną energią, proszę zobaczyć w narożniku, teraz nie widać, ale my widzimy, jest naładowany właśnie tą energią i czuję, że mocno wjedzie w swojego oponenta. Zgadzam się z tobą w 100%. Troszeczkę poczekał w klatce. Mam nadzieję, że w żaden negatywny sposób na niego to nie wpłynęło. Być może Błażej zapomniał suspensora albo czegoś innego i dlatego ta przerwa. Przypadki chodzą po ludziach. Potem podpytamy. A chyba miałeś taką sytuację kiedyś, tak? Tak, ale Kiedy na się szczęście to było na gali w Mysłowicach, na VIP-ie, ale na szczęście zdążyłem wrócić na czas, bo jeszcze nawet nie byłem wywoływany. I wtedy stres się jakoś bardziej potęguje, czy jak to właśnie wygląda w twojej głowie? Jak się wyglądało w sumie? A wiesz co, tak naprawdę to nawet nie pamiętam. Taka adrenalina, że ciężko. Dokładnie, no ta walka wtedy, w sumie no już rok minął od tej walki.
bo również się odbywała na początku kwietnia, z tego co pamiętam, bodajże 12 kwietnia. Ale każdą z moich walk wspominam zawsze bardzo dobrze. Sędzią tego starcia Krzysztof Michalski, a Błażej Kler zameldował się już w oktagonie Silesian MMA 25. Zaraz rozpoczniemy ten event. Oczywiście jeszcze przypominamy, to jest walka na otwartym YouTubie, a później zachęcamy do wykupu dostępu pay-per-view do gali na stronie silesianmma.ppv-stream.pl. Rozpoczynamy to starcie. Zobaczmy, co pokażą ci dwaj panowie. Zaczynamy tutaj od mocnego loła. Jego Drugi. białe spodenki, niebieskie Błażej. Jest trochę też przewaga warunków fizycznych na korzyść Jehora, który szuka niskich kopnięć na sam początek tego pojedynku. Przestrzelony taki lewy sierpowy. Ale mam wrażenie, że tutaj obaj panowie już, w sensie widać u nich takie delikatne spięcie. No nic dziwnego, walka otwarcia. Też panowie są młodzi, więc ten stres na pewno dominuje teraz ich w głowie. Badania, dużo badania jest, ale teraz Błażej Klesz, że tak powiem, pruje w powietrze. Próba takiej obrotówki, ale też niecelna. I kolejny low kick w wykonaniu Błażeja. Tak, ale te low kicki wchodzą w wykonaniu Błażeja. Ze strony Jehora w sumie też. Próba takiego okrężnego kopnięcia, niecelna. Tylko że jeszcze dwa kolejne do trzech tych lowów w wykonaniu Błażeja i noga O, Jehora świetny lewy prosty. może zostać wyłączona. Zauważ, taka zmyłka, obniżył pozycję i wystrzelił lewy prosty. Błażej lewy sierpowy dochodzi celu i szuka dołu nam tutaj reprezentant Faktory Oświęcim. Jakby Błażej delikatnie niżej zszedł na nogach, to myślę, że ten cios na korpus mógłby o wiele mocniej wejść. Próba frontalnego kopnięcia. Na razie oczywiście to jest ogólnie formuła MMA. Jest sama stójka. Pytanie, czy któryś z panów powędruje po te nogi. Na razie się chyba na to nie zapowiada. Pytanie, czy jeden, jak i drugi w ogóle chcą się bić tak naprawdę w parterze. Obaj się czują komfortowo w tym strikingu. Takie mam wrażenie. Mocny low kick teraz Błażeja. Ale zobacz, jak prawa strona żeber Jehora już jest zaczerwieniona. Oj, jeśli teraz dobrze widzę. rozpuścił pięści, bo chyba tam middle kick siadł właśnie na korpus Jehora. Próba podbródkowego niecelna. Spokojnie, no panowie już wyczuli swoje pięści, wyczuli swoje umiejętności. Ale cały czas walczą w bardzo bliskim dystansie. Teraz I to się Jehor może- trafił kombinacją 1-2. To się może bardzo kibicom podobać. Teraz, o dobra sytuacja, ale chyba tylko jeden cios dochodzi celu. Proszę, Oj, ładny świetny front kick. Te frontalne kopnięcia robią robotę. No Jehor wykonuje je naprawdę bardzo dobrze. Aż się przypomina Lyoto Machida, jakby taki front kick siadł, a teraz próba takiego zwarcia i jeszcze lewy sierpowy. Poprawia prawą ręką. No otwierają się panowie na samą końcówkę już chyba tej pierwszej rundy. Ale miałeś rację, jest trochę napięcie, jest stres. Miejmy nadzieję, że w tej drugiej rundzie to zejdzie i panowie pokażą prawdziwy wachlarz swoich umiejętności. Wiesz co, ja myślę, że stres już dawno z nich Trafił zszedł teraz Jehor. i o tym stresie chłopaki nie myślą. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zerkam tutaj na twarz Błażeja i on wydaje się być już mocno zmęczony. I na sam koniec jeszcze taki prawy overhand w wykonaniu Błażeja. Teraz mamy przerwę. Zawodnicy mogą odpocząć, napić się wody, posłuchać rad narożnika. Tak, no w mojej ocenie tutaj kondycyjnie na pewno lepiej wygląda Jehor. Ale Błażej również bardzo dobrze wygląda. Nie wiem, czy on nawet w tym efektywnym strikingu nie był tą stroną taką narzucającą tempo. Dużo się okaże teraz z początkiem tej drugiej rundy, bo Właśnie. ta przerwa jest wbrew pozorom Są naprawdę powtórki. bardzo Tu był chyba krótka. ten middle kick, o którym wspominałeś zresztą. Dużo takich kombinacji 1-2, są również sierpy. Dużo takich okrężnych kopnięć. Właśnie to jest ten lewy sierpowy, który spotkał się z twarzą Jehora. Już co, te krótkie kombinacje są naprawdę bardzo skuteczne, więc jakby się chłopaki tego trzymali, to może dojść nawet w tej walce do jakiegoś nokautu. Ale Jehor powinien właśnie tak jak w tej sytuacji korzystać akcji ciosów prostych, a on jednak potrafi i lubi wejść ten półdystans, co może być niekorzystne dla niego. Tak jest. I widzę, że panowie już są gotowi, czekają na gong. Rozpoczynamy zaraz tą drugą odsłonę starcia Błażej Klesz i Jehor Rzeszkuniec. Na razie spokojnie ruszyli tutaj. Dużo badań, taka szermierka na pięści, są te front kicki, o których wspominaliśmy.
No te front kicki naprawdę bardzo mocno wchodzą, ale tak tylko jeszcze jednym słowem powiem, że za nami grzeje się tutaj Grzegorz Czajkowski, który już jest zwarty i gotowy do swojej walki. Tak, bo to jest druga walka, ale już wracamy do tego pierwszego pojedynku. Teraz próba takiego wysokiego kopnięcia. Zblokowane to chyba zostało zresztą. I kolejny front kick. Ale zauważ, że Błażej już nie wyprowadził. O, teraz akurat wyprowadził jak na złość. Chciałem powiedzieć, że nie wyprowadza tych low kicków, tak jak w pierwszej rundzie. Teraz trafił mocną kombinacją. Ale jest high kick, który wszedł. Tańczy nam Błażej Klesz tutaj na nogach. Próba high kicka, jeszcze potem cios prosty. Ale ten high kick naprawdę bardzo mocny i bardzo skuteczny, bo było widać jak zachwiało Błażejem. Idzie po nogi, mamy zwarcie. Czy uda się obalić tutaj Jehora? Jest silny fizycznie. Jak na razie mamy taką klamrę. Ale spójrz jak ładnie wyszedł z tego Jehor. Tak, tak. Wiedział ewidentnie co robić. Jeszcze kolano, on się wydaje w tym zwarciu, w tym klinczu chyba tą stroną jednak silniejszą, mimo że to Błażej inicjuje teraz akcję. No nie, Mamy. zapasy tak naprawdę najwięcej tlenu zabierają, więc Bardzo pompują, dokładnie. Zobaczymy jak to za chwilę będzie ale wszystko wyglądało. próbuje takich tajskich kolan w tym klinczu Błażej. No na razie takie uciskanie, to jest męczenie rywala tak naprawdę. Próbuje Jehor odwrócić, ale no chyba jednak tutaj nie jest taki silniejszy w klinczu, jak to na początku zapowiedziałem. Ale mówisz o Błażeju, tak? Że nie jest taki silny. Oj, o próba wiele jest z silniejszy? góry, teraz się udało. I Błażej Klesz jest w dogodnej pozycji dla siebie. Jeszcze ma ponad minutę, żeby sobie tutaj pracować nad swoim przeciwnikiem. Myślisz, że możemy się tutaj spodziewać jakiegoś skończenia w parterze? No jakby teraz przeszedł do dosiadu, to naprawdę byłoby to bliskie. Ale zobacz, jest taka chyba półgarda, ale za bardzo tu nie widzimy. Nie zapiął nóg właśnie Jehor. Ale proszę zobaczyć, umiejętnie Jehor tutaj trzyma te ręce Błażeja i Błażej teraz nie może zadawać uderzeń. Ale przed chwilą było widać jak Jehor ma mocno obite właśnie żebra i tułów. Tak, bo te middle kicki też siadał, ale tam były kopnięcia z jednej i z drugiej strony. Na razie to jest takie, jest dosiad? Nie, już myślałem, ale rozpuszcza pięści. Błażej Klesz chce kończyć tą walkę w rundzie numer 2. No zostało nam 25 sekund do końca rundy. Jeśli Jehor to przetrwa, Zaraz podniesie pozycję nam tutaj Błażej i pewnie ulokuje mocne uderzenia, ale tego czasu coraz mniej. Myślę, że Jehor to przetrwa i zobaczymy odsłonę trzecią. przetrwa. Ale jeszcze O, są bombki. Tutaj taki Hammer jeden młotek bardzo mocno siadł i Mocno bije, odczuwa już trudy tego pojedynku Jehor. Prawie tutaj kolano na brzuch i kończy się runda numer 2, ale proszę zobaczyć Jehor, jaki tutaj rozbity był. Tak, no brawa na pewno dla obu panów, bo dają bardzo dobrą walkę. No ta druga runda zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Pierwsza była na tle takich uderzeń. Badawcza. Tak, badawcza, tego strikingu było więcej. I też proszę zauważyć, Błażej wydaje się takim świeżym zawodnikiem jednak, a Jehor, mam wrażenie, oddycha rękawami. W tej rundzie na pewno, wiesz co, te kilka ciosów młotkowych w ostatnich 10 sekundach tej rundy na pewno bardzo mocno naruszyły O, proszę, Jehora. właśnie tutaj wcześniej był ten high kick, który bardzo naruszony, ale jednak on to sprowadził walkę do parteru i zaraz na sam koniec będzie podniesienie pozycji i te młotki, te hammer fisty. No ciekawe, czy gdyby ta walka potrwała jeszcze, runda, 20 sekund, czy tam by się Błażej pokusił o TKO. Myślę, że na pewno. No tutaj trzeba przyznać i być obiektywnym, że Jehor miał bardzo dużo szczęścia. Zaraz przed nami trzecia runda, decydujące starcie walki otwarcia Silesian MMA 25. Przypominam, MMA 78 kg, Błażej Klesz, Jehor, że koniec. Jehor już nabiera powietrza ustami. Widać bardzo duże zmęczenie. Tak, jest na pewno bardzo zmęczony, wypompowany, a mimo wszystko on jednak był z dołu w tym parterze. Może ten clinch jednak wykończył go. I kolejny front kick w wykonaniu Jehora. Ale te front kicki to jest naprawdę broń tutaj Jehora. Jest, wiesz co, one też naprawdę bardzo dużo tlenu potrafią zabrać przeciwnikowi. Szczególnie gdy taki front kick trafiony zostanie w korpus, świetny tutaj lewy w wykonaniu Błażeja. Ale Błażej bardzo szeroko rozpuszcza swoją gardę przy ciosach prostych. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tak, ale stracił również Jehor na dynamice. Zobacz, te ciosy proste już nie są takie jak w pierwszej rundzie, teraz trafił. Wydaje się tak prawą ręką, jest odpowiedź ze strony jego rywala. I kolejny low kick. Oj, teraz trafił prawym. Jehor wydaje się i front kick. O, chyba tutaj siadły te schaby. Ale noga
lewa wykroczna Jehora również jest bardzo obita Tak, już. tutaj chyba siadł korpus, proszę zobaczyć, ta prawa ręka Błażeja, no teraz jest wyżej, ale wcześniej była bardzo obniżona, chroniąca oczywiście wątroby. Jeszcze 2 minuty trzeciej rundy przed nami. No Błażej też zaczyna odczuwać trudy tego pojedynku, idzie po nogi Jehor. No Jehor na pewno o wiele odważniej wystartował w tej trzeciej rundzie niż przez dwie wcześniejsze. Ale wydaje mi się, że to jest konsekwencja tego middle kicka, który siadł chyba na korpus. Ale są te low kicki, które siadały rzeczywiście w pierwszej rundzie Błażeja. No pierwsze dwa były takie bardzo mocne. No teraz Jehor trafił dobrą kombinacją, ale jest odpowiedź takim lewym, obszernym i jeszcze prawym. I Jehor tutaj znowu trafił. Tu już panowie na charakterze idą tak naprawdę. Lewy sierpowy wita się ze szczęką Jehora. I podbródkowy tutaj pod I nogi kolejny. jeszcze. Oj, co tutaj Oj, się oj, dzieje? oj. Czy to jest początek końca? Jesteśmy chyba blisko jakiegoś knockdownu w wykonaniu Błażeja. Ale high kick. Rozpuszcza ręce. I ta kumulacja zniszczeń Jehora jest ogromna w tym momencie. Na jego niekorzyść. Lewy sierpowy. Jehor już jest naprawdę bardzo zmęczony. Widać, jak opuszcza tą gardę. Te kilka ciosów, które notabene były naprawdę bardzo mocne, na pewno dały się we znaki. Ale czasu jest coraz mniej. No 50 niespełna już sekund. Czy uda się tutaj zakończyć walkę przed czasem? Będzie o to niezwykle ciężko. Próba takiego lewego cepa. Ale to chyba nawet za głowę, w okolicach tyłu głowy siadło. Ale Jehor zatańczył delikatnie na nogach i widzimy nawet już pierwszą krew. Próba low kicka. I te podbródkowe, i te sierpy, rozpuszcza pięści. Błażej kleszcz. Końcóweczka, panowie. Świetnie się ogląda tą trzecią rundę. Kto zaznaczy? Zaznacza Błażej. Odpowiada jeszcze Jehor takim króciutkim ciosem. No ta runda zdecydowanie jest dla Błażeja. Oleż kapitalnie teraz trafił. Idzie od razu Jehor po nogi, bo tutaj zaszumiało w głowie. I tu się już chyba nic nie wydarzy. Tak jest, ależ ta trzecia runda była fenomenalna. Mi podobała się cała walka. Naprawdę widać, że chłopaki zostawili serducho w klatce. I chwała im za to, bo właśnie na takie walki czekamy. I z niecierpliwością czekamy zaraz na werdykt, który nam konferencjer Tobiasz zaraz zapowie. To była pierwsza walka na YouTubie darmowym. Wykupujcie dostęp do systemu pay-per-view, bo zaraz przechodzimy na tą platformę. A więc zapraszamy do werdyktu. Zwycięzcą pierwszej walki Silesia MMA 25 wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów Błażej Kleszcz! Jesteśmy po pierwszym pojedynku. Błażej Kleszcz notuje zwycięstwo decyzją sędziowską. My dziękujemy tutaj widzom na Facebooku, na YouTubie. Kończymy darmową transmisję, przechodzimy do systemu pay-per-view. Wchodźcie na stronę silesianmma.ppv-stream.pl. Wykupujcie galę, bo dzisiaj grzmoty gwarantowane. Wykupujcie, oglądajcie i podziwiajcie. A więc, no to była pierwsza walka. Zostało jeszcze 10. Szanowni Państwo, nadszedł czas
na drugą walkę dzisiejszego wieczoru, której sponsorem jest grupa Wolf. I to jest swoją drogą też grupa, która ochrania nas dzisiaj przed wszystkim złem, wszelakim złem. Jest to jedna z lepszych grup ochroniarskich. Grupa Wolf jeszcze raz, a więc nadszedł czas na walkę drugą. A w drugiej walce w MMA Semi-Pro do kategorii wagowej 61 kg pojawią się reprezentujący Silesian Fight Gym w narożniku niebieskim przed państwem Aleksander Kocur. Posłuchaj synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. Pulaski, Milwaukee, dolar na farta, stare adidasy i kurtka wytarta. W portfelu magiczna zielona karta, bez języka naprawdę niewiele warta. Oto Ameryka, droga otwarta, gazeta w łapie, na pracę polowanie. Wynajęte tanie, byle jakie mieszkanie, kakrocie na ścianie, za nią Meksykanie. Głośne stękanie, noce nieprzespane, telefony do domu, godziny przegadane. Listy i zdjęcia, oczy zapłakane, trudne pytania, ciągle te same. Jak mi tu jest, wrócę czy zostanę? Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo w pamięci jest siła zaklęta. Więc pamiętaj, synu mój. Posłuchaj synu, tato ci opowie, jak na Jackowie stawiał pierwsze kroki. Belmont, Milwaukee, okolica znana, na stacji Shella płacił ściana ta. Każdego rana objawienia pora, Zbawiciela, kontraktora, wysoko na dachu, robota fatalna. U rodaka zwykle stawka minimalna, brutalna nauka. A jego przeciwnikiem będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Olympus Fight Club przed państwem Grzegorz Czajkowski. Hands up, beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Hands up, beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Dancing till we fly, dancing till we fly. Hands up, dancing till we fly, dancing till we fly. Hands up, dancing till we, dancing till we, dancing till we, dancing. Hands up, dancing, 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 dancing till we fly. Hands up high. Dancing till we fly. Beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Hands up, beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Dancing till we fly, dancing till we fly. Hands up, dancing till we fly, dancing till we fly. Hands up, dancing till we, dancing till we, dancing till we, dancing. Hands up, dancing, 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 dancing till we fly. W tej serii drugi pojedynek MMA Aleksander Kocur, Silesian Fight Gym, 19-latek kontra Grzegorz Czajkowski, 17-latek z Olympus Fight Club. Waga podobna, ale wzrost na korzyść Grzegorza. Tak jest i na pewno doświadczenie. Grzegorz już swoje walki w klatce Silesian MMA, jak i VIP stoczył dokładnie. Jest on na fali 2 zwycięstw z rzędu. I powiem tylko pokrótce, można się po nim naprawdę wszystkiego spodziewać, bo jest to zawodnik bardzo nieszablonowy. Natomiast Aleksander, nigdy nie widziałem jego wcześniej żadnej walki. To jest debiut, ale nie wiem czy debiut ogólnie
w prawdziwym życiu, czy po prostu w Silesian? W Silesian na pewno. Silesian na pewno, ale myślę, że chłopaki dadzą naprawdę bardzo dobry pojedynek. Tutaj widać już między nimi ogromny szacunek, pokazują sobie, żeby się przywitać. Krzysztof Michalski znowu sędzią tego pojedynku, a ja czekam na te high kicki, na te front kicki Grzegorza Czajkowskiego. Chłopaki na Będzie pewno... na to gotowy Aleksander? Zaraz się przekonamy, rozpoczynamy to starcie. Białe spodenki Grzesiu, Aleksander niebieskie. Króciutkie badanie. Jest dynamiczny Grzegorz Czajkowski, takie kiwki, zmyłki, jak zachowa się właśnie ciało jego rywala. Tak, bardzo dobrze zaczął straszyć swojego przeciwnika. Próba takiego high kicka, ale zblokował to Grzesiu. Ale to tutaj chwaliliśmy Idzie po Grzesia nogi. za high kicki, a pierwszego high kicka wyprowadził właśnie Aleksander. Tak jest. Oj, teraz trafił króciutkim prostym. I Jest kolejny. middle kick, jest middle kick, tak. To siada na korpus, to na pewno zaboli Grzegorza. Poluje, widzisz, poluje na te wysokie kopnięcia, czy to nawet teraz frontalne. Ale jest odpowiedź. Kolejny low kick. Bardzo dynamicznie kopie Grzegorz. I bardzo mocno, naprawdę, jak na wagę Kogucią. 61 kg, to ma on mocny cios. Kowadło w rękach i w nogach. O, I świetnie, kolejny, tak jest. aż wygięło tutaj nam Aleksandra. Ta lewa noga zaraz będzie niezwykle boleć Aleksandra. On będzie klinczował, to od razu widać i będzie zaraz klincz. On chce przenieść walkę do parteru, a to oznacza, że w stójce warunki dyktuje Grzegorz. Jest klincz. Tak, i bardzo ładnie teraz w ogóle Grzegorz presował głową. Wow. Idzie po nogi, ale z góry wyląduje Grzegorz Czajkowski. Świetna obrona i mamy powrót na nogi. No wydaje się silniejszy fizycznie, a tutaj mamy nieprzepisowe kopnięcie. Ale bardzo przypadkowe, także musimy wybaczyć. Tak, to oczywiście nie było intencjonalne. Jest 5 minut czasu na dojście do siebie, ale widać, że to chyba siadło. Tutaj próba wejścia w nogi, świetnie obrócił tutaj Grzegorz. I tu chyba kolano poszło centralnie. Dokładnie. No na pewno musiało to boleć, natomiast znając Grzesia prywatnie, wiem, że to jest bardzo mocny i charakterny bijok, więc 5 minut nie będzie odpoczywał. Tyle mu nie trzeba. Pewnie tak. Aleksander Kocur jak na debiut, to powiem Ci, że Mateusz bardzo fajnie się prezentuje. Nie ma takiej spiny, nie ma tego stresu widocznego. On jednak też próbuje dyktować te warunki w tym K1 nawet, bo mówię tu o tych kopnięciach, czy to wysokich, czy to właśnie frontalnych. Te middle kicki też tu występowały. Tak, zgadzam się z tobą. Chłopak przede wszystkim widać, że wszedł bez żadnych kompleksów do tej walki. No i naprawdę sobie świetnie radzi. A zauważ, że to była broń Grzegorza Czajkowskiego, więc chyba Aleksander wyciągnął wnioski z poprzednich pojedynków Grzesia. Akurat jeśli chodzi o przygotowania stricte pod danego przeciwnika, no to tak naprawdę Aleksander miał o wiele Tak, łatwiejsze zadanie, bo miał z czego robić czego sobie budować, research. z czego gotować, Tak jest. że tak powiem. I Grzesiu zaraz będzie gotowy, ale to na pewno boli. Nikomu nie życzymy takiego kopnięcia. Sam bym nie chciał tego przeżyć. Tu będzie ta powtórka chyba tego właśnie kopnięcia. Najpierw była takie scramble w parterze. Tak, dostał. Chyba centralnie nawet. Ale już wraca Grzegorz Czajkowski. Długo nie musieliśmy czekać. Druga walka. MMA kategoria kogucia. To jest oczywiście ostrzeżenie, nie będzie minus punktu. Będzie piąteczka i wracamy do tego pojedynku. Nie ma minus punktu, bo ten faul nie był intencjonalny. Ale z reguły sędziowie nie dają nawet za pierwszy. O, rozpuszcza pięści Grzegorz. I pięknie na początku Grzegorz zmylił swojego przeciwnika. Tutaj prawie. Ładne zbicie. Ależ Wow. tutaj próba takiego backfista, ależ wszystko to przeczytał Grzegorz Czajkowski. Próba klinczu, próba takiego zapaśniczego kotła. Kto wyjdzie? Ależ kolana. Ten backfist mógłby wejść. Znowu, ale chaotyczne strasznie są te backfisty. Tak, tylko że są wypuszczane bezpośrednio na prostej ręce. Jak zaprogramowany cały czas Aleksander Kocur idzie po te nogi, ale świetnie to czyta Grzegorz Czajkowski. Ale stójkowo naprawdę jestem również pod wrażeniem. Jest tak równo, bym powiedział, stójkowo. Ale w tym zwarciu to jednak warunki dyktuje reprezentant Olympus Dąbrowa Górnicza. No wizualnie wydaje się być Grzesiu silniejszy fizycznie. I teraz to właśnie doskonale widzimy. Próba dociskania rywala do siatki i to ląduje z góry, ale będzie się kręcił Aleksander Kocur. On nie będzie bierny, idzie tutaj po balachę, ale wyciągnął rękę w ostatniej chwili.
I końcóweczka, panowie, 20 sekund, niespełna już. Dobre, niskie kopnięcie. I kolejna próba obalenia. Czy to się uda? Udało Świetnie, się. ależ tutaj rzucił swoim rywalem, ale nie ma czasu Aleksander Kocur, żeby pracować, bo runda nam się zakończyła. Pierwsza runda naprawdę to było fenomenalne widowisko. Ja tu muszę pochwalić Olka, jak na debiut, to naprawdę świetnie się tutaj pokazał i taki bardzo trzeźwy umysł. Zgadzam się z tobą w 100%. I tak jak powiedziałem wcześniej, widać po nim, że on po prostu wszedł do tej klatki bez kompleksów. Tak, tutaj bardzo mocny mental, ale też widzimy, odczuwa trudy tego pojedynku, jest zmęczony, nic dziwnego. Tu powtórki, lewy sierpowy, ale tutaj się przywitał ze szczęką. O, Backfist, widzisz? Ten tak. backfist wszedł na prostej ręce, przez to Grzesiu go bardzo... Ale bardzo czytelne, Bardzo widział. to od razu było widać, że on to zrobi przed Dokładnie. akcją już. Ale ogólnie gratulacje i O, pochwała zobacz za jak próbę. tutaj próbował wyciąć tą rękę Aleksander Kocur. No w tym parterze on się będzie kręcić świetnie. Obalenie też było bardzo dobre w wykonaniu Olka. To nawet taki bardziej rzut, albo nawet haczenie. Więc na pewno odczuł to Grzegorz Czajkowski. Zaraz runda numer 2. Której drugiej walki. osobiście naprawdę już nie mogę się doczekać, bo walka jest bardzo fajna. No walka jest wyśmienita. Przypominamy, że panowie są bardzo tutaj młodzi, są prospekci śląskiej sceny MMA. I zaczynamy od niskiego kopnięcia. Oj, O, próba tutaj high kicka przestrzelona. I będzie szukał tych wymian zapaśniczych Aleksander Kocur. ale widzimy tutaj po raz kolejny, tak jak we wcześniejszej walce, Próba obrotówki, ale bardzo taka czytelna. zaczerwienienie na nodze Olka. Bo Grzegorz Czajkowski jest znany z tych kopnięć, te firmówki, te high kicki. I zauważ, ile takich przeruchów. To jest bardzo dobre. Próba high kicka. Wow! Niezbyt to była cena, w sensie middle kick siadł, ale ten high kick niekoniecznie. I zmienia te pozycje. O, znowu taka firmowa akcja, którą posyłał Marka Franka na deski Grzegorz Czajkowski. Ale zwróć uwagę na to, że tutaj szedł high kick za high kick. Tak, tak. Świetne ciosy proste. No przejmuje inicjatywę Grzegorz Czajkowski jak na razie w tej drugiej odsłonie. Ależ mocne te low kicki. Byleby się chłopak nie podpalił, bo może to się... Wow! Aj, ładnie, ładnie, ale to nie było chyba celne, ale to są celne bomby. Pięściami. Clinch. Cały czas próbuje obalić tutaj Aleksander Kocur. I to się może zaraz udać. Nie! Ale obalenie kontra. mamy w wykonaniu Grzegorza. Jest pozycja boczna od razu. Tylko ta siatka teraz będzie przeszkadzać. Aleksander Kocur powinien się odciągnąć, od niej odepnąć, że tak powiem. Czy Grzesiu wykluczył? Nie, nie wykluczył jeszcze Jeszcze ręki nie, Olka. no tutaj właśnie ta siatka przeszkadza w wykluczeniu. Ale zobacz, kręci się Aleksander Kocur. Będzie próbował różnych akcji, tutaj ręka znowu wyciągnięta. Lubi te balaszki Aleksander Kocur. Ewidentnie ten chłopak w ogóle lubi walkę w parterze. Ale stójkowo też się dobrze pokazał, tylko pewnie odczuwa już trudy tych low kicków. Próba lewego sierpowego, ale zszedł z pozycji Grzesiu. I ostatnie 50 sekund rundy numer 2. Oj, trafił teraz. W sumie obaj panowie trafili wycięcie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Chodzi mi tutaj o kopnięcia Grzegorza. A ścinają z nóg. Tak, tak. I będzie poprawiał, będzie ponawiał tą akcję Grzegorz Czajkowski. Już panowie bardzo zmęczeni, no ale co się dziwić, ten pojedynek jest toczony na mocnym tempie. Ale front kick teraz. Końcóweczka. Kto zaznaczy? Próbuje Grzesiu. Mam wrażenie, że Oleg już delikatnie oddycha tak zwanymi rękawami. Świetna akcja, ale bez gardy przyjmuje to uderzenie na razie Aleksander Kocur. I zaraz będzie, oj, ponowienie. Wow. Będzie szukał parteru, ale tu high kick na blok, ale to na pewno siadło mimo wszystko, że była garda. Koniec rundy drugiej. Naprawdę to jest mega dobry pojedynek. Coś, czego osobiście oczekiwałem po tych dwóch chłopakach. Rzuca kolejny bieg Grzegorz Czajkowski. On w tej rundzie był tą stroną dominującą, przeważającą. Chociaż trzeba przyznać, że Oleg Kocur również miał swoje bardzo dobre momenty. Aleksander Kocur świetnie się kręci, a tu będą właśnie powtórki.
Zobaczymy najlepsze akcje tej rundy. Te kolana. Ja bym chciał zobaczyć jeszcze raz te obalenie, czy wycięcie, ciężko aż mi to nazwać, w wykonaniu Olka. O, tutaj taka próba latającej obrotówki w stylu Mameda Halidowa, a tu będzie ta kontra świetna, rodem z judo. Ja wiem, że Grzegorz lubi kopać, ale tej obrotówki się nie spodziewałem. Z wyskoku, no to chyba się nikt nie spodziewał. I ta końcówka, proszę zobaczyć, jak Grzegorz Czajkowski tutaj wrzucił kolejny bieg i Aleksander Kocur miał problemy. Zaraz rozpoczynamy tutaj trzecią decydującą rundę. Więc już drugi raz podczas dzisiejszego wieczoru mamy tą trzecią odsłonę. Zobaczymy, czy chłopaki pójdą piecem. Na razie spokojnie, dużo takiego badania. Ja w ogóle mam wrażenie, że Grzesiu Czajkowski z rundy na rundę wygląda coraz lepiej pod względem kondycyjnym. Może tak być. Niektórzy zawodnicy właśnie lubią tą pracę na takim zmęczeniu. Próba takiego ciosu prostego w wykonaniu tutaj Aleksandra. Ale te ciosy straciły na dynamice niestety. Tak, no mamy już trzecią rundę, więc mają prawo chłopaki. Dobra akcja Grzegorza. I próba podbródkowego. Właśnie śmignął koło głowy jego rywala. I kolejny front kick, który na pewno zabrał dużo tlenu. Ale mało tych high kicków w kopie, Grzesiu. Wiesz co, spodziewałem się ich na pewno więcej. Ale tutaj przejdźmy do tego, co się dzieje obecnie. Ale takie skończenie high kickiem. Coś Byłoby pięknego. piękne, idzie po nogi Aleksander. I to teraz on wyląduje z góry. No. Czy on tutaj coś wyczaruje nam w tym parterze? Ma do tego jeszcze minutę 50. Ależ by odwrócił losy pojedynku. Są ciosy z góry. I rozpuszcza te pięści. Oddaje również Grzesiu z dołu. I rozkręca się na ten pojedynek w tej ostatniej decydującej rundzie. I przyjął już również Grzegorz tutaj kilka mocniejszych ciosów. Ale pytanie, czy będzie szukał Aleksander ciosów? Czy będzie szukał jednak jakiegoś poddania? Ale tutaj chyba uchwycił głowę Grzegorz Czajkowski. Czy to jest gilotyna? Nie, wyciągnął głowę. Ale tak przez chwilę faktycznie wyglądało. No, ciężko jest obejść te nogi Grzegorza. I ta siatka też przeszkadza. Grzegorz tutaj musi uważać. Oj, zostawił głowę. Piękne obalenie. Tak, świetnie wyciął. Tam zostawiona głowa, ale to jest pozycja boczna, więc raczej z tego poddania nie będzie. Chociaż kto wie? Nie, raczej nie. Nie, poddania Jest tam na pewno tutaj nie bardzo będzie. dużo miejsca. W zawodowym MMA bardzo rzadko zdarzają się gilotyny z pozycji bocznej. Tak, od razu to puścił Aleksander. Ale zwróć uwagę, jak Grzegorz bardzo inteligentnie wyszedł z tego duszenia. Tak jest, takim slamem wręcz rzucił swojego przeciwnika. No i tu końcóweczka, ostatnie 30 sekund. Znowu z góry jest Grzegorz Czajkowski, który próbuje wykluczyć rękę. Myśli, że będzie tutaj próbował takiego krucyfiksa? Myślę, że nie. Bardziej będzie chciał ubić swojego przeciwnika. I dotrwać do decyzji, ale nie dotrwa, bo rozpuszcza jeszcze pięści, klei się Aleksander. 10 sekund do końca tej walki. Tu się chyba już nic nie wydarzy. I czy Grzegorz Czajkowski idzie po zwycięstwo w tym pojedynku? Bomby jeszcze. Na sam koniec tego starcia, ależ to był pojedynek. Coś fenomenalnego. Grzesiu w ostatniej chwili podkręcił jeszcze tempo na pewno, żeby pokazać swoją przewagę w tej walce, ale panowie, możecie być z siebie dumni niezależnie od werdyktu. Grzegorz jest pewny, ręce w górze, że on wygrał to starcie. No zobaczymy, zaraz będą karty sędziowskie, karty punktowe i anonser nam tutaj Tobiasz przedstawi wynik. Wręcz reprezentant firmy Grupa Wolf, pan Marcin Michalik. Szanowni Państwo, zwycięzcą
tej jakże emocjonującej walki drugiej dzisiejszej gali jest jednogłośną decyzją sędziów Grzegorz Czajkowski! Sky, move close, don't be shy. Keep dancing till we fly. Hands up, beats high. Feel free, touch sky. Move close, don't be shy. Keep dancing till we fly. Dancing till we fly. Dancing till we fly. Hands up, dancing till we fly. Dancing till we fly. Hands up, dancing till we dancing till we dancing till we dancing. Hands up, dancing, 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 dancing till we fly. Hands up high. Tutaj nagroda została wręczona, a ja Ciebie serdecznie zaproszę na wywiad zaraz. Dancing till we fly. Najpierw foto. Grzegorz, Beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Hands up, beats high, feel free, touch sky, move close, don't be shy, keep dancing till we fly. Dancing till we fly. Grzegorz, pozwól, że jeszcze z Tobą na chwilę pogadam po tym, co tu się stało. Wielkie brawka dla Grzegorza Czajkowskiego. Jeśli można powiedzieć, że wstałeś jak z popiołów, to mało powiedziane. Moim zdaniem to, co się stało w pierwszej rundzie, no to było szokujące aż. Jak ty wstałeś i jak ty dałeś sobie radę. Jednogłośne zwycięstwo. Co możesz powiedzieć po tej walce? Powiem tak, walka, wiedzieliśmy, że będzie ciężka. Pierwsza runda się taka zapowiadała. Nie mówię, że cała taka nie była, po prostu ta pierwsza runda naprawdę postawiła potężne warunki do przejścia, ale powiem skromnie, że to zasługa całego mojego teamu, dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj przyjechali, którzy są ze mną blisko. Chcę podziękować mojemu sztabowi trenerskiemu oraz całej ekipie Olympus Fight Club Dąbrowa Górnicza. Dziękuję. Wielkie brawka jeszcze raz, jak najbardziej. No dobra, jeszcze tutaj kilka słów od jego przeciwnika. Super walka i chcę ją powtórzyć. Idziemy rewanż. I my takich rewanżów chcemy. To była druga walka dzisiejszej gali. To był prawdziwy okaz, jak wygląda prawdziwa walka sportowa i co oznacza sportsmanship. Szanowni Państwo, nadszedł czas na trzecią walkę, której sponsorem jest Ali Nurmagomedov Terapia Manualna, ale zanim jednak chcielibyśmy Państwu zaprezentować krótki materiał. Gala Silesian jak co roku zagości w Chorzowie. 3 zawodników Spartan Chorzów, 3 zwycięstwa. Nie może Was zabraknąć. Liczymy na Wasze liczne wsparcie. Zapraszamy 11 kwietnia. Au. A więc nadszedł czas na przygotowanie się i pokazanie w końcu pierwszego z tych zawodników w walce semi-pro do 63 kg. A w narożniku niebieskim reprezentujący
Róża Fight Club. Przed państwem Jan Przygoda! W Warszawie na Starym Mieście spotkałem ją w środku dnia. Nie było dane mi jeszcze widzieć tak pięknej jak ta. Był grudzień, była sobota, mój los jej losem się zbiegł, a na jej jaskrawych włosach mielił się tylko śnieg. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond, zabierz mnie proszę daleko stąd, zabierz mnie dziś na nieznany ląd. Najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond, najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond, zabierz mnie proszę daleko. A jego przeciwnikiem będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Spartan Chorzów. Przed państwem Aleks Jedynak! Jeśli wchodzę to wabank, jeśli wchodzę to na bank, co ze mną? To ludzie, których dobrze znam, nie podzielił nas ten hajs ani wpierdol. O nie, o nie. Jak chcesz mieszać między nami, no to krótko, ty. O nie, o nie. Próbowałeś nastawić, ale pudło. Kładź stówę mi na blat, jak wydawać cię mój rap, bracie Sony. Mimo, że to dobry hajs, jestem dużo więcej wart, także sorry. Sorry, Gregory. Nie zatrzymujemy się, lecimy z kolejnym pojedynkiem. Jan Przygoda, 16-latek z Róża Fight Gym kontra Aleks Jedynak ze Spartan Chorzów, 18 lat, waga taka sama. No wzrost można powiedzieć też. Zgadzam się z tobą. Janek na pewno skradł show wejściem do piosenką, którą wchodził do klatki. Disco Polo? Disco Polo, tak jest. A ja nie słucham trochę takiej muzyki, więc nie znam, ale zaraz rozpoczniemy to starcie. Jan Przygoda to jest medalista zawodów MMA Polska, a Aleks Jedynak również zaliczył udane starty na Alma i MMA Polska. I weźmy pod uwagę jeszcze fakt, że Aleks w tym momencie walczy przed swoją publicznością, Tak, co tak. daje na pewno bardzo ogromnego powera. Zresztą jak wychodził tutaj do klatki, można było usłyszeć jego, tak jak teraz, jego No właśnie, kibiców. to już słychać. Tutaj naprawdę będzie fenomenalna atmosfera na hali w Chorzowie. Najbardziej zapracowana dzisiaj osoba, Krzysztof Michalski we własnej osobie. Na razie 3 walki, 3 razy sędziuje. I sędziuje je bardzo dobrze. Dokładnie. I rozpoczynamy to starcie. Aleks Jedynak, białe spodenki. Jan Przygoda, niebieskie. Dużo przyruchów. No myślę, że ta walka nie potrwa pełnego dystansu. No zobaczymy. Już kilka razy typowaliśmy i się myliliśmy. Tak, ale to akurat czuję w swoich starych kościach, wiesz? Tak. No panowie są bardzo dynamiczni. I zaraz zobaczymy, czy któryś tutaj z panów urwie głowę, tak jak właśnie kibice się domagają. Próba high kicka w wykonaniu Jana. Tak, tutaj jak Janek zapoznawał się przed otwarciem gali z oktagonem,
I mamy próbę obrotówki, ale tylko dokończę. Oj, trafia tutaj Aleks Jedynak. Widziałem właśnie, że również ćwiczył tam z Emilem Różewskim właśnie high kicki, więc myślę, że to będzie jego game plan na walkę. Bardzo sporo dzisiaj tych high kicków, tych frontalnych kopnięć, również takich nawet na głowę. Ależ jest doping dla Aleksa. Proszę posłuchać. Oj, wywrócił się tutaj Aleks. I kolejny. Nie wykorzystał tego jego rywal. Natomiast Aleks teraz wykorzystał sytuację i poczęstował dwoma takimi sierpami. I rozpuszcza Janka. ręce. Nam tutaj reprezentant Chorzowa. Plecami do siatki Jan Przygoda. On będzie musiał tutaj orbitować nam po klatce. Schodzić z tej ciężkiej pozycji. Ale zauważ, Jan Przygoda... I kolejna, spójrz, tak. spójrz jakie nieszablonowe kopnięcia wykonuje Trochę Janek. z karate taka stujeczka, prawda? Nisko Dokładnie. opuszczone ręce, a tymczasem trafi Aleks Jedynak. I chyba odczuł te uderzenie właśnie Janek ze względu na to, że troszeczkę osłabł. Przynajmniej tak to było widać z naszej perspektywy. Idzie tutaj po nogi i kto wyląduje z góry, robi to Aleks Jedynak. Pozycja boczna. Tak, a Aleks dodatkowo bardzo spokojnie kontroluje nam tutaj pozycję. Jeszcze niespełna minuta zakończenia rundy pierwszej. Z góry jest Aleks Jedynak. I czy coś będzie tutaj czarował, czy może przejdzie do dosiadu, czy może uruchomi pięści, albo poszuka jakiegoś poddania. O, tutaj Oj, tu chyba będzie się kręcił do jakiejś takiej techniki kończącej. Ale dobrze też umiejętnie Jan Przygoda tutaj ścisnął swojego rywala i nie ma tej pracy, a gdy tej pracy nie ma, to sędzia może to podnieść. już co Janek na pewno wie, co robi, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspominaliśmy, jego trenerem jest Emil Różewski, który również jest trenerem kadry Polski w MMA. Ma on naprawdę bardzo duży warsztat i doświadczenie w prowadzeniu zawodników. To już Więc- końcóweczka, ostatnie 10 sekund. Aleks Jedynak znowu jest z góry i chyba tak się zakończy ta runda. Próba jeszcze tutaj kręci się, ale no nie ma czasu na to. Jan Przygoda. No jest bardzo chyba zmęczony ten Jan Przygoda. Chyba dobrze zauważyłeś, że tam korpus został naruszony. Ja tutaj bardziej widziałem nerwowość na jego twarzy, ale nerwowość w sensie zdenerwowanie, tylko nie wiem, czym to było spowodowane. Ale pierwsza runda bardzo wyrównana. Bardzo wyrównana, ale chyba jednak ta końcówka była mocno na korzyść Aleksa, który jest lokalnym bohaterem. Zobaczę powtórki. Była na korzyść przede wszystkim przez te obalenie. Tutaj trafił Jan Przygoda takim lewym sierpowym, próba nawet high kicka. Tu się wywrócił nam Aleks. I prawy taki prosty, siada. O, ta obrotówka była dobra. A tu będzie te wycięcie. Kibice pewnie zadowoleni, że Aleks Jedynak na razie, moim przynajmniej skromnym zdaniem, prowadzi ten pojedynek. Tak, no tutaj również się muszę, panie kolego, z tobą zgodzić. I zaraz, Jak mawia klasyk, nie chcę, ale muszę. no zobaczymy, czy tutaj będzie to skończenie, o którym wspominałeś. Rozpoczynamy kolejną rundę. Ładnie Są tutaj. przeruchy. Tak, Aleks ładnie straszy tymi kolankami. Oj, tutaj high kick prawie trafiony. I tu jest oczywiście też odwrotna pozycja Aleksa Jedynaka, który rozpuszcza pięści. Ale Ajajaj, gdyby ta obrotówka siadła. Bardzo ładnie doszła tutaj. Oj, tutaj Wow. niestety. To już się zdarzyło dzisiaj na gali. Nieprzepisowe kopnięcie. Ale to chyba siadło mocniej niż u Grzegorza Czajkowskiego. Zdecydowanie. Oczywiście to było nieintencjonalne. Natomiast szkoda tej sytuacji, bo tam bardzo mocny prawy sierp siadł w wykonaniu Aleksa na głowę, na szczękę Janka. Ale Janek też zakręcił taką obrotówką w stylu no, Mameda Halidowa na głowę. Tak, on ich bardzo dużo już dzisiaj wykonał. Tu będzie ta powtórka. A ja Oj, nie tak, ukrywam, że osobiście lubię oglądać taki styl walki. Tutaj przejechał chyba palcami po suspensorze. Ale już wracamy do tego pojedynku. Jan Przygoda to prawdziwy gladiator. On chce się bić. Charakter ze stali. Już o tym mówiłem, ale oczywiście zawodnicy mają 5 minut, żeby dojść do siebie.
a jeżeli by nie doszedł, to walka często kończy się albo no contest, albo dyskwalifikacją, zależy jakby to ocenił sędzia. Wracamy. Oj, to i frontalne kopnięcie na głowę i prawie siadło. O, i tutaj próba Brazyliany tak zwanej ze strony Janka. Ale rozkręca się nam ten pojedynek, tak, z każdej sekundy. Ale ma problem Jan Przygoda z tą odwrotną pozycją Aleksa Jedynaka. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, no ciężko jest mu dojść. Ciężko się bije z Mańkutami, chociaż teraz wrócił już do klasycznej, ale szachuje, proszę zobaczyć. Raz z klasycznej, raz z Mańkuta. O, ale to siadło! Zatańczył na nogach. Co tutaj się dzieje? Idzie po nogi, ale się wyratował! Tutaj naprawdę mógł być knockout wieczoru. Co? Jak to w ogóle przetrwał? Co tutaj nam się dzieje w tej klatce, drodzy Państwo? Wow. Niesamowite kopnięcie, ale polował na to Jan Przygoda cały czas, konsekwentnie. I spójrz jeszcze, jak Alex intuicyjnie poszedł po te nogi. Tak, to jest ten automat. Jednak to jest pewnie wyćwiczone miliony razy na sali treningowej. Ależ to byłby piękny knockout. Ale jest cały czas mocno naruszony Aleks Jedynak. Proszę zobaczyć, tu nie ma takiej aktywnej pracy i to wydaje się, że Jan Przygoda z dołu inkasuje więcej ciosów. Tak. Nie inkasuje, tylko zadaje. Wykluczone ręce. Tak, przepraszam, ja jestem dalej chyba pełen podziwu tego kopnięcia, wiesz? No tutaj trochę kibice, już nie ma takiego żwawego dopingu, tutaj chyba są sami zaskoczeni tym, co się działo i dzieje w drugiej rundzie. Tak, Janek próbował, aż w końcu naprawdę trafił. Ale twardą głowę ma na pewno Aleks Jedynak. To również się muszę z tobą zgodzić, bo nie jedna osoba by padła po prostu na matę i nawet nie miała ochoty wstać. No ale będzie miał Jan Przygoda takie fajne highlightsy w swoich kolejnych pojedynkach z tą obrotówką. Tymczasem minuta do końca rundy drugiej. Cały czas Aleks Jedynak jest z góry, ale tutaj będzie próbował jakieś kimurki chyba nawet Jan Przygoda. Nawet szuka głowy. Być może do gilotyny. Tak, albo czekaj, bo tutaj mam wrażenie, że on powoli się do trójkąta nogami Tak, zbiera. kręci się nam tutaj Jan Przygoda. Być może nawet do trójkąta. Wyczekuje moment. Albo nawet do balachy. Ale rozpuszcza teraz Aleks Jedynak pięści, on już chyba doszedł do siebie. No i teraz pytanie, jak punktować taką rundę, bo oczywiście był knockdown. Oj, tu koniec jednak tej rundy. Trochę ten zegar nas zmylił. Jak punktować taką rundę? Jan Przygoda prawie zakończył walkę przed czasem na swoją korzyść, ale potem poszło obalenie, w którym Aleks Jedynak był z góry. Wolę chyba to zostawić w rękach sędziów, ale runda fenomenalna. Szczególnie ta końcówka, ale chyba jednak bardziej liczony jest ten efektywny striking niż ta kontrola w parterze Aleksa Jedynaka. I zaraz będzie powtórka, i zaraz będzie ta obrotówka. Tak, mam nadzieję, że realizatorzy nam to pokażą Tu po na raz początku, kolejny. oj, tutaj, ale tu nie trafiona. Na początku trafił Aleks Jedynak, dobrą kombinacją, a tutaj kopnięcie nieprzepisowe. I zaraz będzie, nie, to jeszcze na korpus. I tu Piętą zahaczył szczękę i był tak naruszony Aleks Jedynak, że on to w ogóle przetrwał. Ale naprawdę tutaj bardzo dobre zachowanie ze strony Aleksa, że intuicyjnie wszedł po tym kopnięciu w nogi. Pięknie, idealnie wręcz punkt. Aż dziwne, że nie odcięło nam tutaj reprezentanta Spartan Chorzów, ale Jan Przygoda też się trochę podpalił, niepotrzebnie zbliżył się aż tak, nieprzygotowanie i obalił go jego rywal. Tylko wiesz, z drugiej strony nie wykorzystałbyś tego? Może bym wykorzystał. Znaczy jest chciałbym to. na pewno, ja nie jestem fighterem, ale wiadomo o co chodzi, wracamy. Będzie polował, ale teraz Aleks Jedynak takim okrężnym kopnięciem. Aleks powinien bardziej korzystać z tych kolan, mam na myśli. Oj, trafiony korpus chyba tutaj siedzi, tak jest. Zaraz tutaj Aleks Jedynak rzuci kolejny wbieg i będzie chciał kończyć walkę przed czasem. O, i próba wejścia po nogę. Jest taka posadzka, czy uda się obalić? Ale silny jest fizycznie, ale co z tego? Aleks Jedynak z góry. I ładne przejście tutaj do pozycji bocznej. To jest chyba nawet taka półgarda w tym momencie. Tak, masz rację. I teraz znowu kibice ożywieni, bo to zawodnik Chorzowa jest w pozycji dominującej. Tak, no trzeba przyznać, że naprawdę Aleks ma tutaj dość spory doping swoich kibiców.
No ale tutaj naprawdę dzieje się dużo. Czy będzie próbował coś tutaj zdziałać z tych pleców Jan Przygoda? No kto wie. On się czuł na pewno komfortowo w tej stójce, tak? Ta obrotówka pięknie, piętą zahaczyła głowę jego rywala. No kopnięcia w jego wykonaniu były naprawdę bardzo dobre. Natomiast Alex, wracając jeszcze do tematu stójki, bardzo fajnie pracował tymi kolanami. Widać było, że Janek nie do końca czuje się w tym komfortowo. I na razie chyba zapowiada nam się trzecia walka i trzecia decyzja. No chociaż jeszcze minuta 20. To jest oczywiście ogromna ilość czasu, którą można spożytkować na wiele rzeczy. Oj, dosiad. To jest dosiad. Za plecami jest teraz. I kłopoty tutaj. Będzie wpinał. Aleksa Jedynaka. Ale może teraz spadnie, bo ta grawitacja będzie działać na korzyść Aleksa. Już spadł. Zaraz może być rozciągnięty reprezentant Spartan Chorzów. I to są fatalne I informacje. duszenie za Oj. pleców. Rear naked choke, ale to nie siedzi na razie jeszcze mocno pod brodą. Ależ by tutaj Jan Przygoda naprawdę sprawił dużą tutaj niespodziankę w tej trzeciej rundzie, jeżeli udałoby się jeszcze podać płaszczyźnie jego rywala. No ma jeszcze 40 sekund. To jest naprawdę bardzo dużo czasu. Ale jest plastyczny Aleks Jedynak. Ciężko naprawdę go będzie teraz wykończyć. 30 sekund. No, Są ciosy. I tutaj będzie chyba próba nawet duszenia trójkątne rękoma. Dosiad. 20 sekund. Alex jest naprawdę... Wykręci się, ależ tutaj fenomenalny sweep. Ta walka to jest jeden wielki roller coaster. Banger, tu się tyle dzieje. I jeszcze rozpuści ręce Aleks Jedynak. Zaznaczy na ostatnią końcówkę tej trzeciej rundy. Co tutaj się dzieje? Koniec tego pojedynku. Wow. Ciekawy jestem tego werdyktu. Ta walka była niezwykle równa. No i niestety, albo stety, znowu Pomyliłeś nie się. trafiłem. Słaby z ciebie ekspert, nie no, śmieje się, ale to był naprawdę fenomenalny pojedynek. Po prostu te pojedynki, te starcia, te walki w MMA na galach Silesian MMA zawsze są wyśmienite. Zobaczmy powtórki. No tutaj już od pierwszej walki naprawdę można było wywnioskować, że zapowiada nam się fenomenalne widowisko. Tu przeniósł walkę do parteru, ale tutaj mamy właśnie zmianę sytuacji, kiedy to Jan Przygoda był za plecami i ten świetny sweep. I jeszcze na sam koniec podniósł pozycję Aleks Jedynak, żeby poczęstować kilkoma motkami. To co, powoli przechodzimy do werdyktu. Konferencjera Tobiasza. A więc zapraszam do werdyktu. Szanowni Państwo, przez jednogłośną decyzję sędziów walki trzeciej Silesia MMA 25 zwycięża Aleks Jedynak! Jeśli wchodzę to wabank, jeśli wchodzę to na bank są ze mną. Ludzie, których dobrze znam, nie podzielił nas ten hajs ani wpierdol. O nie, jak chcesz mieszać między nami, no to krótko ty. O nie, próbowałeś nastawić, ale pudło. Kładź stówę mi na blat, jak wydawać cio mój rap, bracie Sony. Mimo, że to dobry hajs, jestem dużo więcej wart, także sorry. Nie chcę spoglądać za kratce, spokojnie sobie spać do późnej pory.
Gramy bracie tu wabank, wygraj wszystko albo strać, tylko pomyśl. Rap szczery z boiska na penthouse 2-4 rozkminka jest tęga. Jak nie było widać cię, gdy się staczałem, popatrzysz gdzie teraz to sięga. Mam dach nad głową, a pod nogami kłody, ciągła walka ze sobą. Nie wychodzę z formy, liczysz brat na pomoc. Możesz dzwonić do mnie, dałem dach nad głową, jak koleżka był bezdomny. No co jest grane? Jeśli wchodzę to wabank, jeśli wchodzę to na bank są ze mną. Ludzie, których dobrze znam, nie podzielił nas ten hajs ani w pierdol. Szanowni Państwo, nieczęsto widzę takie sytuacje, więc wyjdziemy na chwilę poza skrypt. Panie operatorze, tutaj widać ewidentnie trybunę Aleksa. Poproszę, wielkie brawa, pokaż ich! Oczywiście jak najbardziej wielkie brawka. Ta walka już za nami, a przed nami kolejna. A sponsorem tej walki jest firma MG Customs, kosmetyka samochodowa. Walka odbędzie się w semi-pro, kategoria wagowa 65 kg. A więc przywitajmy w narożniku niebieskim reprezentujący Olympus Dąbrowa Górnicza przed państwem Adrian Kucypera. Ships on vigor of the waves of skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder pound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. To pluck the strings of destiny. Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and A więc jego przeciwnikiem będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Spartan Chorzów Adrian Prokrazja. Temperatura jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej udach. Powiedz, czemu znowu tonę w jej perfumach. Oj, 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 oj. Ze mną tańczy, jakby się zatrzymał czas. Ze mną tańczy i to... Kolejna walka w MMA. Adrian Kucypera wraca do klatki z Olympus Dąbrowa Górnicza. 27-latek zmierzy się z Adrianem Prokazją, 18-letnim. Spartan Chorzów, Olympus Dąbrowa Górnicza. Waga podobna i duża przewaga wzrostu na korzyść Adriana. Tak, tutaj ta przewaga wzrostu na korzyść Adriana Prokazji może być naprawdę jego wielkim atutem.
Jak słyszymy, Adrian dochodzi teraz do piosenki Temperatura z Kolima, ale największa temperatura to za chwilę będzie w klatce. I przypomnijmy, Adrian Kucypera wskakuje na zastępstwo za Michała Gasa, twojego kolegę z maty. Może powiedz, co tu się wydarzyło najpierw z Michałem. Już co, Michał ma problem z plecami, z tego co mi wiadome. Oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i przede wszystkim do klatki. Adrian Prokazja jest mistrzem polskim ADCC, więc parterowo będzie przygotowany fenomenalnie. A Adrian Kucypera wraca po zwycięstwie na VIP 14, tylko to była walka w boksie, a dzisiaj mamy MMA. Tak, i trzeba zwrócić uwagę, że jeden jak i drugi z chłopaków mieli też przyjemność walczyć na Silesian MMA 23 w Chorzowie. Tak, rozpoczynamy to starcie, ależ przewaga warunków fizycznych jest ogromna praktycznie. Adrian Kucypera niebieskie spodenki, Adrian Prokazja nie białe. Swoje walki w Chorzowie na Silesian 23. Oj, tutaj chyba się pośliznął, czy to jednak było po ciosie? Nie, poślizgnął się. Adrian Kucypera przegrał z Dominikiem Sitko, natomiast Adrian Prokazja wygrał z Oliwierem. Pojedynek Adrianów, który Adrian okaże się tym lepszym. Ależ ma warunki fizyczne Prokazja. Wyśmienite. Ale Adrian Prokazja tutaj zachowuje bardzo, ale to bardzo naprawdę duży spokój. Ma straszny problem Adrian Kucypera przełamać ten dystans, te długie ręce, te długie kończyny i cały czas na wsteku. W tej wadze każdy przeciwnik Adriana Prokazji będzie miał z nim problem. To jest oczywiście kategoria piórkowa. Próbuje ciosów na korpus Adrian Kucypera. Oj, trafia teraz Prokazja i otwierają się nam panowie na taką wymianę w półdystansie. I tutaj... No proszę, jeżeli Adrian Kucypera myśli, że ustrzeli high kickiem tak wysokiego rywala, to ja życzę powodzenia. Słuchaj, w tym sporcie wszystko jest możliwe. Ale zauważ, jaka jest bariera tutaj warunków i kończyn. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Adrian Kucypera będzie tu... O, próba high kicka. Będzie tutaj wyglądał tlenowo na Na tle sposób swojego rywala, bo miał krótki okres przygotowania. Dokładnie. To znaczy, wbrew pozorom, Adrian Kucypera jest cały czas w gazie. On, no tak, on się był w lutym. Tak, 21 bodajże lutego. No 2 miesiące temu, krócej nawet. Półtorej miesiąca temu. Ależ takie frontalne kopnięcie Adriana Prokazji i rozpuszcza pięści jego rywal. Ale zauważ, mistrz polski ADCC, a na razie toczy pojedynek w stójce. Oj, tutaj rozpuścił prawą rękę jego przeciwnik. Ale a propos toczenia walki w stójce, z tego co pamiętam... Ale wycięcie. Bardzo mocne kopnięcie. Z tego co pamiętam, swoją wcześniejszą walkę w Chorzowie również prowadził właśnie w ten sposób. Ale ma ogromny problem właśnie, proszę zobaczyć, nie czuje dystansu Adrian Kucypera. To jest drugi reprezentant Chorzowa, na razie 1-0 Chorzów, reszta świata. I tutaj też słyszymy bardzo głośny doping dla Adriana Prokazji. I końcóweczka, panowie, tej rundy numer 1. Czy tutaj coś się jeszcze wydarzy? Próbuje prawym overhandem Adrian Kucypera. Przestrzelony, odpowiada low kickiem jego rywal. Oj, zakręcił. Chyba tu oglądał poprzedni pojedynek. Ale trzeba przyznać, że Adrian Kucypera mimo późnego skoku do pojedynku, tak, bardzo dobrze wygląda tlenowo. Przynajmniej w tej pierwszej rundzie i ogólnie bardzo dobrze sobie radzi. No tak, ale też ma problemy z wyczuciem dystansu. Wspominałem o tym już kilka razy. No ciekawe. Czy coś tutaj się zmieni w gameplanie obu panów? Ja dalej czekam, jak Adrian Prokazja zanurkuje po nogi, bo to jednak jest mistrz polski ADCC. Ja bym tutaj na jego miejscu próbował troszeczkę bardziej chyba wysokich kopnięć, bo ma do tego warunki. Ogólnie kopnięć, czy to frontalnych, czy to wysokich. Ale korzystał z tych warunków w pierwszej rundzie. Ciekawi mnie tylko, skąd pomysł na piosenkę na wejście u Adriana Prokazji, więc Adrian, jeśli będziesz to oglądał, to napisz do mnie proszę i wytłumacz, bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Może jest fanem disco polo po prostu. Basic rzecz. Bardzo możliwe. Zaraz rozpoczniemy tą drugą odsłonę. I czy Adrian Kucypera pokaże nam coś tutaj efektownego?
czy odmieni losy tego pojedynku. Jak widzieliśmy na razie w każdej z poprzednich walk, były one naprawdę bardzo przewrotne, więc wszystko możliwe, że tutaj również tak będzie. Na razie same decyzje, my czekamy na jakieś pierwsze skończenie, a tu już runda druga. Adrian Prokazja, białe spodenki, Adrian Kucypera niebieskie. I znowu panowie zaczynają bardzo spokojnie. Na razie dużo badania, I mamy próbę miesza pozycjami. Tak jest, i mieliśmy też próbę wysokiego kopnięcia ze strony Adriana Prokazji. Dobra kombinacja ciosów prostych. Jest znowu ogromny doping dla reprezentanta Spartan Chorzów. I tutaj próba takiego backfistu ze strony Adriana Kucypery. I ładny front kick. Ten front kick siadł i ten low kick również. Czyżby Adrian Kucypera zaczął nam się tutaj rozkręcać? Na pewno wszedł pewniej w tą drugą rundę niż w pierwszą. No wyczuł swojego rywala po prostu, ale cały czas Adrian Prokazja nie pokazuje tego parteru, a jednak ja bym chciał go zobaczyć. W pierwszej jego walce było dokładnie to samo. Być może to jest taka zmyłka dla przeciwników, żeby szlifować ten parter, a potem Adrian wychodzi i w stójce robi robotę. No przestrzelone te sierpowe Adriana Kucypery. Coraz więcej Adrian Kucypera próbuje wyprowadzać tych niskich kopnięć. Oj, próba takiego... No wydawało się, że to jest high kick, ale to był chyba jednak bardziej middle. Nie, to był high kick, tylko że bardzo... Oj, trafił tutaj, odskoczyła głowa Kucypery. Ale te pierwsze dwa high kicki bardzo ładnie zbił Adrian Kucypera. Jest bardzo precyzyjny i celny w tym, co robi Adrian Prokazja. On na pewno wie, co robi i to jest jego największy atut. Ale jest bardzo spokojny, w ogóle się nie podpala. Chyba wyciągnął wnioski z poprzedniego pojedynku, gdzie właśnie Jan Przygoda trafił i dał się obalić. No Adrian Kucypera na chwilę obecną nie może mieć do siebie żadnych zarzutów. Biorąc tą walkę i zgadzając się na nią dosłownie tydzień przed galą, naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tak jest, daje też show, pokazuje charakter. Cały czas teraz na presji. Teraz to Adrian Prokazja to jest tą stroną orbitującą. No i 35 sekund do zakończenia rundy numer 2, próba backfista. Bardzo dużo dzisiaj tych backfistów. Tak, tak. Ich prób. Oj, tutaj nóżka już boli, ta lewa noga szczególnie Adriana Kucypery. I widzi to Adrian Prokazja. Będzie ponawiał zaraz low kickiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jednak nie. Będzie wymieniać czysto pięściarsko tutaj. Ale troszeczkę, że tak powiem, parteru bym chętnie zobaczył z jednej, jak i z drugiej tu się strony. już nic nie wydarzy. Jeszcze, o proszę, high kick na blok. I zaraz, koniec drugiej rundy. Trzecia runda. No na razie dużo tych decyzji. Ciekawe, czy w tej trzeciej rundzie się coś zmieni, czy będzie kolejna. Ja już w każdym bądź razie nic nie przewiduję, bo jak widać nie wychodzi mi to. Ale też trzeba pochwalić matchmakera, który przygotował po prostu tą kartę walk, bo te pojedynki, te starcia, te walki są niezwykle równe. Tak, a wiesz, kto przygotowywał kartę walk? Zdradź nam tutaj. Kolejny Adrian. Taka oto mała ciekawostka, tu mamy powtórki z tej rundy. No właśnie, to jest to, że nie czuje za bardzo dystansu Adrian Kucypera, czy to lewą, czy to prawą ręką, ale ten front kick jeden siadł na splot, mam wrażenie. Tak. Czwarta walka MMA, kategoria kogucia. Adrian Kucypera z Olympus Dąbrowa Górnicza, Adrian Prokazja, zawodnik Spartan Chorzów, lokalny tutaj bohater. I czekamy na kolejną rundę. Runda numer 3. Już po raz czwarty dzisiaj. I decydująca. Tak, tak. Teraz trafi w końcu akcją 1-2 Adrian Kucypera. Ale widzę, że tutaj bardzo skuteczne są te podwójne, takie proste ze strony Adriana Kucypery.
No teraz zdecydowanie lepiej czuje ten dystans niż to wyglądało w poprzednich odsłonach. No, chce wejść w wymianę w półdystans. Adrian Kucypera idzie po nogi i jak Dziecinnie łatwo tutaj obalił swojego rywala. Tak, no myślę, że Adrian Kucypera chyba w tym momencie się po prostu tego nie spodziewał. Ale leciutko było to sygnalizowane. Ale jedno trzeba powiedzieć, na pewno pan z dołu, czyli Adrian Kucypera, Jest pozycja boczna. jest w wielkich opałach. Tak, przypominamy, Adrian Prokazja, mistrz Polski ADCC. Czy on nam wyczaruje zaraz tutaj jakieś poddanie? Na razie jest takie dociskanie rywala. I tutaj widzimy próbę chyba. O, już odzyskał półgardę. Adrian Kucypera, to jest oczywiście też wykonana praca z jego strony. Ależ tu jest doping, ale zaraz będzie mógł przechodzić do dosiadu, wydaje mi się, Adrian Prokazja. Tak, no próbuje tego. Musi wyciągnąć tą lewą nogę. Minuta 30 do końca. Adrian Kucypera musi troszeczkę odważniej i pewniej i szybciej przede wszystkim pracować w tym parterze, żeby się z tej pozycji wydostać. Ale mam wrażenie, że jest zbetonowany mocno Adrian Kucypera i ciężko to będzie zrobić. No Adrian Prokazja, podnosi pozycję, ale chciałem powiedzieć, chociaż czy będzie szukał tutaj nogi? Jednak nie. Chciałem powiedzieć, że chyba chce spokojnie dotrwać do końca tego pojedynku, do werdyktu, ale zaraz będzie mógł wchodzić za plecy. Piękne kolano. Ale te kolano było chyba przyjęte pierwsze na rękę. Ale to Kucypery. na pewno zabolało. To taka ciężka sytuacja w tym momencie, bo ta siatka przeszkadza, ale uwaga, tutaj ręka będzie szła do rear naked choke. I kolejne kolano w wykonaniu Prokazji. Końcóweczka, 30 sekund, Ale patrz, jest ta za ręka już jest plecami spięta. i to może być zaraz koniec. Czy przetrwa to Adrian Kucypera? No, będzie Jesteśmy blisko poddania, kończy się powoli tlen Adrianowi. Czy to przetrwa? Nie widzimy tutaj, ale czy ta ręka jest rozciągnięty? 15. Będą ciosy. Teraz już 10 sekund do końca rundy. I czy sędzia to przetrwa? Przerwie. Walczy o życie Adrian Kucypera. Przetrwa to. Końcówka, ależ dominacja Adriana Prokazji, ale przetrwał to jego rywal. Ale trzeba tutaj również pochwalić Adriana Kucyperę, bo jeszcze raz powtórzę, wziął tą walkę tydzień przed galą, wszedł w zastępstwo, przewalczył ją na pełnym dystansie i pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. I czemu Adrian Prokazja od razu nie szedłeś ten parter? Mam wrażenie, że tam byś pokazał naprawdę bardzo dużo. Tak, no pod koniec pokazał nam, że czuje się w tym parterze jak ryba w wodzie. Ciekawe, jak tam było blisko skończenia przez poddanie. Myślisz, że na charakterze to przetrwał? Zdecydowanie. Tu właśnie te kolano w stylu Mateusza Gamrota trochę, który się zresztą dzisiaj bije na UFC. Słyszymy, Mati, powodzenia, tu próba wpięcia. Rozciągnięty został Adrian Kucypera i te młotki spadające na głowę. Tak jest, a już za chwilę jedna z ciekawszych walk na tej gali, czyli Dimitro Makarow versus Michał Musiał. Prawdziwy bęgerek. Przechodzimy do werdyktu. A zwycięzcą walki czwartej 25. gali Silesian MMA przez jednogłośną decyzję sędziów wygrywa Adrian Prokazja! Temperatura jest pijana, no i buja się po klubach. Gdy z nią tańczę, ręce schodzą na jej udach. Powiedz, czemu znowu tonę w jej perfumach. Oj, 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 oj. Ze mną tańczy, jakby się zatrzymał czas. Ze mną tańczy i to jest ostatni raz. Uzależniasz mnie jak toksyna, ciągle dolewam ci wina.
się w klatce. Nie mogła być z tobą, myślałeś, że ją zamkniesz i skończyła z tobą. Nie słuchaj tłumaczeń, frunie nad podłogą i przy mnie z diabłem. Jesteś taka hot, myszko. A więc wszyscy chcą. Jesteś już nadszedł moment na 5. walkę, która będzie ostatnią walką pierwszej połowy. Chciałbym zadać pytanie, jak do teraz się czujecie, Chorzów? Słyszałem takie mieszane uczucia, ale uważam, że na pewno będą teraz bardzo pozytywne. Słuchajcie, 5. walka, zapraszam was serdecznie do niej. A sponsorem walki 5. dzisiejszego wydarzenia jest firma Fluffy Cans. Walka odbędzie się w formule MMA 61 kg. Przywitajmy pierwszego z jego uczestników. W narożniku niebieskim, reprezentujący Czerwony Smok Poznań, przed państwem Dmitro Makarow. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чуло, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А я протягну знов до неба руки і попрошу. Небо, веди мене до мрій напролом, і спиняйте ми далі йдемо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, куди би ноги не замело, ми тримаємося, ми стоїмо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, ой, 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 небо. Я тут один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я 100 стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну. Бігти від кожного шороху, добрих сумних або злих очей, пірнати у морі від опіків, сміятись від того, що в серці пече. Слабкість мою на щоках змиє дощ, я тобі один на один кричу. Ти кращий за всіх, єдиний мій друг, ти моє небо, веди мене до мрій напролом, і спиняйте ми далі йдемо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, куди би ноги не замело, ми тримаємося, ми стоїмо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, 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 ой, 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 небо, небо, небо. Знаю, як далі. A jego przeciwnikiem w 5. walce będzie w narożniku czerwonym reprezentujący Tornado Team Świętochłowice. Przed wami Michał Musiał! I'm steady trying to find the motive. Why do what I do? The freedom ain't getting no closer. No matter how far I go, my car is stolen. No registration. Cops patrolling. And now they done stop me and I get locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. They won't let me out. I'm locked up. They won't let me out. No. They won't let me out. Heading uptown to Rio. Back with a couple people.
so much money. Products moving fast. Put away the stash. And as I sold the last bag, the round and got locked up. They won't let me out. They won't let me out. Locked up. They won't let me. I przechodzimy do piątej walki dzisiejszego wieczoru. W narożniku niebieskim Dymitro Makarow, Czerwony Smok Poznań. W narożniku czerwonym Michał Musiał, Tornado Team Świętochłowice. Michał Musiał wraca po krótkiej, ale jednak emeryturze. Zobaczymy, czy nie wyszedł z obiegu. Natomiast Dymitro Makarow wchodzi do klatki po ostatniej wygranej, wygranej walce, którą stoczył na gali Shock Fighting Championship w Rzymie. Tak jest. Moim zdaniem to jest prawdziwy bęgerek. To może być najlepsza walka tego wieczoru, jeżeli chodzi o formułę MMA. Dmytro Makarow, Czerwony Smok Poznań, mistrz Europy IMAF, a Michał Musiał pojedynkował się z wielkim Marcelo Morellim. Rozpoczynamy. Tak, walczył Michał Musiał z Marcello Morellim na gali Unique Fight Night w Warszawie. Tak, przegrał to starcie. Michał Musiał białe spodenki, Dmytro niebieskie. Reprezentant Ukrainy właśnie wychodził z taką flagą do klatki. Jeden i drugi z panów bardzo spokojnie wchodzą w ten pojedynek. Nie nakręcają się nam tutaj. I to będzie na razie ostatnia walka w MMA, a potem jest K1, czyli licytacja i potem K1. Tak jest. Trzeba też nadmienić, że walka odbywa się na zasadach MMA Pro 61 kg, dlatego tutaj każda z rund będzie 5-minutowa, a nie 3-minutowa. I bardzo mocne kopnięcie w wykonaniu Dymitro. Na razie dużo badania, takiego spokoju z jednej i z drugiej strony. Nikt nie chce zaryzykować. Nikt nie chce popełnić błędu. Idzie ponownie Ale Dmytro. tam weszło chyba kolano, Kuba. Przypadkowe, ale kolano weszło. Ależ idzie po te nogi w stylu Kamzata Chimaewa, Dmytro Makarow. To jest ciągła presja właśnie tych zawodników grapplingowych. I już powrócił nam na nogi Michał Musiał. No tutaj w tej pozycji Michał Musiał może mieć duży problem ze względu na to, że Dymitro jest naprawdę silny fizycznie. Obaj panowie są silni fizycznie. Na razie bardzo skrupulatnie i dobrze broni się reprezentant Polski. I tutaj taka próba chyba uderzenia barkiem ze strony Dymitro. W stylu Conora McGregora. Dokładnie tak. Aż by się chciało zobaczyć powrót Conora. Podobno jest planowany. Tylko nie wiem, czy to był fake, czy... Świetny łokieć na rozerwanie. Zobaczysz, że tej walki nie będzie, ale już wracamy do pojedynku, bo to jest istotne. Dmytro Makarow dociska rywala do klatki, do siatki. Na razie mocno broni się Michał. W tej walce decydować będą takie małe niuanse. No to jest naprawdę... Oj, obalił Dmytro. Ale tutaj poluje na głowę. I Michał Musiał ma teraz leciutkie kłopoty. Jakby wyciągnął z tego gilotynę. No ciężka sytuacja. Co tutaj właśnie wyczaruje nam Michał Musiał? A w zasadzie to jego rywal, już odpuszczona ta ręka. Myślę, że przy rwaniu tego... Kolano, oj. Tutaj nie siadł na szczęście na głowę i próba takich, zobacz, króciutkie łokcie, tajskie łokcie Dmytro Makarowa. Tak, tylko że te łokcie naprawdę mogą być śmiercionośne. No panowie już teraz leciutko spompowani, leciutko właśnie w tym parterze. Stracili tą siłę, tą energię. I kolejne kopnięcie. Bardzo mocne. A wcześniej chciałem jeszcze powiedzieć, że ta walka śmiało mogła być na jakimś main cardzie Fenu czy Babilonu. Tu jest poziom sportowy bardzo wysoki. No, Michał Musiał jest obyty już z tymi federacjami. Tak jest. Były zawodnik Fen. Ale Dmytro Makarow, jemu też przepowiadam dużą karierę. Byle kto nie zostaje mistrzem IMAF. Teraz spokojniejszy fragment tego pojedynku, bo panowie w tym parterze stracili dużo sił. I niskie kopnięcie Dmytro. No, Dymitro zaczyna powoli demolować nogę Michała tymi low kickami. Ale zauważ, że te ciosy są chyba tylko po to, żeby zaraz skrócić dystans i pokusić się o jakieś sprowadzenie. Minuta 10 do zakończenia rundy pierwszej. I kolejny wewnętrzny low kick. Ale sygnalizuje, że chyba to było nieprzepisowe. Michał Musiał. Z naszej perspektywy ciężko było
zauważyć, czy to było przepisowe, czy nieprzepisowe, ale Trafił dwukrotnie Dmytro. ale jedno jest pewne, Dimitro naprawdę fenomenalnie wykorzystuje te wewnętrzne kopnięcia Tak, na nogę panowie. wykroczną Michała. Panowie odczuwają już trudy tego pojedynku. Próba takiego prawego overhanda Michała Musiała. Ło, Ależ wycięcie. świetne kopnięcie na łydkę. Próbuje odpowiedzieć tym samym Dmytro, taki calf kick. I kolejny raz udaje się to Michałowi. Oj, teraz rozpuścił ręce, najpierw prosty, potem sierp. Bardzo wyrównane starcie, bardzo w ogóle wyrównane te pojedynki podczas dzisiejszej gali w Chorzowie. I żaden na chwilę obecną nie skończył się przed czasem. Chociaż było kilka momentów. Ja cały czas mam w głowie tą obrotówkę. Tak, no myślę, że ta obrotówka naprawdę wszystkim kibicom tutaj zapadnie w pamięci. I koniec pierwszej odsłony, bardzo wyrównane starcie. Były kopnięcia, były ciosy proste, były sierpy. Narożniki już wchodzą wspomóc swoich zawodników. Tak, przypominamy, w narożniku Michała Musiała jest Adam Bryż, zawodnik KSW. I Cyprian Wieczorek, który również w KSW się bił. Tak, chyba jedną walkę stoczył z Patrykiem Likusem, jak dobrze pamiętam. Zgadza. Również swoim kolegą z maty, Tak jest. a konkretnie twoim trenerem. Trenerem, tak. No Dmytro Makarow jest takim istym grapplerem, istym zapaśnikiem. On szuka tych wymian, on szuka tych głów, żeby jakieś poddanie naprawdę wyczarować. Ale w stójce również bardzo dobrze się czuje i bardzo fajnie się go ogląda. Tak, te niskie kopnięcia robiły robotę, ale one były i z jednej, i z drugiej strony. I zaraz runda numer 2. Jest naładowany i gotowy Dmytro. Dmytro, niebieskie spodenki, Michał, białe, przypominamy. Oczywiście tu jest trochę też inna taktyka, bo to, co wspominał Mateusz, te rundy są dłuższe. Tak, no trzeba na pewno troszeczkę mądrzej rozłożyć swoje siły. I to panowie jak na razie robią. Bardzo inteligentnie. Próba bekwista, nietrafiona. Ale w kolano weszło. I nie tylko kolano, bo chyba też ta lewa ręka uruchomiona. Lewą rękę przeoczyłem, ale kolano widziałem bardzo, bardzo ładnie wyprowadzone. No i czy Michał Musiał przejmuje inicjatywę w tej drugiej rundzie? Tak przynajmniej się wydaje na tym początku. I tutaj lewa ręka weszła na głowę Dimitro. A Dimitro tutaj cały czas skutecznie próbuje okopywać tą nogę Michała, która jest coraz to bardziej naruszona, szczególnie od tej wewnętrznej strony. Mówię tutaj o nodze wykrocznej. Tak jest. O, i piękna seria. U obu panów przypominamy też pozycja klasyczna z lewą nogą z przodu. Teraz orbituje nam tutaj po oktagonie Dmytro Makarow. Wydaje się, że Michał Musiał będzie zaraz trafiał. Będzie kolano i ten lewy sierp. Ale znowu walka przeszła nam na środek oktagonu. Kto będzie tutaj wywierał presję? Zaraz się przekonamy. No panowie bardzo tutaj inteligentnie walczą, oszczędzają siły. Być może, żeby w trzeciej rundzie albo pod koniec tej drugiej uruchomić wszystko, co mają. Michał kolejny raz bardzo ładnie wcześniej markuje te frontalne kopnięcie. I rozpuszcza pięści Michał Musiał. On wydaje się, że już rozczytał tutaj stójkowo swojego oponenta. On zaraz będzie trafiał low kickiem. On zaraz uruchomi pięści. Ale uruchamia pięści Dmytro. Kto wytnie? Kto wytnie? Tutaj walka w tym parterze tylko na moment. Ale mam wrażenie, że Dimitro delikatnie zwolnił w tej rundzie. No odczuwa trudy tego pojedynku, ale nic dziwnego, chociaż teraz trafił dwa razy, jeszcze trzecia. Trzecia tutaj niespodzianka lewą ręką. No ta lewa ręka na pewno ją odczuł Michał. Bardzo równy pojedynek, cios za cios. Wymiana za wymiana, poślizgnął się Dmytro. Kopnięcie za kopnięcie. Oj, 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 ależ teraz, siadło. Wszedł prawy prosty. I to jest
Bardzo celne Kolejny uderzenie. cios, dokładnie, który dochodzi do głowy Michała. Niech Dmytro teraz konsekwentnie rozbija tą nogę wykroczną. Michał delikatnie zamroczony. Ale teraz świetny unik. To jest moment, który właśnie Dymitro powinien wykorzystać. A Michał moim zdaniem powinien tutaj iść po nogi. Proszę zobaczyć, ta noga bardzo, bardzo boli. Bardzo boli, dodatkowo mam wrażenie, że tlenowo jest coraz gorzej z Michałem. Zaraz nie będzie mógł ustać na tej lewej wykrocznej nodze. No i gdzie są te low kicki, Dmytro? Są ciosy na korpus. Naprawdę świetny pojedynek. Wychodzi jednak takie doświadczenie nawet na tym tle amatorskim czy semi-pro u panów. Trafił teraz prawym. Ale coraz więcej uderzeń i to czystych uderzeń zbiera na głowę Michał. W ogóle świetnie się ogląda ten pojedynek. Zauważ, że Michał musiał na początku rozbijał konsekwentnie low kickami rywala, a teraz robi to Dmytro. Dokładnie tak. Zresztą każdą dzisiejszą walkę naprawdę fenomenalnie się ogląda. Tak jest, ale na razie same decyzje, czyli to oznacza, że pojedynki są niezwykle wyrównane. Próba middle kicka. Middle kicka? Tam nie wszedł high kick? Tylko został przyjęty na gardę? Być może, się tutaj pomyliłem, ale już wracamy. Kolano Michała Musiała. Ale Dymitro bardzo ładnie kontruje tutaj tą swoją prawą ręką. 35 sekund, ale zauważ, że ten lewy sierpowy również u Dmytro chodzi fenomenalnie. I prawy teraz nawet. Już prawie 10 minut tej walki za nami. Tak, Zobaczymy. oczywiście. Jeżeli tu nie będzie skończenia, to prawdopodobnie zobaczymy 15 minut pojedynku. No podejrzewam, że skończenia już... Aha, mówisz w trzeciej rundzie, W trzeciej rundzie. Tak, tak, tak. I teraz Dmytro, lewy sierpowy. Próba kolana. Ależ! Chciałem powiedzieć, że to Michał Musiał postraszył takim kolanem i Dmytro wystrzelił takim latającym. Ale naprawdę to w mojej ocenie runda była dla Dymitro. Być może, tak, bo te low kicki rzeczywiście rozbijały strasznie nogę wykroczną. Low kicki, seria ciosów na głowę, które też powchodziły. Zresztą było widać, że Michał w pewnym momencie, i to mówię tylko w mojej ocenie, był naprawdę bardzo mocno naruszony. Zobaczmy powtórki, próba Bekwista, niecelny, kolano. Tutaj te lewe sierpowe Michała wchodziły. I wymiana w półdystansie. O właśnie, te low kicki. To była broń Dmytro. I tu jest właśnie ten fragment, gdzie zaczęła się przewaga Ale Dymitro. zauważ w ogóle, jak ten pojedynek wygląda. Najpierw Michał Musiał wyprowadza kopnięcia, później Dmytro robi dokładnie to samo. Potem Michał Musiał straszy kolanem i co robi Dmytro? Wyskakuje z latającym kolanem. Analizują siebie wręcz fenomenalnie. Ostatnia decydująca runda przed nami. Panowie już 10 minut przewalczyli. Zobaczymy, I co zapowiada wniosą. się chyba na 5. decyzję z rzędu. No kto by się tego spodziewał? Jeszcze tylko moment i zaraz rozpoczynamy decydujące starcie Dmytro Makarowa z Michałem Musiałem. Zaczynajmy już tą trzecią rundę, bo zapowiada się ona naprawdę bardzo solidnie. Ja jestem ciekaw tej trzeciej odsłony. Co tutaj się będzie działo? Czy będzie parter, czy będą low kicki, czy będą te kolana latające? A może panowie dadzą nam wszystko? Oby tak było. Czego tak naprawdę oczekujemy od nich? Teraz orbituje nam tutaj po klatce Dmytro, próba Bekwista, ale czytelne jest za plecami, ale rzucił Michałem. Oj, na ostatnim. Tam się coś stało To jest poważnego. koniec pojedynku! Został odcięty slamem! Dmytro Makarow, co tutaj się wydarzyło? Rzucił fenomenalnie swoim przeciwnikiem i mamy pierwsze skończenie. I Kuba, zwróciłeś uwagę na to, że to tak naprawdę ten rzut odciął Michała? Tak. Zobaczmy powtórkę. Zaszedł za plecy Dmytro, ten backfist i jeszcze raz. Patrz. To jest ryzyko tego sportu. Slamy, bardzo efektowna technika i Dmytro Makarow notuje zwycięstwo przed czasem.
Michał, mam tylko nadzieję, że nic się poważnego nie stało. No niestety uderzył tutaj głową o matę, Michał Musiał. Teraz pokazuje, że chyba już powoli wróci nam tutaj. Jest oczywiście szacuneczek, piękny slam. Ale takiego skończenia, przysięgam, nie spodziewałem się. Tego się chyba nikt nie spodziewa, przypomina się walka na UFC Cody Brandage. Ale spójrz na to, co się dzieje. Sportowe zachowanie, takie obrazki są zawsze mile widziane. Niesamowity slam. A zaraz będzie pierwsza licytacja wieczoru i chyba porozmawiamy z bohaterami walki wieczoru VIP, które już za 2 tygodnie. VIP 15 oczywiście, 25 kwiecień. Mateusz Kowal, Kacper Kabara. Gala ta odbędzie się w Mysłowicach. Tak jest. Przenosimy się tutaj do oktagonu. Fame on fame got me looking like a rock. Day by day, used to push it to the spot. Playing yeah, Jane, boy, I'm flying like a god. Day by day, used to push it to the spot. Day by day, used to push it to the spot. Playing yeah, Jane, boy, I'm flying like a god. Fame on fame got me looking like a rock. Day by day, used to push it to the spot. A zwycięzcą walki 5. przez techniczny knockout Dmitro Makarow. Небо було свідком падіння злетів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А я протягну знов до неба руки і попрошу: небо, веди мене до мрій напролом, не спиняйте, ми далі йдемо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, куди би ноги не замело, ми тримаємося, ми стоїмо. Вірю, що попереду краще, ніж було. Небо, ой, 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 небо. Я тут один під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я 100 стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну. Бігти від кожного шороху, добрих сумних або злих очей, пірнати у морі від опіків, сміятись від того, що в серці пече. Слабкість мою на щоках змиє дощ, я тобі один на один кричу. Ти кращий за всіх, єдиний мій друг, ти моя небо. Zapraszam wszystkich na galę. 23 maja, Arena Rafako. Po raz pierwszy w moim rodzinnym mieście, gdzie będę miał duży zaszczyt zakończyć moją karierę w walce wieczoru na gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. Zapraszam wszystkich, musicie tam być. I wracamy po kapitalnym nokaucie, slamem. Zaraz pierwsze licytacje i zaraz chyba również odbędzie się face to face walki wieczoru VIP 15. Tak jest, ale wracając jeszcze do naszej dzisiejszej gali i walki, która się przed chwilą odbyła, myślę, że nikt takiego zakończenia się nie spodziewał. Tak jest, a tu wcześniej mieliśmy grafikę, niedługo gala VIP zadebiutuje w Raciborzu. Tak, Rafako Racibórz. To też na pewno będzie bardzo dobre widowisko, ale tak podsumowując dzisiejsze walki, powiedz mi, Kuba, co powiesz nam o pierwszym pojedynku? Pierwszy pojedynek był niezwykle wyrównany. Tutaj panowie też, był chyba debiut z jednej strony, ale pokazali charakter, pokazali umiejętności
i tam skończyła się walka decyzją. Dokładnie. Kolejna walka to była walka Aleksandra Kocura z Grzegorzem Czajkowskim. W pierwszej walce Błażej Klesz zwyciężył, druga walka Grzegorz Czajkowski, Aleksander Kocur. Tak jest. No i tutaj pomimo bardzo dużego doświadczenia Grzesia, no trzeba przyznać, że Olek naprawdę fenomenalnie się pokazał na jego tle. Mimo przegranej ten chłopak naprawdę może być z siebie dumny. Ale tu jeszcze wróćmy do pojedynku numer 1, bo to są właśnie powtórki tego, co się działo w tej walce. Dużo parteru, dużo akcji takich okrężnych, wysokich kopnięć. Tu Błażej Klesz wylądował z góry. I trzeba przyznać, że wiek nie zawsze wygrywa. Tak, gra rolę. Idealnie to powiedziałeś. Tutaj prawie kolano na brzuch i Błażej Klesz nie był w stanie przejść tych nóg. Tu świetny front kick i Jehora. Tak, no w tej walce było naprawdę bardzo dużo tych front kicków, które wchodziły i robiły robotę. Polował na ciosy proste Jehor, a tu taki okrężny lewy sierpowy. Szkoda mi trochę Jehora, bo naprawdę pokazał chłopak charakter. Tutaj Błażej pod tą siatką, o proszę, lewy sierpowy, jak zatańczył nam tutaj Jehor. Był chyba nawet moment, w którym Błażej mógł zakończyć walkę przed czasem, o chyba tutaj. Tak jest. Tych momentów były chyba 2 albo 3, ale na jedną jak i drugą stronę. A to już druga waleczka, Grzegorz Czajkowski, Aleksander Kocur. Tak. Rozpoczął od ciosów prostych Grzesiu. Widzieliśmy przed chwilą bardzo ładne zbicie próby high kicka. Aleksander Kocur mimo tego debiutu pokazał się fenomenalnie, nawet w tej sferze mentalnej. Tak, no jak dla mnie nie może ten chłopak się czuć przegranym, bo jednak Grzegorz Czajkowski to naprawdę porządna firma. Tu jest psychika, mental na najwyższym poziomie tak naprawdę. Ale podobało mi się to, że żaden z chłopaków nie bał się wchodzić w wymianę. A jak wiemy w tym wieku... Czasami boi się po prostu dostawać uderzeń. Tak, no ci zawodnicy... Nie jesteś przyzwyczajony. Tak, w tym wieku zawodnicy, nie wszyscy oczywiście, ale nie są na tyle poukładani, żeby wiesz, gdzieś tam nie bać się tych wymian. Przenosił walkę do parteru Grzegorz Czajkowski, a tutaj jego rywal Aleksander Kocur takim wycięciem. I tutaj chyba decydujące starcie. Dużo clinchu, dużo tych kolan. Dużo prób wysokich kopnięć. No ja tu mówiłem, że Aleksander Kocur będzie mieć niezwykle trudny debiut, a okazało się, że Grzegorz Czajkowski miał też duże problemy w tym pojedynku. Tak, no a tu sam uczciwie mówię, że no nie spodziewałem się tego. Tutaj przeniósł znowu walkę do parteru Grzegorz i tu wymiana w półdystansie. Ale dobrze pamiętam, że chłopaki już zapowiedzieli rewanż? Znaczy Aleksander zapytał się o rewanż, ale to jeszcze nie oznacza, że taką walkę zobaczymy. Urażona duma młodego chłopaka, zrozumiałe. Nie, jednak to była decydująca runda. Dużo się tu działo naprawdę, czy to w stójce, czy to w parterze. No ja widzę ogromną przyszłość tutaj obu panów. Przeniósł walkę do parteru Aleksander Kocur. Tutaj próbował nawet gilotyny. Ale Grzegorz właśnie, bardzo no inteligentnie wtedy z tego wyszedł. Świetne obalenie. I za chwilę też zobaczymy urywki trzeciej walki, czyli Jana Przygody z Aleksem Jedynakiem, która również, o właśnie, już ją widzimy. Dla mnie to był chyba fight of the night. Tu się tyle działo, tu były te obrotówki, właśnie te high kicki, parter w wykonaniu Aleksa Jedynaka, który dowiózł zwycięstwo na swoją korzyść przed własną publicznością. Tak, no ta walka to naprawdę był jeden wielki roller coaster i ja chyba do końca życia swojego nie zapomnę tej obrotówki w wykonaniu Janka Przygody. Tak, tutaj haczenie Aleksa Jedynaka, idzie ta obrotówka. Tu próba high kicka. Jeszcze nie. Tutaj trafił Aleks Jedynak świetną kombinacją. Tu pierwsza obrotówka nie trafiona i zaraz będzie ta druga. I tutaj było te kopnięcie w krocze bardzo nieprzyjemne. I nie, to jest na korpus jeszcze. Ale lada moment tą O właśnie, piętą zahaczył tutaj głowę rywala i proszę zobaczyć, jak Aleks Jedynak tutaj na takim autopilocie obalił rywala. Ale gdyby Janek znokautował tym kopnięciem obrotowym swojego rywala, czyli Aleksa. Jeszcze raz, bum. To
Pokusiłbym się o sformułowanie, że była to że mogłaby to być jedna z najlepszych zakończeń tak, w historii Silesian MMA. A który knockout potencjalnie byłby lepszy? Ten slam, który zobaczyliśmy w 5. walce, czy jeżeli by tą obrotówką skończył? No Jan Przygoda. Dla mnie chyba jednak ta obrotóweczka. Tutaj był za plecami, Jan Przygoda był blisko odwrócenia. I ten sweep. Przed pierwszą walką drugiej połowy dzisiejszej gali sponsorów. Przekazujemy głos do oktagonu. Sponsorami dzisiejszej gali są Morris Bożów, Jarex Wrestling, Grupa Wolf, Pasja TV, DBX Bushido, Extreme Hobby, Ali Nurbagandow Terapia Manualna, Mr. Misiek Barber. Taka broda, wiesz, fresh, nie? MG Custom kosmetyka samochodowa. Może dla mojego Golfa. Viva Cars Detailing. Fluffy Kens Arkadiusz Taras. Sponsorem strategicznym dzisiejszej gali jest Hermes. Sponsorem tytularnym jest Alumet Nowy Sącz. No i oczywiście Fundacja Silesia, organizator gali Dawid Kurtysiak. Myślę, że możemy... Słucham? Zapowiedź? Okej. Pan fotograf już każe, żeby zapowiadać, bo się nie może doczekać większych fot. W ogóle wygląda jak jeden z zawodników dzisiaj. Nabity jesteś, kurde. Face, aha. Kochani, myślę, że jesteście wszyscy gotowi na to, co się zaraz wydarzy, bo nie jest to jeszcze walka, która odbędzie się dzisiaj, ale odbędzie się już wkrótce. Chciałbym zapowiedzieć w tym momencie walkę i zaprosić do face to face'a zawodników VIP-u 25 kwietnia Mysłowice. Są z nami przed państwem Kacper Kabara, a jego przeciwnikiem w tym face to face'ie będzie Mateusz Kowalski. Wow. To widzę, że emocje już są po licytacjach i można powiedzieć, że aż się kipi do czerwoności. Ci panowie stoczą walkę już 25 kwietnia w Mysłowicach na gali VIP, na którą państwa serdecznie zapraszamy, tak samo jak zapraszamy do kolejnej walki. A sponsorem tej walki jest firma Mr. Misiek Barber. Walka odbędzie się w formule K1, 86 kg, małe rękawice. W narożniku niebieskim reprezentujący Rudzkie Centrum Atletyki przed państwem Dominik Skrzypkowski. Chcą czuć mój strach, chcą widzieć moje łzy, chcą być w moich snach, chcą słyszeć mój krzyk, ich zębów zgrzyt. Mówią to już teraz, oni chcą, ale to jest bez znaczenia. Tu skąd pochodzimy, prawo krwi, od zawsze na zawsze, jak i ojciec, tak i syn. Droga przez cierpienie, głód i ból, nigdy jak niewolnik, zawsze jak król. Tu skąd pochodzimy, prawo krwi, od zawsze na zawsze,
ty nic, wróć tu. A w narożniku czerwonym z Shogun Mysłowice, reprezentujący Team Wojtarowicz przed państwem Patryk Szyguła. Wiem, że pewnych rzeczy już nie zmienię. Ciągle szukam siebie, jest to droga przez ból i cierpienie. Wiele lekcji, a tak wiele jeszcze nie wiem. Nieistotne, kiedy rzeczy zaczynają mieć znaczenie. Coraz częściej się na siebie czuję zły. Czy nie widzę, czy nie myślę, już się sam powoli gubię w tym. Chcę dać światu tyle, ile dał ten świat mi. W czasach, kiedy w ludziach coraz mniej dobra i empatii. Poczekaj chwilę, zamknij oczy, pomyśl, o czym marzyłeś. Ile czasu mamy, jeszcze ile? Tego nie wiem, idę do przodu, przełykam ślinę i żyję. Nie przeżywam, to myślenie mi daje siłę. Wiem, że nie pozwolę sobie nigdy więcej. Teraz biorę sprawy w swoje ręce. I wracamy po udanych licytacjach. K1 86 kg. Dominik Skrzypkowski z Rudzkie Centrum Atletyki kontra Patryk Szyguła z Shogun Mysłowice. Jest przewaga wieku na korzyść Dominika, waga podobna, a wzrost na korzyść Patryka. Tak jest, ale trzeba tutaj nadmienić, że ta walka odbywa się na zasadach K1, ale w małych rękawicach. Wiązkówka. Tak, i tutaj każdy cios będzie naprawdę na wagę złota. Mirosław Dąbrowski po raz pierwszy dzisiaj melduje się w oktagonie. To jest niezwykle znany sędzia sportów uderzanych. Ja tu już ciężko mam problem, żeby usłyszeć w ogóle swoje myśli, kiedy usłyszałem ten doping. Tak, Patryk bardzo, ale to bardzo głośno dopingowany przez swoich kibiców, ale nie ma się co dziwić. Walczy tak naprawdę na własnym rejonie. Kolejny reprezentant Chorzowa, a reprezentanci Chorzowa na razie są niepokonani. Jestem ciekaw dalszego dopingu. Patryk Szyguła białe spodenki, Dominik niebieskie. I Dominik jest górnikiem chyba z zawodu. Ciekawe, czy będzie mieć uderzenie niczym takim kilofem. Ale trzeba przyznać, że ciężko jest połączyć pracę górnika z zawodowym fighterem. Ale patrz, jak tutaj panowie... I są pierwsze deski. Bezpośrednio leci nam tutaj na deski Dominik Skrzypkowski, a Patryk Szyguła zyskuje przewagę. I to jest to, o czym wspominałem przed pierwszym gongiem. Małe rękawice, K1. Wymiana i od razu mamy małe deski. rękawice. Sieją spustoszenie. Czy Patryk Szyguła pójdzie za ciosem? To na 100% Patryka napędzi. No ale patrz, teraz... jak tutaj pięknie straszy tymi nogami. Oj, 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 te prawe overhandy, ależ one wchodzą. Mamy teraz clinch. Myślisz, że to będzie pierwsza walka, która skończy się przed czasem? Druga. Tak, przepraszam, tak. Slam był. Ależ tutaj się dzieje, tu naprawdę spadają bomby największego kalibru. Oczywiście w wykonaniu Patryka. Oj, 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 tutaj frontalne, nie, pośliznął się po tym takim frontalnym kopnięciu. Tak. Chociaż z naszej perspektywy faktycznie przez chwilę wyglądało to tak, jakby to stricte te kopnięcie. O, te front kicki teraz działają fenomenalnie i Dominik, ajajaj, chciałem powiedzieć przetrwał, ale rozpuszcza pięści. Ale widać, że naprawdę obaj panowie chcą się bić i wchodzić w te wymiany. Tak, Patryk Szyguła wychodzi na taką wymianę w półdystansie, a Dominik Skrzypkowski jednak pokazuje wachlarz K1. Ale tutaj przestrzelił minimalnie. Jak ten sierpowy czy taki overhand dojdzie do głowy Dominika, to naprawdę może urwać głowę. Tutaj coraz bardziej Dominik zaczyna walczyć na wstecznym. Ale chyba od początku tego pojedynku walczył z kontry. I koniec pierwszej rundy. No i przetrwał Dominik Skrzypkowski ten bardzo, bardzo trudny moment, ale ta runda poprzez te liczenie idzie na korzyść Patryka. Ale to świadczy tylko o tym, że Dominik ma bardzo twardą głowę. I pytanie, czy teraz nie jest leciutko Patryk zirytowany całą sytuacją. I być może Dominik, on teraz rzuci drugi, trzeci bieg i zacznie dyktować warunki.
No, runda jest na pewno na korzyść Patryka, więc Dominik, jeśli chce wygrać walkę, no to musi zacząć myśleć o rzuceniu I są wszystko na... powtórki. Zaraz będzie ten prawy overhand. Na początku siat ten pierwszy. Oj, 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 za ucho, za ucho. Ale szybko pozbierał się Dominik. I te front kicki bardzo dużo dały mu, że tak powiem, czasu i uratowały przed kolejnym liczeniem. Ależ wymiany naprawdę w tym półdystansie. Panowie nie kalkulują, panowie idą na wojnę, panowie idą na urwanie głowy. Ale to właśnie tego typu walki są najbardziej mile widziane. I właśnie takie walki chcemy oglądać. I ta runda jest stosunkiem 10-8, prawda? Tak jest. Musi odrabiać straty Dominik, który jest w niebieskich spodenkach. A Dominik tutaj już zaczyna od frontalnego kopnięcia. Tak, on będzie polował na te front kicki, ale będzie polował na mocne sierpy jego rywal. Ależ tu jest chaos. Można to nazwać istną solóweczką. Dobrze to opisałeś. O, w końcu jakieś kopnięcie w wykonaniu Patryka. Ale spokojnie, metodyczny jest Dominik Strzybkowski. On przeczekuje swojego rywala, który bardzo dużo energii traci na te akcje, na te zrywy. Mamy dużo tutaj clinchu w tym pojedynku. Tak, jest clinchu bardzo dużo, ale tych wymian też sobie nie szczędzą. O, i widzimy tutaj znowu Patryk rozpuszcza te ręce swoje. Teraz Dominik chyba jest tą stroną inicjującą atak. I czy on przejmuje inicjatywę w tym pojedynku? Na to wygląda. Ale widać zmęczenie na twarzach obu panów. No nic dziwnego, ale wydaje mi się, że Dominik Strzybkowski jest tą stroną, która ma więcej tego paliwa w baku. Rozpuszczają pięści. Ale tutaj nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale Dominik zebrał w tej wymianie kilka mocnych ciosów. Dominik niepotrzebnie wchodzi w ten półdystans. Zauważ, jeżeli on się bije z dystansu, on kąsa tymi front kickami, tymi akcjami okrężnymi, to jednak on dyktuje warunki. Tak, zdecydowanie. A gdy wchodzi w ten półdystans, to jest woda na młyn dla Patryka Szyguły. O właśnie, o właśnie! Wymiana. Końcówka rundy drugiej. No widać, że Patryk tutaj naprawdę przyszedł się bić. I próbuje... I Dominik również, ależ bomby, ależ tutaj ciosy wpadają. Te wymiany są delikatnie chaotyczne, ale mogą się podobać naszym kibicom. Jesteśmy już po kolejnej rundzie. No pierwsza oczywiście dla Patryka przez ten knockdown. Ta runda już była moim zdaniem bardziej wyrównana, z lekkim chyba wskazaniem na Dominika. Ciężko jest mi to stwierdzić, natomiast ciężko jest mi stwierdzić, że jest delikatnym... Oj, 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 tutaj już właśnie odczuwa trudy pojedynku Patryk Szyguła. Tego tlenu jest coraz mniej. Wiesz co, te 86 kilo. Naprawdę ciężko jest dotlenić. Nigdy tyle nie ważyłem, ale mogę sobie tylko wyobrazić. O właśnie, te akcje takie frontalne w wykonaniu Dominika są naprawdę jego mocną bronią. Ale również w tym półdystansie nawet momentami trafiał, czy to lewą ręką, czy to prawą, jak te kolano, gdyby siadło w wykonaniu Patryka. Nie, panowie naprawdę dają tutaj świetne widowisko. Przyszli się powymieniać uprzejmościami i idealnie to robią. No Patryk Szyguła ma naprawdę kowadło w tych pięściach. I runda numer 3. 2-minutowe odsłony. Ogromny doping dla Patryka, który teraz został trafiony kilka razy i chwieje nam się na nogach. I to od razu na początku rundy. Tego się nie spodziewałem. Ajajaj, tutaj Dominik Strzybkowski rzuca wszystko, co ma. On chce być może nawet zakończyć tą walkę przed czasem. Ale Są wymiany, trafia Patryk, trafia Dominik. Co tutaj się dzieje? Kibice kochają takie starcia. A zauważ, Mateusz, że tutaj nie wiem, czy nie pachnie remisem, bo pierwsza runda 10-8, dwie kolejne dla przykładu dla Dominika i mamy wtedy remis.
Ale panowie już naprawdę bardzo ciężko oddychają. Widać to po twarzy jednego i drugiego pana. Ale jest ogromny pokaz charakteru tutaj z jednej i z drugiej strony, serducha do walki. Jest, właśnie, wymiana w półdystansie. Trafia Patryk, kolano! Odpowiada tym samym Dominik. Tylko że żadne z kolan chyba nie było trafne. Ale próba na pewno Tak, była... nie no, próba oczywiście, próba była bardzo dobra. Zacna. Ostatnie 30 sekund tego pojedynku. Kto zaznaczy? Zaznacza Dominik. Próbuje odpowiadać Patryk. Tu bez gardy panowie przyjmują i wyprowadzają te uderzenia. No, szczęki mają bardzo tytanowe. mocne. A Tak, przypominamy, to są małe rękawice, bombki. I wymiana, ostatnie 10 sekund. I tam teraz chyba właśnie kolano weszło na głowę Patryka Szyguły. Ale zmęczony jest Patryk Szyguła. Przyjmuje kolejne ciosy. Czy skończy Dominik go? Nie skończy, ależ to był bój, ależ to był pojedynek. Bijemy brawa, panowie pokazali wszystko. Ogromne serducho, ogromny charakter, ale również wachlarz umiejętności. Tutaj z naszej perspektywy widzimy, jak Patryk Szyguła jest zmęczony. Dominik z pewnością też. Mam wrażenie, że Patryk Szyguła za bardzo się podpalił w tej pierwszej rundzie. Ładował jakby całą moc, całą energię w każdy cios i dzięki temu w tej trzeciej rundzie te ciosy nie były takie efektowne. Ale piąteczka zbita, sportowe zachowanie, zachowane. Powtórki. Tutaj próbował, ależ wymianę, właśnie tutaj trafił Dominik i tym front kickiem nawet tutaj zachwiał swojego przeciwnika. Tak. Kolano, które nie siadło, miałeś rację, ale na pewno było niebezpieczne. Ależ tutaj trafiał Patryk Szyguła. Dobrze, to co? Oddajemy w takim razie głos do oktagonu Silesian MMA. Szanowni Państwo, zapraszamy do werdyktu. Walki szóstej. Przez większościową decyzję sędziów. Remis. Wielkie brawka. They say you should stay away from villains, but I don't really see the fun in that. They told me you'll never learn your lesson, but they don't know I took a different class. He keeps me guessing on my toes, leaves me hungry, wanting more, and I love the rush. Always unpredictable, but there's one thing that I know, that I love is rush. I'm falling for the monster. He keeps me up at night, all my days are numbered. Till I lose my mind, falling for a robber. He's stealing all my time, I can smell the danger, but he don't scare me. A teraz proponuję z kolei jeszcze raz wyjść poza skrypt. Wcześniej pokazaliśmy, jakie emocje miała tamta trybuna. Teraz pokażmy tą trybunę, jak ona kibicuje. Jesteśmy w Chorzowie, są emocje. Nie bywa. To są emocje, kochani, to są emocje. Jesteśmy oczywiście w Chorzowie, szanowni państwo. I te emocje dzisiaj właśnie są. Pozdrawiam tatę, który teraz to ogląda. I żałuj, że cię nie ma w Chorzowie. Tu są emocje, właśnie słychać. Tak jest. Kochani, a więc 7 to szczęśliwa cyfra i nadszedł czas właśnie na 7. walkę dzisiejszego wieczoru, której sponsorem jest firma Morris Chorzów, czyli właśnie obiekt, w którym dzisiaj tu jesteśmy. W formule K1 75 kg zawalczą w narożniku niebieskim
reprezentant Dziki Wschód, Biała Podlaska. Przed państwem Kacper Brygoła. Say your prayers and so on. Don't forget my son to include everyone. I tucked you in, all within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light and tonight. Take my hand, off to Never Never Land. A w narożniku czerwonym reprezentujący Łamator Racibórz. Przed państwem Patryk Wojcik. Jest 9596. Nie liczę tu nawet, że znasz to. Ulice są szare jak schronik, każdy się zbroi. Pełno jest skinów i banków. Młody chłopak bez paktu, trochę chłopak bez szans tu. Mimo to lecę swoje, w ciuchach z lumpeksu i trampkach najtańszych z targu. Inny bardziej niż bardzo inny, w długich włosach jak Samson. Paru chciało mi dokuczać, ścinaj to dzieciak. Dobrze wiesz, gdzie ja mam to. Inny świat w mojej głowie, bo na co dzień niełatwo. W domu bywało, dzisiaj jest dobrze. Wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Potem chciałem być dokładnie taki jak Chick. I kolejna walka w K1, tym razem do 75 kg. Kacper Brygoła, Dziki Wschód, Biała Podlaska. Jego rywalem Patryk Wojcik, Łamator Racibórz. Kacper jest starszy, waga jest podobna, a wzrost prawie identyczny. Tak, tutaj akurat myślę, że Patryk postara się pokazać swoje umiejętności. Ostatnią swoją walkę stoczył na Silesian MMA 23 właśnie również tutaj w Chorzowie, którą przegrał, tak, w pierwszej rundzie. Ale była to walka na zasadach MMA, jednak K1 rządzi się swoimi prawami. Tutaj znowu mamy małe rękawice, więc... I Mirosława Dąbrowskiego. Dokładnie tak, więc myślę, że może to być naprawdę ciekawy pojedynek. A Kacper na pewno, jak mawia klasyk, tanio skóry nie sprzeda. A Patryk Wojcik bił się również na Silesian MMA 13-11, tam chyba też przegrał. Tak. Więc dzisiaj chyba idzie w końcu po te upragnione zwycięstwo. Patryk, no niestety, ale ma bardzo niechlubny rekord, bo 1-6. Ale przypominamy, Merab Dwaliszwili też zaczynał z rekordem 0-2 i potem samym mistrzem UFC. Wracamy do pojedynku. Kacper Brygoła to brązowy medalista mistrzostw Europy Alma.
I tutaj widzimy, że Kacper bardzo elektrycznie nam zaczyna ten pojedynek. Mocne pięści, mocne wymiany. Ależ tu się dzieje na samym początku. No, bardzo ostro tutaj panowie rozpoczęli nam tą pierwszą rundę. Jest plecami do siatki teraz. Białe spodenki Patryk Wojcik, niebieskie Kacper Brygoła. No zobaczymy, jak zaprezentuje nam się i tutaj ładna próba obrotówki. Ależ się uparli dziewczycy na te obrotóweczki, co? Tak. Dzień obrotówki nam fundują. Mocny kopnień, znowu próba Patryka Wojcika, ale niecelna. A Patryk to kolejny reprezentant Łamatora Racibórz. Zobaczymy, jak nam się tutaj zaprezentuje i co pokaże ze swojej strony. Jest plecami do siatki cały czas Patryk Wojcik. Ostatnia minuta. Kacper notabene też swoją ostatnią walkę przegrał. Jest, są bombki, są uderzenia. Na gali TFL. I z tego, co pamiętam, to przegrał ją z Bartkiem Skowyną. O, ale lewy sierpowy i mamy liczenie bezpośrednio. No proszę zobaczyć, trafił tutaj low kickiem. Myślał, że nic się nie wydarzy i wystrzelił lewą rękę Patryk Wojcik. I od razu też słyszymy doping. Ale tego czasu jest bardzo mało. Czy Patryk pójdzie za ciosem, czy Kacper zostanie skończony? Ostatnie 18 sekund. Kacper zdążył już dojść do siebie, więc... No ale zauważ, nie idzie, chociaż próbował teraz wysokiego kopnięcia. I tu się chyba już nic nie wydarzy, chociaż jeszcze. Chyba muszę przestać to mówić, bo za każdym razem, gdy to mówię, panowie wchodzą w jakieś wymiany. Dobrze, to właśnie korzystaj z tego. Albo może częściej to będę mówił. Przecież właśnie tych wymian oczekujemy. No i mocna runda w wykonaniu obu panów. Ale oczywiście Patryk Wojcik wygrał tą rundę stosunkiem 10-8. Zobaczmy tą powtórkę. Był clinch, był półdystans, były kolana, były sierpy. No ale w tym klinczu też padały ciosy i to bardzo mocne. I zaraz będzie chyba ten low kick, a potem ten lewy sierpowy, po którym Kacper Brygoła poleciał na matę. O właśnie! I próba obrotówki. No dzisiaj noc obrotówek na Silesian MMA w Chorzowie. A najlepsze widowisko dopiero przed nami. Tak jest. Walki między innymi Patryka Nikela, Kamila Turalskiego, Valerio Balestry, Krzysztofa Mariańczyka, Baniola oczywiście, Huberta Moczulskiego. Prawdziwa wisienka na torcie dzisiejszego dnia, dzisiejszej gali. I zaczynamy drugą rundę. Patryk Wojcik, białe spodenki, Kacper niebieskie. Oj, próba takiego wysokiego kopnięcia po przekroku, po wyskoku nawet. Patryk bardzo ładnie tutaj pracuje tą przednią ręką. I bardzo ładnie tutaj skraca dystans. Zauważ, jak Patryk Wojcik bije mocno tą lewą albo prawą ręką. O właśnie! I patrz, co tutaj się dzieje z Kacprem. Jest chicken dance. Oczywiście to jest K1, więc na jego korzyść jest to, że będzie liczony. Gdyby to było MMA, Patryk Wojcik mógłby rozpuścić pięści i mógłby być koniec pojedynku. Ale sformułowanie chicken dance bardzo mi się podoba. Nie znałeś tego? Nie. No widzisz, musisz oglądać UFC. Mocne bomby znowu. Idzie za ciosem Patryk Ale Wojcik. trafił również Kacper. Jest wymiana. Patryk Wojcik. O, proszę! Ale nie. Tu Patryk chyba sam się poślizgnął. Jest liczony? Nie? Jest liczony? Nie. A wydawało mi się, Poślizgnął się. Ale to wyglądało trochę jak po ciosie. Albo mi się wydawało. Ależ to by się nam pięknie odwróciło. I znowu lewa ręka. Znowu lewa ręka Patryka Wojcika. I wszedł tutaj ładnie znowu to bodajże był lewy sierp. Ależ tu się dzieje, ale panowie się otworzyli na te wymiany. Znowu lewy sierp. I zostało nam... O, właśnie!
13 i to już będzie jest knockout, koniec. to chyba będzie knockout czy nie? Wraca na nogi cały czas Kacper Brygoła, ale co ma w pięściach Patryk Wojcik, to ja naprawdę nie wiem. Bazuka, Ja bym się tu armata. Ja bym się bardziej zastanowił, co ma w głowie Kacper Brygoła, że wytrzymuje te wszystkie knockdowny. Ale tego czasu jest coraz mniej. Co tutaj się dzieje? Wow. Lewy sierp tańczy nam na nogach Kacper i jeszcze to było chyba poślizgnięcie. Ależ to jest pojedynek, to jest najlepsza walka dzisiejszej gali. Są takie zwroty akcji, mimo że Patryk Wojcik zyskuje te knockdowny, to jednak też próbuje odpowiadać jego rywal. W tej drugiej rundzie było ich 2, tak? Były 2 knockdowny. Były 2, chociaż tam nawet... I o mały włos prawie byłby trzeci. Ja bym chyba policzył, chyba że po prostu źle widziałem. Ale chodzi ci o bezpośrednio lewy. knockdown... Kacper, chociaż jeden myśli, że tam nie było? W sensie Patryk Wojcik, tak? Nie no, Patryk miał 2, chodzi mi czy nie zaliczyłbyś Jak się poślizgnął. ani jednego Kacprowi. No wiesz co, w mojej ocenie właśnie o to mi chodziło, tylko źle się wyraziłem. W mojej ocenie Patryk się tam wtedy poślizgnął. Ale już nie mogę się doczekać tej trzeciej odsłony. Czekamy, aż panowie znowu staną na środku oktagonu i pokażą nam te fenomenalne widowisko. Zaraz. Zaraz rozpoczniemy kolejną rundę, starcie Kacper Brygoła, Patryk Wojcik. Starcie już się rozpoczęło. Jestem ciekaw, co teraz pokaże nam Kacper. Ale Kacper nie jest w ogóle bierny w tym pojedynku. Mimo że on inkasuje i przyjmuje te uderzenia, to jednak tam blisko pachniało takiego knockdownu. No Kacper na pewno musi teraz jeszcze bardziej zaryzykować. On nie ma nic do stracenia. No ale też to może być woda na młyn dla jego rywala. Zgadzam się z tobą. Natomiast kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Tylko pamiętaj, to są małe rękawice i te naprawdę ciosy mogą być drastyczne. Trzecia runda, minuta 25. Dużo dzisiaj tych trzecich rund przed nami. Tak jest. Za nami. Już panowie zwolnili, ale no nic dziwnego. Walka na mocnej intensywności, na mocnej dynamice. Teraz orbituje nam tutaj po oktagonie Patryk Wojcik. I czy Patryk Wojcik idzie po przełamanie tego rekordu, o którym wspominałeś? Jest wymiana. Ale tutaj Kacper teraz ładnie uderzył tego middle kicka. No i niespełna minuta do zakończenia tego pojedynku. No Patryk Wojcik prawdopodobnie prowadzi na kartach punktowych. I tutaj też trafił Kacper delikatnie takim high kickiem. Idzie cały czas do przodu jego rywal, Kacper Brygoła. Ale o wiele bardziej defensywnie Patryk. No bo już nie ma chyba siły, już nie ma tyle energii, ale ten lewy sierpowy dochodzi celu. I ponawia. Kto trafi? Ostatnia akcja, końcóweczka. 15 sekund do końca walki, ale tutaj liczenia nie ma, tak? Tak, Nie ma. to było poślizgnięcie. Teraz trafił lewą ręką Patryk. I koniec tego pojedynku, brawo panowie. Kolejna walka w Formule K1 i kolejna bardzo ładna i TK1, fajna dla oka przede wszystkim. TK1 to się chyba dzisiaj nawet lepiej ogląda niż MMA. Tak. Dostajemy to, czego naprawdę oczekiwaliśmy. Czyli mocne wymiany, mocne pięści, tak jak właśnie tu widzimy na powtórkach. I zwróć uwagę, że i w tej, jak i w poprzedniej walce panowie nie kalkulowali. Tak, szli tutaj na urywanie głowy od początku. Chociaż właśnie Kacper Brygoła na początku dosyć defensywnie, potem w tej trzeciej rundzie się odpalił, bo wiedział, że przegrywa to na kartach punktowych. Ale zostawmy tutaj decyzję w rękach sędziów i czekajmy na ich werdykt. Przenosimy głos do oktagonu.
Szanowni Państwo, zapraszamy do werdyktu. Przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Patryk Wójcik! Jest 9596. Nie liczę tu nawet, że znasz to. Ulice są szare jak skronik, każdy się zbroi. Pełno jest skinów i punków, młody chłopak bez faktu. Jeszcze raz wielkie brawka, Patryk Wójcik, tak jest! W ciuchach z lumpeksu i trampkach najtańszych z targu. Patryk, chciałem powiedzieć, że pierwszy raz miałem coś takiego, że obok oktagonu aż tak daleko doleciała krew, stary, na moje kartki. Cóż to była za walka? Jednogłośna decyzja, ewidentnie jednogłośnie też tutaj ta część była właśnie za tobą. Patryk, jak się czujesz po tym wielkim zwycięstwie? Tak powiem, zajebiście, w końcu pasta tych porażek znikła i lecimy dalej. Słowa od Patryka Wójcika, krótko, ale na temat. Dziękujemy ci serdecznie. To, co udało mi się usłyszeć w MMA, byłoby ciężko, co usłyszałem właśnie w rozmowie między zawodnikami, ale kto wie, to była emocjonująca walka, więc może kiedyś namówimy ich na MMA. Co o tym sądzicie? No tam się cieszą, tak. To byłby niezwykły pojedynek, żeby nie skłamać. Faktycznie krew doleciała mi aż na kartkę, więc to były emocje, słuchajcie, tak. Zapraszam was serdecznie w tym momencie na 8. walkę dzisiejszego wieczoru, której sponsorem jest Jarex Wrestling. Walka odbędzie się w K1, 85 kg, małe rękawice, a w narożniku niebieskim będzie reprezentujący Kangur Gym. Przed państwem Kacper Jajczyk! Nie jestem z tych, co by dali za wygraną. Szansę łatwo przespać, dlatego wstaję rano i wiem, że dojdę tam, gdzie chciałem pomału. Mnie nie interesuje siano, mnie interesuje laur i trenowałem, gdy wyspaliście smacznie, żeby być gotowym, kiedy wreszcie to się Mam w sobie iskrę i ciekawość świata, trochę jak to piskle, które już by chciało latać. Mój czas jest teraz, nie muszę spać na hajsie, wystarczy mi materac i żyć w zgodzie z sobą aż do ustanej śmierci, żeby na końcu wznieść wiktorię jak Churchill. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać.
Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać. Droga na szczyt często wiedzie przez mokradła. Nie pozwól niepewności, żeby kiedyś cię dopadła. Ćwicz wieczorem, potem rano i idź jak po swoje, jakby ci to odebrano. Chmury na niebie, ale w końcu się przejaśni. Przeciwnicy wcale nie są tacy straszni. Niby stać ich na ten jedwab i kaszmir, ale nie na to, żeby coś mówić w twarz mi. Jak odniosę sukces, to prosto na regał. Czemu jak wychodzi, to nagle każdy kolega? Nie było perspektyw tam, skąd pochodzę. Był za to stres i te nieprzespane noce. Ja przyszedłem, żeby wygrać. A w narożniku czerwonym jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Łamator Racibórz Radosław Wcisło. Moje życie living proof, ale nie dla świętych krów, których nigdy to nie dotknie. Chodnika bruzera permanentnie przyprawia o głowy zawrót i nie zamkniesz za sobą tych wrót, nim nie upadniesz. Elementarne cząstki składamy w troski, szczęście wnioski jak Kiri Skłodowska. I weź rozkmin szare bloki, gdzieś ja pomiędzy, pokryty kolorem z nędzy do pieniędzy. Lecz gdzie jest sens w nich, mimo że wszystko expensive. Wysoka stawka to najwyższą ceną, jaką ponosisz, jest bliskich strata. Desiderata, świat złożony z pragnień. Uważaj, czego sobie życzysz, nim to odnajdziesz. Żywego dowodu szukasz, na pewno znajdziesz. W niemalowane odpukać, nie w tani paździerz. Nie sztuka kogoś oszukać, żyjąc w iluzji. To wielka sztuka umieć wysłuchać, więc rzuć na Lucy. Ludzie widzą tylko efekt, nie widzą przebytej drogi. Udowadniaj sobie, nie innym, tak dla przestrogi. Nigdy nie czuj się winny, nie zawsze jest pomyśli. Życie nieraz pokaże rogi, w akcie zawiści. Oto żywy dowód, ile życiu dałeś sam. Jest jak krew przelana. Oto żywy dowód twoich starań. Życie zadowala. Serce całe w ranach, znów bije na alarm. Więc od niego wara. Twa historia w oczach wypisana. K1 85 kg, Kacper Jajcik, 30-latek z Kangur Gym. Jego rywalem Radosław Wcisło, 29-latek z Łamator Racibórz. Waga jest podobna, ale ogromna, wręcz ogromna dysproporcja wzrostu na korzyść Radosława. Tak. Nie wiem jaki ma game plan na tą walkę, ale musi naprawdę coś przy tej różnicy warunków wzrostu wyczarować, żeby wszystko poszło po jego myśli. Ja tu jeszcze mam w moich notatkach, że Kacper Jajcik powraca po 7-letniej przerwie. To jest niestety ogromna. bardzo, bardzo dużo czasu. To działa oczywiście na jego niekorzyść. Pytanie, czy będzie rdza ringowa? Myślę, że na pewno. Tak, pytanie, czy gdzieś tam chociażby cały czas był w tym treningu. No ale Kacper Jajczyk wygrał 3 walki amatorskie. Tutaj też sobie w notatkach sprawdziłem. Ja bym go tak nie skreślał. Niech panowie dadzą świetne widowisko. No jestem bardzo ciekaw przebiegu tej walki. Nie będę tego ukrywał. A Radosław Wcisło, czyli popularny małolat, przygotował się pod okiem Dawida Maruniaka i Kuby Hellera. I lada moment zaczniemy te sportowe widowisko. Mirosław Dąbrowski po raz kolejny w klatce Silesian MMA, bo to jest Formuła K1. No, przewaga warunków fizycznych jest ogromna na korzyść Radosława. Teraz w kamerze tego aż tak nie widać, ale wczoraj Widać. jak prowadziłem ważenie, to na żywo naprawdę było to widać bardzo. Rozpoczynamy to starcie. Białe spodenki Radosław Wcisło. I już Niebieskie tutaj Kacper. jeden prosty, no już nie jeden, ale wszedł czysto na głowę Kacpra. Ale panowie wyglądają jak z innej kategorii wagowej. Oj, ale przyjmuje uderzenia bez gardy. Co tutaj się wydarzyło? Czy sygnalizuje kopnięcie w krocze, czy... Tak jest, kopnięcie nieprzepisowe. Ja tam osobiście nic nie widziałem, ale bardzo prawdopodobne, że to po prostu przeoczyłem.
Wątpię, żeby Kacper tutaj symulował, więc na pewno dostał. Ogromny doping dla reprezentanta Chorzowa, bo dzisiaj I front kick, bardzo ładny, skuteczny. reprezentanci bardzo pozytywny bilans. Ale próbuje Kasper Jajczyk wchodzić taką bijatykę w półdystansie. I są pierwsze deski. Ależ ekspresowo Radosław Wcisło posłał na deski swojego rywala. No wykorzystuje właśnie tą swoją przewagę wzrostu. Robi to bardzo mądrze. Jest liczony Kacper, ale wraca do tego pojedynku. Jeszcze ponad minuta. Czy dokończy dzieło zniszczenia Radosław? Oj, 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 ależ to siada. Zwróć uwagę, jak tutaj ładnie te proste ciosy wchodzą. Zaraz będzie drugie liczenie, tak mi się wydaje. Ależ to wchodzi nawet przez gardę. No Małolat po prostu brutalnie demoluje swojego przeciwnika. Ta kumulacja zniszczeń jest ogromna, to już jest drugie liczenie, a przypominamy trzecie, kończy nam walkę w K1. No ma jeszcze Małolat na to, czyli Radek Wcisło 30 sekund. I w tym tempie bardzo prawdopodobne, że mu się to uda. No zaraz się przekonamy. A tu już mamy rozcięte oko lewe Oj, u będzie, Kacpra. będzie interwencja lekarska. Pytanie, czy lekarz dopuści Kacpra dalej do dalszej walki. Oby ten pojedynek się nie zakończył. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko jest w porządku z Kacprem, ale lekarz musi wejść. Trochę nie widzimy z tej perspektywy, ale jest, tak, jest krew. I to nawet mocno rozcięta. No za chwilę to oko zacznie się zamykać. Ale chyba, tak jest śliweczka i to mocna. Ale wydaje mi się, że z takimi śliweczkami to wielu zawodników walczyło dalej. Zgadzam się z tobą, natomiast zwróć uwagę, że jeszcze 2 rundy przed chłopakami, a tu każde minimalne draśnięcie będzie skutkowało zamknięciem tego oka. Koniec! Radosław Wcisło wygrywa to starcie w pierwszej odsłonie. Wykrakałem. Wisiało to w powietrzu, natomiast wyczekał odpowiedni moment i mamy skończenie. Radek Wcisło wiedział, co zrobić, jak zrobić i kiedy zrobić. Niestety pechowo dla Kacpra, ale no trzeba przyznać, że on ten pojedynek po prostu przegrywał. Tak jest. Różnica warunków wzrostu no zrobiła swoje. Ja wiem, że się powtarzam i mówię to po raz kolejny, no ale taka jest prawda. To była 8. walka w K1, a tu jeszcze zobaczmy powtórki. Szkoda, naprawdę szkoda, no ale wydaje mi się, że jeżeli w pierwszej rundzie by się to nie zakończyło, to w drugiej konsekwentnie Radosław Wcisło by rozbił tutaj rywala. Ale próbował odpowiadać. O, ależ fenomenalna kontra. No tutaj w tej walce tak naprawdę te Prawy. proste ciosy demolowały Kacpra. No świetnie korzysta ze swoich warunków fizycznych. I przenosimy głos do oktagonu. Dzisiejszego wieczoru przez techniczny knockout Radosław Wcisło! Moje życie living proof, ale nie dla świętych krów, których nigdy to nie dotknie. Chodnika bruzera permanentnie przyprawia o głowy zawrót i nie zamkniesz za sobą tych wrót, nim nie upadniesz. Elementarne cząstki składamy w troski, szczęście wnioski jak Kiri Skłodowska. I weź rozkmin szare bloki, gdzieś ja pomiędzy, pokryty kolorem z nędzy do pieniędzy. Lecz gdzie jest sens w nich, mimo że wszystko expensive. Wysoka stawka to najwyższą ceną jaką ponosisz, jest bliskich strata. Desiderata, świat złożony z pragnień. Uważaj czego sobie życzysz, nim to odnajdziesz. Żywego dowodu szukasz, na pewno znajdziesz. W niemalowane odpukać, nie w tani paździerz. Nie sztuka kogoś oszukać, żyjąc w iluzji. To wielka sztuka umieć wysłuchać, więc rzuć na Lucy. Ludzie widzą tylko efekt, nie widzą przebytej drogi. Udowadniaj sobie, nie innym, tak dla przestrogi. Nigdy nie czuj się winny, nie zawsze jest pomyśli. Życie nieraz pokaże rogi, w akcie zawiści. No dobrze. No to była bardzo, szanowni państwo, szybka walka, najszybsza dzisiejszego wieczoru. Zobaczmy, co wydarzy się za chwilę na walce 9, której sponsorem jest Pasja TV.
Odbędzie się ona w K1 77 kg na małe rękawice, a w narożniku niebieskim reprezentujący Chiniol Team przed państwem Hubert Moczulski. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. It's hard to A w narożniku czerwonym reprezentujący czempion Katowice przed państwem Patryk Nikel. Niebieska ruda śląska, idziesz po swoje. Właśnie ta, dawaj. Jedziesz kurwa z nim. Pozdro Nikel, pozdro od Karasz Bandy. Niebieskie serca bicie, będzie wojna, zobaczycie. Co nie wierzycie, widzę Nikel cię na szczycie. Głowa zimna, nie odpalaj się od razu. Wsparcie z Karasz Bandy, u nas zawsze szacun. Lewy, prawy sierp, ciekawe co on na to. Oby zabrakło mu tlenu, trzymam kciuki za to. W ringu szalej, ja ci mówię tylko tak dalej. Zawsze w życiu nokautuj i za dużo nie szalej. Znów witasz rok tango, dzisiaj właśnie jest twój dzień. Idziesz iść po swoje, właśnie spełnia się twój sen. Ciosy dochodzą do głowy, nogi i głowa pracuje. Nigdy ziomek się nie poddaj, każdy z nas ci kibicuje. Walcz, 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 z tobą niebieska rodzina. W głowie tylko zwycięstwo, reprezentacja. 9. pojedynek przed nami, K1, małe rękawice, 77 kg. Hubert Moczulski z Chiniol Team wchodzi na zastępstwo do Patryka Nikela. Czempion Katowice, Chiniol Team. Wiek, Patryk jest starszy, waga ta sama i wzrost identyczny. Ale doświadczenie jest po stronie Patryka. Ma on około 10, z tego co pamiętam, czy nawet to będzie 10. jego walka, stoczona w klatce Silesian oraz VIP. A po stronie Huberta na chwilę obecną mamy tylko 2 walki na gali Short Prime MMA. Jedną przegrał, jedną wygrał, ale jestem ciekaw naprawdę, co nam tutaj dzisiaj pokaże, bo wygląda na bardzo charakternego i chcącego się bić gościa. Tak, i przypomnijmy, że Hubert wchodzi na zastępstwo w Fight Weeku, więc wielkie brawa dla niego, że uratował ten pojedynek. Tak, Kacper Miklasz, który jest menadżerem Huberta, bardzo szybko działa. Patryk Nikel, no, lokalna gwiazda, niepokonany na tej hali, powraca po nieudanym debiucie w formule MMA na ostatniej gali VIP. A warto przypomnieć, że ostatnią walkę na hali w Chorzowie Patryk wygrał z Dominikiem Parolem. Była to niejednogłośna decyzja. Tak, i była to walka 2 kibiców. Ruch Chorzów versus Legia Warszawa. Rozpoczynamy pojedynek. Patryk Nikel, białe spodenki.
Jego rywal niebieskie. Próba high kicka. Patryk na pewno będzie się czuł komfortowo w tej płaszczyźnie, bo tutaj nie ma obaleń i nie musi się o to bać. Tak jest. Tutaj może rozpuścić pięść, tutaj może iść na całość, bo nikt go tutaj nie będzie, znaczy będzie klinczował, nikt nie będzie go obalał. No K1 to na pewno jest formuła Patryka, w której czuje się bardzo chyba tutaj dobrze. świat na korpus i Patryk Nikel chce kończyć. On chce posłać rywala na deski i to właśnie zrobił. W swoim fenomenalnie, fenomenalne uderzenie i Hubert Moczulski mocno naruszony. Ale zwróć uwagę, że to jest właśnie styl Patryka. On wyczekuje, nie podpala się, ale jak rozpuści ręce, to robi robotę. Koniec! I to jest ten prawy dynamit Patryka Nikela. Jeden cios i mamy od razu koniec. Patryk co prawda nie pobił swojego rekordu w postaci szybszego nokautu niż było to raz na gali bodajże VIP. Ale no i jednym ciosem tak naprawdę zakończył ten pojedynek. I teraz pytanie, czy Hubert Moczulski nie chciał kontynuować walki, czy sędzia go nie dopuścił? Bardzo chętnie się tego dowiem. Reprezentanci Chorzowa dzisiaj triumfują, same zwycięstwa i chyba jeden remis. Ale czy Hubert nie ma złamanego nosa? Może, a tu mamy Matrixa w narożniku Patryka, oczywiście gwiazda śląskiej sceny, ogólnopolskiej tak naprawdę. Ostatnio fenomenalne zwycięstwo z Michałem Pasternakiem, przypominamy, byłym zawodnikiem kategorii półciężkiej. Dokładnie i to co Matrix na tej gali zaprezentował, to naprawdę czapki z głów i szapoba. Ale tutaj rzeczywiście, myślałem, że nie wyjdzie do werdyktu, jakaś kontuzja się wydarzyła, być może spójrz na nos Huberta, on jest przekrzywiony. Tak, tutaj złamany nos. Cały czas krew, o Jezus. Oj. Drastyczne tutaj momenty na gali Silesian, ale Patryk Nikel ma kowadełko w ręce. Oddajemy głos do klatki. I zaraz licytację. Jedziesz kurwa z nim. Pozdro Nikel. Pozdro od Karasz Bandy. Niebieskie serca bicie, będzie wojna, zobaczycie. Co nie wierzycie? Widzę Nikel cię na szczycie. Głowa zimna, nie odwalaj się od razu. Wsparcie z Garaż Bandy, u nas zawsze szacun. Lewy, prawy sierp, ciekawe co on na to. Oby zabrakło mu tlenu, trzymam kciuki za to. W ringu szalej, ja ci mówię tylko tak dalej. Zawsze w życiu nokautuj i za dużo nie szalej. Znów witasz oktagon, dzisiaj właśnie jest twój dzień. Idziesz dziś po swoje, właśnie spełnia się twój sen. Ciosy dochodzą do głowy, nogi i głowa pracuje. I ziomek się nie poddaj, każdy z nas ci kibicuje. Walcz, z tobą niebieska rodzina. W głowie tylko zwycięstwo, reprezentant Bykowina. Siła, technika i tlen, głośno i do przodu duje. I ziomek się nie poddaj, nie daj w życiu żadnej kurwie. Walcz, posłuchaj swojego serca. Nie poddawaj się, niechaj strach nie zwycięża. Wyprowadzaj cios za ciosem, jak Super Saiyan. Twoje ręce to spartański miecz i tarcza. Krew gotuje się w żyłach, szał wojownika. Nigdy nie lekceważ swego przeciwnika. Nie daj mu wygrać i pokaż w rundach kilku, kto jest Szanowni i państwo, dzisiaj tu na ringu. Wchodzisz do oktagonu, już jesteś. a więc to jest... Zapraszam wszystkich na galę. 23 maja, Arena Rafako. Po raz pierwszy w moim rodzinnym mieście, gdzie będę miał duży zaszczyt zakończyć moją karierę w walce wieczoru na gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. Zapraszam wszystkich, musicie tam być. Cause they know I go again and go again. And when they in a drought, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Whoa. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win.
then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. Jesteśmy w studiu Silesian MMA 25, a z nami Kacper Kabara, Kajmano, siemanko. Witam wszystkich. Uczestnik main eventu VIP-15, 25 kwiecień, Mysłowice. Moje pierwsze pytanie, Kacper, co tam się zadziało w oktagonie? Co tam powiedziałeś do rywala, że cię odepnął? Wiesz co, nie pamiętam w sumie, coś mi powiedział, że mi 0 zabierze z rekordu. Coś mu odpowiedziałem na to i odepchnął mnie. Myślę, że po prostu nie trzyma ciśnienia, nie? Myślisz, że niepotrzebnie się tutaj podpalił? Kurczę, wiesz co, nie mi oceniać. Ja jestem skupiony na 25 i klatka zweryfikuje wszystko. Czego ty się właśnie spodziewasz po twoim rywalu, bo walka już za okrągłe 2 tygodnie? Wiesz co, czego mogę się spodziewać? Jest dużo większy, pewnie będzie chciał to wykorzystać, ruszyć na mnie. Ale ja też teraz sparowałem cały czas do tej walki z dużo cięższymi od siebie. Zresztą jestem bardzo dobrze przygotowany i gotowy, także... Czyli tam jest duża przewaga gabarytów na korzyść twojego rywala, mówię to konkretnie o wadze? Kurczę, wiesz co, może tylko w wadze, bo tak to nie widziałem tego, żeby była jakaś przewaga warunków fizycznych. A waga też nie walczy, wiesz, to już jest waga ciężka, także każdy cios zakończy walkę. Nie? To będzie walka oczywiście o mistrzowski pas cageboxingu na gali VIP. Czy ty się czujesz wyróżniony takim oto pasem? Nie no, tak, jak najbardziej, nie no, jednak to walka o pas. Tak samo gdzieś tam u siebie w wywiadach w Jaworznie mówiłem, że robimy to dla naszej sali, dla świętej pamięci naszego pierwszego trenera Roberta Kopytka wraz z Mateuszem Krzyśkiem, synami świętej pamięci Roberta Kopytka i Przemysławem Gorgoniem. Idziemy razem po zwycięstwo, po pas i tyle. Jesteś dzisiaj na gali w roli widza, ale również byłeś w narożniku. Zacznijmy od tego, jak ci się podoba na razie event? Wiesz co, nie, bardzo fajny poziom walk. Wiesz, lokalni zawodnicy. Kacper Miklasz poprosił mnie wczoraj wieczorem, czy stanę jego zawodnikowi w narożniku. No to nie odmówiłem, bo znamy się z Kacprem. No wiesz, no chłopak uratował tak naprawdę walkę. Mówisz o Hubercie Moczulskim. Tak, uratował walkę tutaj Patrykowi Nikelowi, tak? Patryk. Tak, no. Patryk Nikel. No i co, no fajnie, no wiesz, no Patryk jest w gazie, tu chłopak wyszedł, żeby uratować walkę, także szacunek dla niego i tyle. Czyli tam po prostu walka została przerwana, czy Hubert nie chciał kontynuować, bo tam Wiesz chyba co, został złamany tak, nos? złamany nos, no. Także, no co, no taki sport. Jeszcze przed nami 2 pojedynki, co-main event gali, Kamil Turalski i Dawid Wanat Waniol i Krzysztof Mariańczyk kontra Valerio Balesti. Czego ty się spodziewasz po tych 2 emocjonujących pojedynkach? Wiesz co, no stawiam też tutaj na lokalnych zawodników. Z Krzysiem miałem okazję trenować i sparować w Szarkach, także wiem, co to jest za zawodnik doświadczony. Także tutaj też myślę, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Jeszcze analizując właśnie styl Valerio Balestri, on znokautował w 8 sekund na gali MMA, tak, więc może będziesz mieć rację. Wiesz co, zobaczymy, no tak jak mówię, no Krzysiu to mocny zawodnik, także stawiam tutaj na Krzysia. Nie? I ostatnie pytanie, czy Waniol, czy Kamil Turalski, jak myślisz, jak potoczy się ten pojedynek MMA Pro 84 kg? Nie, myślę, że tu lokalny zawodnik, jednak poniesie go publika i koledzy zebrani na sali, także stawiam na 2 lokalnych zawodników w ostatniej walce. Z nami był Kajmano, wykupujcie dostęp, śledźcie social media, bo za 2 tygodnie pojedynek o mistrzowski pas. Ja ci dziękuję. Teraz są licytacje, a za chwilę co-main event gali. Dzięki. Dzięki bardzo. Always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing wild. Cause they know I go again. And when they get it right, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you
cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up. Zapraszam wszystkich na galę. 23 maja, Arena Rafako. Po raz pierwszy w moim rodzinnym mieście, gdzie będę miał duży zaszczyt zakończyć moją karierę w walce wieczoru na gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. Zapraszam wszystkich, musicie tam być. Wiedziałeś, okej. Bardzo słaby żart. Znasz lepsze? Krzyknij jakiś, podpowiedz. Nie, okej, dobra. Ale obiecuję, będą lepsze. Tak samo jak teraz będą najlepsze walki, bo jest to co-main event dzisiejszego wieczoru. I zarazem jest to 10. walka, której sponsorem jest firma Hermes. A przypomnę, że to jest sponsor gali Silesia, a dokładniej sponsor, który jest z nami dzisiaj tutaj jako sponsor oczywiście strategiczny. Tego słowa szukałem. Widzisz, zapomniałem słowa strategiczny, ale już to wiem. Dobrze, sponsorem strategicznym jest Hermes, to już wiemy. Wiemy, że to jest co-main event, który będzie w MMA Pro w kategorii wagowej 84 kg. A w narożniku niebieskim wystąpi w narożniku niebieskim reprezentujący Extreme Fight Nowe Miasto. Przed państwem Kamil Turalski. Woe is me, I'm so woe. See me decked out from my head to my toe. Woe is me, I'm so woe. Everywhere I go, I'm a one-man show. I feel like a Hollywood star. Handful of pills, all black car, rock guitar and 10 shots of whiskey. Got a chain on my neck and a massive hickey. You say you're a big deal, big deal. I've been a big deal ever since Big Wheels. Shit's real. I feel like a supermodel who just skipped a meal. I like to party and spend my dough, and when I go to rehab, I'll put it on a show. And it's so spectacular whenever I rap to you. I'm reenacting my feelings to capture the moment like an icon. And when the mic's on, I'm a star, baby, I'm your icon. I put on the light, I shine, I glow. Woe is me, I'm so woe. The more I feed it, the more I need it. You say woe, woe is me, I'm so woe. The more I feed it, the more I need it. You say woe, woe is me, I'm so woe.
A w narożniku czerwonym reprezentujący zarówno Spartan Chorzów, jak i AKS Chorzów, sekcja zapasy. Przywitajcie przed państwem Dawid Waniol Wanold! Dym nad trybuną, sztywne zasady. Waniol, Waniol, Chorzów, 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 Chorzów. Dym nad trybuną, sztywne zasady. Waniol, Waniol. Zawzięty chuligan wychowany na blokach, gdzie bandyckie życie wchodziło w krew. Od chłopaka nie było wyboru, albo twardy, albo zero. Tu charakter się liczy, nie to, co masz w portfelu. Sztywne zasady, nie łamiesz, nie pytasz. Słowo było święte, reszta to cisza. Stracony czas? Nie, to była szkoła. Dziś każdy cios niesie ciężar tych słów. Trybuny w ogniu, kibice jak armia. Serce napierdala, adrenalina jak magia. Nieustępliwy, idzie aż padnie. Jak złapie rytm walki, już nikt go nie zatrzyma. To bandyckie życie, w oczach ten chłód. Nie ma odwrotu, idziesz albo stój. Ludzie honoru, stoimy do końca. Waniol wychodzi i niesie ten ogień. To bandyckie życie, nie ma tu gry. Albo masz serce, albo liczysz dni. Charakter I przed nami już co-main event dzisiejszej gali. Naprzeciwko siebie staną Kamil Turalski, Extreme Fight Nowe Miasto oraz Dawid Waniol, Spartan Chorzów oraz AKS Chorzów, sekcja zapasy. Tutaj jest duża różnica wieku pomiędzy dwoma panami. Kamil 31 lat, Dawid 41. Kamil Turalski to były zawodnik Babylon MMA, DFL czy Stripe, więc jest to naprawdę prawdziwy weteran polskiej sceny. I trzeba tutaj wspomnieć, że on przegrał z dużym talentem Jehorem Olinikiem, którego zresztą w stójce momentami naruszył. Dokładnie, natomiast Dawid z rekordem 2-1, ale tu też trzeba o tym wspomnieć, bo jest to bardzo ważny aspekt. Dawid swoją ostatnią walkę stoczył w 2015 roku. Więc jestem ciekaw, jak się zaprezentuje. Waniol białe spodenki, Kamil Turalski niebieskie. To jest walka na zasadach zawodowych. Świetne niskie kopnięcie. Ale widzimy, że tutaj Waniol walczy z odwrotnej pozycji. Tak, z Mańkuta, a Kamil z klasycznej. I bardzo dobrze na początku wyprowadził tego low kicka. No, te kopnięcie było naprawdę bardzo mocne. Myślę, że Kamil je odczuł. Ale odpowiada tym samym. I znowu odpowiedź. Tu będzie istna kopanina, tutaj taka w klatce. Cios na cios. No ale panowie rozpoczynają bardzo spokojnie. Tutaj jest bardziej takie czytanie siebie wzajemnie. No tak, tutaj pojedynek jest zakontraktowany na 15 minut potencjalnie nawet, więc trzeba oszczędzać te siły, tę energię. Ale świetnie Waniol tutaj pracuje tymi low kickami. Idzie po nogi Kamil Turalski, no proszę. Ja pamiętam, że on w parterze przegrywał z Jehorem Olinikiem, a jednak on to inicjuje, ten zapasy, ten parter, ten clinch. Tutaj widziałem w narożniku Dawida Waniola frontala, który z tego co pamiętam też miał się bić chyba na tej gali. Ale wypadł z powodu kontuzji. Miał się bić chyba z Adamem Security, który teraz będzie się pojedynkował z Body Christem, tak. Tak, na gali VIP 15 w Mysłowicach. Będzie spokojnie, spokojnie Waniol kąsa rywala low kickami. Tu i ówdzie ciosami prostymi. Świetny low kick. Tak, te wewnętrzne kopnięcia naprawdę potrafią zdziałać spustoszenie. No ale widać, że ma ewidentny problem Kamil Turalski z tą odwrotną pozycją Waniola. Waniol jak na taką przerwę w zawodowym sporcie naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Ta noga już bardzo boli, jest bardzo mocno okopana. Pytanie, ile jeszcze tych low kicków wytrzyma? No właśnie, no właśnie. Aż Waniol ma stopę czerwoną. Tak, tak. Od tych kopnięć. A co dopiero musi czuć na łydce jego przeciwnik. Połowa rundy za nami.
Na razie Kamil Turalski dosyć biernie, no spodziewałem się trochę jednak więcej po nim, bo to jest prawdziwy weteran, on się bił naprawdę w topowych federacjach polskiego MMA. No ma trochę tych walk na koncie, bo sam fakt tego, że rekord amatorski u Kamila to 3-0, a rekord zawodowy 2-2, więc tutaj mamy ile łącznie? 7 stoczonych walk, tak? Tak jest. Ale te low kicki są naprawdę świetne, cały czas wycinają. I proszę zobaczyć, jak sztywno przyjmuje te calf kicki, ta noga piekielnie już wręcz boli. Tak, ale zwróć uwagę, że Dawid bardzo O, i mamy sprowadzenie. Prowadzenie, ale wstaje błyskawicznie nam Waniol. Waniol bardzo mądrze walczy z tej... Ale jest obalenie. I teraz to jest najlepszy moment Kamila Turalskiego w tym pojedynku. Ma jeszcze minutę 30, żeby popracować sobie nad swoim rywalem. Zobaczymy. Podnosi pozycję. Jestem Jest ciekaw, blisko do siadu. jestem ciekaw, jak Dawid sobie poradzi w tym parterze. No widać, że Waniol jest ewidentnym stójkowiczem, więc on jednak komfortowo się będzie czuć na nogach. No na razie takie dociskanie bardziej to jest w wykonaniu Kamila Turalskiego, a to oczywiście sędzia może podnieść do stójki, jeżeli właśnie już jest komenda, żeby Kamil pracował. Tak jest, no tutaj musi być troszeczkę bardziej aktywny. Jest bardzo bierny, nawet z góry. Świetnie wyklucza tutaj ręce Waniol. Ale samym sprowadzeniem Kamil zapunktował. No ale jeżeli nie ma ciosu, to to obalenie nic nie wnosi w nowoczesnym MMA. Zasady się zmieniły. Próbuje takie łokcie, próbuje nawet takie króciutkie ciosy w tym parterze, ale jest bardzo bierny. Albo po prostu Waniol świetnie zblokował mu dłonie. To Waniol naprawdę bardzo dobrze się pokazuje tutaj w tej pierwszej rundzie. Wstaje nam tutaj Waniol, jest za plecami Turalski i czy wyniesie? Nie wyniesie. Chociaż teraz uchwycona Ale głowa. patrz, no właśnie, uchwycona głowa. Ale tu nie będzie czasu na gilotynę. I to był taki, no niestety muszę to powiedzieć, szkolny błąd. W wykonaniu Turalskiego. Tak jest. Ale mógł sobie na to pozwolić, bo Waniol chyba nie jest grapplerem. Chociaż no potrafi pewnie poddać. Tak, ale jakby miał więcej czasu Waniol, to wiesz, wystarczy troszeczkę mocniej wychwycić tą głowę, wyszarpać ją i tam naprawdę mogłoby wejść jakieś duszenie. Zaraz runda numer 2. Kamil Turalski, MMA Pro 84 kg kontra Dawid Wania Waniol. A teraz mamy powtórki pierwszej odsłony. Ja bym na pewno wyróżnił te niskie kopnięcia Waniola. One robiły robotę. Ale to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć, a nie miałem za bardzo okazji, bo potem panowie zeszli do parteru. Natomiast odnośnie tych niskich kopnięć i odwrotnej pozycji Waniola bardzo mądrze walczy i to wykorzystuje, ponieważ jego noga wykroczna cały czas jest po zewnętrznej stronie nogi wykrocznej Kamila. Tak, ale dzięki temu te kopnięcia są takie mocne i celne. Ale te low kicki też można przechwycić i kilka razy się zdarzyło to Kamilowi Turalskiemu, chyba dwukrotnie, bo raz na pewno przechwycił kopnięcie i wylądował z góry. Tak jest. Tylko że ta runda mimo wszystko tego obalenia nie wiem, czy powędruje dla Kamila, bo jednak ten damage, te obrażenia, te szkody były na korzyść Waniola. Przed nami druga runda. Waniol białe spodenki, Kamil Turalski niebieskie. Kategoria średnia. Na razie Oj, pośliznął się tutaj Waniol. I chyba palec w oko był, tak jest. Ale wracamy do tego pojedynku. Próbuje odkopać teraz właśnie niskim kopnięciem Kamil Turalski. Czyli bronią jego przeciwnika tak naprawdę. I kolejny wewnętrzny low kick w wykonaniu Kamila. Ale zauważ, jak twardy jest Kamil Turalski, bo wydawało mi się, że jak będzie przyjmował konsekwentnie te low kicki, to w końcu ta noga zrobi się sztywna, a cały czas stoi na niej. Wiesz co, ja i tak jestem pełen podziwu Dawida Waniola, ze względu na to, że ma już 41 lat na karku, a jednak ostatnia walka w 2015 roku, no jest to szmat czasu. Właśnie
a prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Właśnie chciałem o tym wspomnieć. Waniol kopie wewnętrzne low kicki i wtedy jest bardzo duże ryzyko, że kopnięcie zostanie trafione w krocze. I teraz tak się stało. Ale Kamil na pewno bardzo szybko dojdzie do siebie. Tak, centralnie. To jest właśnie ryzyko tych kopnięć, bo nawet momentalnie, kiedy po prostu Kamil Turalski zrobi minimalny krok do tyłu, to naraża się na kopnięcie nieprzepisowe. Jego rywal. To jest właśnie ryzyko wewnętrznych kopnięć. Ja osobiście sam nie lubię ich stosować. Mieliśmy ostatnio właśnie, pamiętam, na gali KSW dużo takich kopnięć właśnie w podobnym stylu. Tam chyba walka Kacper Koziorzemski, Artur Szczepaniak, jak się nie mylę. Na Tam ostatnim KSW, tak? Nie, to nie było ostatnie KSW, to było jeszcze poprzednie, to było w Lubinie. I tam pamiętam, chyba były 4 aż kopnięcia nieprzepisowe. Wow. A jak myślisz, sędziowie powinni bardziej karać takie przewinienia? Wiesz co, pierwsze może nie. Drugie, już na drugie bym już troszeczkę inaczej spojrzał. Zaraz wrócimy do tego pojedynku. Wydaje się Waniol już skoncentrowany, gotowy do powrotu. Te bloki startowe. A już widzimy troszeczkę uszkodzona skóra pod okiem Kamila. A to jest oczywiście damage, a damage jest mocno punktowany. Świetne, niskie kopnięcie. Idzie po nogi Kamil Turalski. Czy uda się obalić? Nie udało się. Zyskuje przewagę psychologiczną Waniol. Kolejny low kick w wykonaniu Dawida. Idzie po nogi cały czas, jak czołg, jak zaprogramowany Kamil Turalski. Ale patrz, widać, że Dawid odrobił lekcję z zapasów, bo bardzo ładnie broni się przed tym obaleniem. Ale teraz się nie obronił. I teraz jest półgarda. Będzie z góry Kamil Turalski, ale tu muszą być ciosy. Jeżeli tych ciosów nie będzie, to walkę ma oczywiście prawo podnieść nam tutaj sędzia. I zobaczymy, czy tutaj Kamil wyciągnie wnioski z wcześniejszego obalenia i troszeczkę bardziej aktywny będzie. Ale tu ma o wiele więcej czasu niż to miał w poprzedniej sytuacji. Jeszcze ponad, niespełna, dobra, 3 minuty do końca drugiej rundy i Kamil Turalski na razie dociska. Dociska swojego rywala barkiem, próbuje nawet tu i ówdzie rzucić jakiś łokieć. Jest mocno wypompowany Waniol, ale również Kamil. I tutaj zaczyna Kamil stosować te łokcie, które są naprawdę niebezpieczne. Pracuje lewym łokciem, proszę zobaczyć tutaj konsekwentnie. Można uruchomić zaraz. No Dawid już jeden zebrał. Jeden łokieć. Są nawet ciosy na korpus w wykonaniu Kamila. Ale dalej ta praca nie jest na tyle efektowna i efektywna, żeby coś tu wyczarować. Myślę, że za chwilę sędzia podniesie walkę do góry. Wychwycone właśnie ręce Kamila Turalskiego. No teraz próbuje lewym łokciem, ale po prostu świetna defensywa Waniola tak naprawdę. Tak, tak, tak. Tu się z tobą znowu zgadzam. Bo to są takie ciosy typowo tylko po to, żeby sędzia nie podniósł tego pojedynku do stójki. One krzywdy Dawidowi nie zrobią. Nie ma tu mowy o jakimś mocnym ground and pound. Ale wbrew pozorom są one bardzo irytujące. Teraz patrz, tutaj zaraz będzie lewy łokieć, jednak nie jest hammer fist. Ogromny doping dla Dawida, lokalnego bohatera z Chorzowa. Tak, tej osoby chyba tutaj w Chorzowie nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest bardzo dobrze znany. No jest cały czas ta półgarda, której Kamil Turalski po prostu punktuje, bo to nie są ciosy, które robią jakiekolwiek obrażenia czy damage. Ja bym tutaj na miejscu Kamila próbował troszeczkę więcej używać tych łokci. Ja się nie zdziwię, jak ten pojedynek zaraz wróci nam do stójki, no bo tej pracy nie ma. Ale koment również ze strony sędziego nie słyszymy. Nie słyszymy. Ostatnie 45 sekund rundy drugiej przed nami. Cały czas ta sama sytuacja. Kamil Turalski z góry. No ta runda już zdecydowanie lepsza w wykonaniu tutaj Kamila. Ale jak mam się przyznać, to nie podejrzewałem, że
dojdzie do trzeciej rundy A w tej widzisz. walce. Dzisiaj sporo decyzji, równych pojedynków. Karta walk została naprawdę dobrze tutaj ułożona. Ostatnie 10 sekund. Dlatego brawo, ogromne brawa dla matchmakera gali Silesian MMA. I tu już się nic nie wydarzy. Zaraz zobaczymy rundę trzecią. Nie zdziwię się, jeżeli w tym momencie jest remis na kartach punktowych, bo ta pierwsza runda mogła powędrować dla Vaniola, druga runda dla Kamila i przed nami być może decydująca odsłona. Ale widzimy, że tutaj Vaniolowi już Matrix przekazuje jakieś nowinki, myczki. Tutaj te nieprzepisowe kopnięcie w krocze. I tu będą te obalenia, po których przeniósł walkę do parteru Kamil Turalski. Reprezentant Extreme Fight Nowe Miasto. Bardzo mocny narożnik Vaniola. Tak. No i miejmy nadzieję, że tutaj frontal niedługo wróci nam do klatki Silesian MMA. Znaczy wróci, to będzie jego formalny debiut, ale miał być na tej gali zestawiony, no i wypadł. Z Adamem Security, tak? Dobrze pamiętam? Tak, Adam Security zmierzy się z Body Christem już za 2 tygodnie w Mysłowicach. Ale również ta gala VIP zapowiada się fenomenalnie. Jest Kajmano w walce wieczoru z Kowalem. Jest oczywiście walka z Żuroma, byłego zawodnika Prime MMA z Kilofem. Duża zagadka, ciekawe jak Janek Kilof się pokaże. I bardzo wielu młodych prospektów, bardzo ambitnych i dobrze zapowiadających się. Dwóch braci Michała Gasa, który dzisiaj zresztą miał się bić, ale niestety wypadł ze starcia. Tak, Marcel i Marcin. Dużo tych wypadnięć, a już wracamy do rundy trzeciej. Kamil Turalski, niebieskie spodenki, Vaniol białe, przypominamy. Ostatnie 5 minut tego pojedynku. Czy panowie ruszą na siebie? Rusza Vaniol lewym sierpowym. Ale trafił nim tutaj bardzo mocno. Przynajmniej tak to wyglądało z naszej perspektywy. Jak Idzie po nogi. Delikatnie ten sierp zachwiał. Świetnie, świetnie. Wow. Jest znowu z góry Kamil Turalski. Realizuje swój gameplan coraz lepiej. I tutaj podejrzewam, że za chwilę będzie próbował Kamil przechodzić do pełnego dosiadu. Jest półgarda na razie. No może to nie jest pojedynek, który się tutaj kibicom podoba, no ale to jest MMA oczywiście. Kamil Turalski ma takie prawo, przenosi tą walkę do parteru i on po prostu to robi, bo w tym się czuje jak ryba w wodzie. Może za chwilę panowie tutaj rozpuszczą ręce i myślę, że zapewnią nam jakieś fajne widowisko. Że Kamil Turalski będzie chciał doczekać do decyzji, bo być może myśli, że zgarnął drugą odsłonę i ta trzecia również pójdzie na jego konto. No ale tu aż by się przydała komenda. Więcej pracy, panie sędzio. O tak, i to jest bardzo dobra decyzja arbitra. Wracamy na nogi. W dniu dzisiejszym ty też masz bardzo dobry timing. Tak jest. Coraz lepszy. A najlepszy, gdy mówię, że już nic się nie wydarzy i wtedy są ciosy. Wracamy na nogi, ale Kamil Turalski znowu chce przenieść walkę do parteru i on to zrobi. Dzieci niełatwo. I tu masz rację, szczególnie, że tak naprawdę on wyciągnął teraz to obalenie z pleców. No, trochę tak. No, obrona zapaśnicza Vaniola w pierwszej rundzie była wyśmienita. Teraz ona nie działa, ale myślę, że to jest przez tą kondycję i ten tlen, który po prostu Kamil Turalski umęcza rywala i przez to Vaniol się pompuje. Vaniol ma 41 lat. No ale kondycyjnie mimo takiego wieku radzi sobie wyśmienicie. Tak, ja nie twierdzę, że nie. Tu się znowu z tobą zgadzam. Natomiast nie można mieć o tą kondycję do niego pretensji, nie? Tak jest. Na pewno Vaniol nie daje sobie zrobić krzywda, to też jest ważne, no tylko pytanie, czy to starczy na karty punktowe. Bo jeżeli nic się tutaj nie wydarzy, to nie wiem, czy Kamil Turalski nie idzie po zwycięstwo w co-main evencie. Idzie. A to by oznaczało pierwszą przegraną reprezentanta Chorzowa. No jeszcze 2 minuty, panowie, to jest co-main event gali. Pokażcie coś tutaj
efektowniejszego niż po prostu leżenie i dociskanie. Ale tu by się znowu przydała komenda, więcej pracy. No bo nie ma tego, nie ma tego. Trochę wygląda to tak, jakby panowie nam odpoczywali. Znaczy ja wiem, co siedzi w głowie Kamila, on po prostu chce przeleżeć Waniola i wygrać to na kartach punktowych. A rzeczywiście w tej trzeciej rundzie i w tej drugiej tych ciosów Waniola nie było tak dużo, nie było tego damage'u, nie było tych obrażeń i rzeczywiście sędziowie mogą to punktować na korzyść Kamila. No mamy jeszcze niecałe 1,5 minuty do końca walki. Może będziemy mile zaskoczeni. Teraz próbował rozpuścić pięści Kamil, ale tylko na moment. Dobra defensywa Waniola. Ta prawa ręka jest zatrzymana przez niego. I tą, proszę teraz wyciągnął I teraz rękę. właśnie powinien zacząć uderzać. Jak wyciągnął rękę, robi tam jakąś delikatną naciskówkę na szyję. Po raz kolejny będzie powrót na nogi. Tu już trzeci w tej walce, tak? Dobrze Albo liczę? drugi albo trzeci. Drugi w tej rundzie. Możliwe. Trzeci w całej walce. O czymś to też świadczy. Dobra praca sędziego, świetny wewnętrzny low kick. Próbuje odpowiedzieć podobnym. Waniol. Oj, próba high kicka. Końcóweczka, panowie, idzie po nogi Kamil. I czy obali po raz kolejny. Ależ wyniesienie, pięknie, pięknie. Na sam koniec Kamil Turalski zyskuje przewagę. Ta runda zdecydowanie na jego konto. No i końcóweczka. Czy coś tutaj się jeszcze wydarzy? Jest dociskanie, są ciosy na korpus. Próbuje odpowiedzieć Waniol tym samym, tylko z dołu. I teraz na sam koniec prawy hammer fist i kończy się nam co-main event gali. Jestem ciekaw tego werdyktu. Mogę się tylko spodziewać, jaki on będzie. No teraz kibice reprezentantów Chorzowa mogą być niezadowoleni. Ale Dawid Waniol może być z siebie w 100% zadowolony. Tak, ale ta pierwsza runda była bardzo dobra w jego wykonaniu. Te wewnętrzne low kicki, naprawdę wyglądało to świetnie i Kamil miał problemy z tą odwrotną pozycją. Tak, tak, zdecydowanie. Bardzo zmęczony Kamil, Waniol również, no ale nic dziwnego. Panowie przez 15 minut bili się na mocnym tempie. Czy to stójkowo, czy nawet parterowo. Jeżeli ten parter nie zachwycał, to proszę mi wierzyć, tam tyle energii i paliwa ubyło. To co, oddajemy głos do klatki. No, do oktagonu. Zapraszamy serdecznie do werdyktu. A zwycięzcą co-main eventu dzisiejszego wieczoru zostaje przez jednogłośną decyzję sędziów Kamil Turalski! Woe is me, I'm so woe. See me decked out from my head to my toe. Woe is me, I'm so woe. Everywhere I go, I'm a one-man show. I feel like a Hollywood star. Handful of pills, all black car, rock guitar and 10 shots of whiskey. Got a chain on my neck and a massive hickey. You say you're a big deal, big deal. I've been a big deal ever since Big Wheels. Shit's real. I feel like a supermodel who just skipped a meal. I like to party and spend my dough. And when I go to rehab, I'll put it on a show. And it's so spectacular whenever I rap to you. I'm reenacting my feelings to capture the moment like an icon. And when the mic's on, I'm a star, baby, I'm your icon. I put on the light, I shine, I glow. Woe is me, I'm so woe. A więc nadszedł czas na main event dzisiejszego wieczoru, której sponsorem jest sponsor tytularny dzisiejszego wydarzenia Alumet Nowy Sącz. Zanim jednak chcielibyśmy przedstawić Państwu krótki materiał.
Siemaneczko, nazywam się Krzysztof Mariańczyk, jestem zawodnikiem K1, ponad 17 lat w sportach walki, 100 walk na koncie, w tym 19 walk zawodowych. To będzie moja druga walka dla Federacji Silesian MMA. 3 lata temu na gali w Bytomiu znokautowałem swojego przeciwnika w pierwszej rundzie. A już 11 kwietnia na Silesian MMA w Chorzowie moja 20. walka. Będzie to walka wieczoru. Zapraszam wszystkich. Szykuje się mocne zestawienie. Naprzeciwko mnie stanie Valerio Balestri, który na ostatniej gali MMA Attack znokautował swojego przeciwnika w pierwszej rundzie. Borys Mańkowski, tak. I rozpoczynamy. Bardzo silne kopnięcie. Wayne Grant zaczyna od razu. Ta walka będzie eliminatorem do walki o pas. Moja ostatnia walka była w Hiszpanii parę tygodni temu. Niestety rywal nie postawił mocnych warunków. Mam nadzieję, że tym razem przeciwnik się postawi i będzie mocna walka. Zapraszam wszystkich 11 kwietnia na galę Silesian MMA do Chorzowa, gdzie stoczy walkę wieczoru. Zaprawdę będzie to main event. I nadszedł czas, żeby go zapowiedzieć. Przypomnę, że sponsorem tej walki jest sponsor tytularny Alumet Nowy Sącz. A w narożniku niebieskim zawalczy reprezentujący Vieira Martial Arts przed państwem Valerio Balestri. narożniku czerwonym w main evencie
reprezentujący czempion Katowice. Przed państwem Krzysztof Mariańczyk! The hustle standing, flag no fail. Hold strong, people. Hold strong. Revolutionary, front line standing, solitary. Mind state, kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. 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 Hold strong. I'm battle tested. Hold strong. I'm battle tested. Hold strong. I'm battle tested. I'm battle tested. I'm battle tested. Hold strong. I'm battle tested. Hold strong. I'm battle tested. Hold strong. I'm battle tested. I'm battle tested. I'm battle tested. Follow me until the end. Follow me. I w końcu doczekaliśmy się do main eventu dzisiejszej gali. Valerio Balestri, 32-latek z Vieira Martial Arts, podejmie Krzysztofa Mariańczyka, czempion Katowice. Waga podobna, Krzysztof Mariańczyk jest wyższym zawodnikiem. I zapowiada nam się naprawdę fenomenalne widowisko. Warto wspomnieć, że Valerio to Autor naprawdę... najszybszego knockoutu w historii MMA, tak 8 sekund. Tak, i jest osobą, która nie boi się wyzwań, a jego największe wyzwanie najprawdopodobniej właśnie dzisiaj. w tym momencie wchodzi do klatki. Krzysztof Mariańczyk to jest gwiazda śląskiej sceny uderzanej, niepokonany Silesian MMA. Ja sobie to jest zanotowałem z grafiki na Instagramie, że to jest prawdopodobnie eliminator do mistrzowskiej walki. O, proszę bardzo. Listen to me, clear fight, ok? Słuchajcie moich komend, walczcie czysto. A więc main event Valerio Balestri kontra Krzysztof Mariańczyk. My z Mateuszem mieliśmy okazję porozmawiać trochę z Valerio Balestri. Wydawał się mocno naładowany do tego pojedynku. Był też również pewny siebie. Tak, dokładnie. No i jeszcze raz przypomnijmy, że na pewno napędza go pamięć swojej ostatniej walki. Tak, 8 sekund. No chyba już tego nie poprawi, chociaż kto wie. Mocno obija doły Krzysztofa Mariańczyka. Valerio Balestri. O, i tutaj mamy ale to było poślizgnięcie się. To nie będzie liczenie. Ależ by zaskoczył nam tutaj śląską i chorzowską publikę, jeżeli by poseł Mariańczyka w ciągu 20 sekund. Ale coś już trzeba przyznać, że coś jest nie tak z tym oktagonem, bo to jest kolejny raz, kiedy któryś z zawodników się ślizga na tej macie. Nie czuje jeszcze mocno tej maty Krzysztof Mariańczyk, a Valerio Balestri naładowany, obija te doły konsekwentnie. Ciekawe rękawice, bo to nie są ani te takie przysłowiowe balony, ani te piąstkówki. Z tego co mi wiadome, są to rękawice 8-uncjowe. Czyli prawie jak piąstkówki, albo takie bombki treningowe, tylko trochę większe. Ostatnia minuta rundy pierwszej. Przed nami próba high kicka na blok. Krzysztof Mariańczyk na razie spokojnie, konsekwentnie też rozpędza się. Nie podpala się też również. To jest były zawodnik strikingu, więc naprawdę TK1 ma na bardzo wysokim poziomie high kick. Coraz więcej prób tych wysokich kopnięć ze strony Krzysztofa. O właśnie, okrężne kopnięcie, taka typowa akcja w K1. Zakończona 3 uderzeniami. A Valerio cały czas próbuje obijać te doły. Ale Valerio Balestri był niezwykle niebezpieczny w tym pierwszym momencie, dosłownie tej pierwszej minucie trwania pojedynku. Ona już minęła i teraz Krzysztof dyktuje warunki. Myślę, że Krzysztof bardzo inteligentnie, ale powoli zaczyna wciągać Valerio w swoją grę. Chyba masz rację. Ostatnie 5 sekund i jeszcze high kick. Który już chyba trochę
naruszył Valerio. I znowu się tutaj poślizą nam Krzysztof Mariańczyk, nie czuje dobrze tej maty. A przypominamy, to jest main event gali Silesian MMA 25. 11 pojedynek dzisiaj. Teraz mamy powtórki rundy pierwszej. Oj, trafił takim króciutkim prawym Valerio Balestri. I dobra kombinacja, proszę zobaczyć. 1-2 i później high kick. Tak, no ten high kick ostatni na pewno Valerio odczuł. I zaraz runda druga. Ale widzę, że Patryk Nikel nawet nie miał czasu się Tak, zmęczyć tak. w swojej walce i wspiera tutaj Jest już od razu, swojego trenera. jest od razu w narożniku. No dzisiaj reprezentacja Chorzowa, fenomenalny wynik. Wszyscy chyba wygrali oprócz Waniola. Jeszcze był jeden remis. Tu jeszcze trzeba powycierać tą matę. Tak, Krzysztof Mariańczyk zwraca właśnie teraz na to uwagę. Bo jeśli dobrze zliczyłem, to w tej pierwszej rundzie były 3 sytuacje, gdzie po prostu się poślizgnął. Tak, ale on z reguły bije się w ringu, a to jest oktagon, to jest trochę co innego. Wysoka garda i zaraz będą te niskie bądź wysokie kopnięcia. I znowu Valerio tutaj bardzo mocno zaczyna No, tą śmignął rundę. koło głowy ten high kick. No, spokojniejszy fragment tego pojedynku, ale pewnie tylko na moment. Bo zaraz wystrzeli Krzysztof Mariańczyk jakimś high kickiem, a Valerio Balestri bardzo lubi obijać korpus. O proszę! Fenomenalne kopnięcie z wyskoku w stylu Derricka Luisa. Już jesteśmy prawie w połowie tej drugiej odsłony. Oj, teraz próbuje tym samym odpowiedzieć Valerio Balestri. Ale jest to naprawdę bardzo wyrównana walka. Tak, tak. Oj, teraz kapitalna akcja Krzysztofa Mariańczyka. On lokuje mocne uderzenia, on lokuje mocne ciosy. I 2 akcje wyglądały dokładnie tak samo. 2 ciosy na górę, 1 na dół i kończy high kickiem. Tak jest. Ostatnie 40 sekund rundy drugiej przed nami. Krzysztof Mariańczyk białe spodenki, Valerio niebieskie. Polska kontra Włochy. Śmignął koło głowy po raz kolejny ten high kick. Próbuje... I tutaj mamy teraz zwrotkę. Tak, próbuje tym samym odpowiedzieć. Oj, ale te uniki są naprawdę znakomite, wyśmienite. Końcóweczka. I jeszcze obija korpus Valerio. No jest na pewno bardzo twardym zawodnikiem Włoch. Nie odpuszcza. Nie przyjechał po wypłatę, jak często ludzie z zagranicy potrafią to robić. No, stawia naprawdę bardzo spory opór Krzysztofowi. Ty chyba zresztą byłeś w takiej sytuacji, kiedy to Jason Radcliffe nie chciał się niestety bić na tej samej arenie. Tak, właśnie również w Chorzowie była taka sytuacja, tak. Niestety nie wyglądało to za fajnie. Zobaczmy powtórki. No cóż, straciliśmy te powtórki. Teraz widzimy Krzysztofa Mariańczyka, który jest w narożniku. Patryk Nikel pomaga mu, jego zawodnik, jego wychowanek. Ale Krzysztof Mariańczyk wygląda, jakby sam wiedział, co musi robić i nie potrzebuje żadnych rad. Krzysztof to bardzo doświadczony zawodnik i tak jak mówisz, no, on nie potrzebuje rad. On potrzebuje po prostu się bić. Wracamy do powtórek. To była istna wymiana na high kicki tak naprawdę. I ten middle kick teraz. O właśnie, tutaj nie wiem, czy palcem nawet nie trafił Krzysztof. Nie, jednak nie. I decydujące starcie main eventu Silesian MMA 25.
ostatnie 2 minuty sportowego kunsztu. Dzisiaj te pojedynki są naprawdę bardzo wyrównane. Nie jest bierny w tym, co robi Valerio. Cały czas oddaje uderzenia. Ale też widać, że ten... Oj, teraz próba high kicka. Widać, że ten styl Włocha też nie leży Polakowi. Zaraz wystrzeli high kick. To już widać, właśnie. Okrężne kopnięcie. Niecelne tym razem. O właśnie, znowu ponawia. No ale Krzysztof teraz podkręcił troszeczkę tempo. Trzecia runda, panowie. Dalej bardzo dobra kondycja i świetny middle kick. Coraz więcej tych kopnięć czysto trafia Krzysztof. Przede wszystkim na korpus. Tak, zauważ, że Valerio czuje się lepiej w tym boksie, w tych aspektach pięściarskich. I nic nie zmienił w swojej taktyce. Cały czas stara się obijać właśnie... Cały czas idzie do przodu. Tego mu nie można odmówić. Dobra dyspozycja Włocha, dobra dyspozycja Krzysztofa. I ostatnie, zaraz 35 sekund. Main eventu, próba latającego kolana. I middle kick. Końcóweczka, panowie. Naprawdę bardzo... Jedziemy. Bardzo wyrównane widowisko. Czy ktoś to zaznaczy jeszcze? Chyba będzie półdystans. Krzysztof Mariańczyk inicjuje uderzenia. Middle kick. Wymiana. Tutaj jeszcze na sam koniec. Dużo się tu dzieje. Już osobiście jestem ciekaw werdyktu sędziów. I mamy koniec walki. Ależ to było równe starcie. Brawo panowie, daliście to, czego oczekuje się zawsze w main evencie. Valerio Balestri zadowolony, również zadowolony jest Krzysztof Mariańczyk. No ciekawe, jak to będzie na tych kartach punktowych. I który z nich okaże się niezadowolony. Przenosimy głos do oktagonu dla konferencjera Tobiasza i pewnie jeszcze wrócimy na krótkie studio. Fame on fame got me looking like a rock. Day by day, used to push it to the spot. Playing yeah, Jane, boy, I'm flying like a god. Day by day, used to push it to the spot. Day by day, used to push it to the spot. Playing yeah, Jane, boy, I'm flying like a god. Fame on fame got me looking like a rock. Day by day, used to push it to the spot. And the winner of this match, zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów, Krzysztof Mariańczyk! Revolutionary, frontline standing, solitary, mind state, kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. 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 Poproszę o wielkie brawa dla Krzysztofa Mariańczyka! Zwycięzcy dzisiejszego main eventu. Tak jak wspomniałeś na materiale, który wszyscy widzieliśmy,
Setna walka, już 100 walk na karierze i około aż 20 profesjonalnych, jeśli nie mylę cyfer, mam nadzieję, że nie pomyliłem. Zakładam, że już bardzo wiele takich rozmów miałeś, jeśli chodzi o zwycięstwo. Co dalej? To będzie trochę fopa, jeśli zadam znowuż te pytanie, ale bardzo nas to interesuje. Co dalej dla Krzysztofa Mariańczyka? Ja przede wszystkim dziękuję Federacji za możliwość walki w main evencie, całej mojej ekipie, za to, że przyjechali mnie wspierać, rodzinie, przyjaciołom, ludziom z klubu, z Czempiona. Jeszcze raz dziękuję Federacji, bo drugi raz walczę na Silesianie, drugi raz to jest main event i fajnie jakby ten kickboxing rzeczywiście tak wrócił, bo sami widzicie, że te walki są bardzo widowiskowe. Także, żeby też wiedzieli wszyscy, że oprócz MMA i boksu jest też ten kickboxing i naprawdę na tym najlepszym poziomie zajebiście się to ogląda, co sami widzieliście, więc tyle ode mnie. Dziękujemy Ci serdecznie. Krzysztof Mariańczyk, nie wiem jak przybić piątkę. Kochani, takim akcentem, tutaj jeszcze foteczkę cykniemy, oczywiście, panie operatorze, przepraszam pana. Dobiegł ostatecznie koniec dzisiejszej walki i dzisiejszej gali. Myślę, że tą książkę dzisiejszą już możemy zamknąć. Natomiast, szanowny panie operatorze, tutaj musimy pokazać bardzo ważną rzecz. Co stanie się już niedługo? Dzisiaj była 25. gala Silesian MMA, natomiast 26. W tym momencie oficjalnie chcielibyśmy was serdecznie zaprosić do Raciborza na 26. edycję gali Silesian MMA, która odbędzie się, tak jak widać tutaj, proszę bardzo, 23 maja, hala sportowa Raffollo. A więc ja serdecznie żegnam się z państwem z tego miejsca, na tym właśnie oktagonie. Nazywałem się Tobiasz Korzybski i do zobaczenia. I Silesian MMA 25 już za nami. Mateusz, jak Ci się podobał ten event? Event w Chorzowie jak zwykle nie zawiódł. 11 naprawdę emocjonujących pojedynków. Myślę, że każdy z nich był miły dla oka. No i krótko mówiąc, Chorzów to jest miasto sportu i MMA. Bardzo wyrównane pojedynki, ale mieliśmy też kilka skończeń. Ja na pewno bym wyróżnił Patryka Nikela, który jednym ciosem zgasił swojego rywala, złamał mu nos, oraz Dmytro Makarowa, który chyba po raz pierwszy w historii Silesian MMA wygrał walkę przez slama. Tak, Patryk Wojcik z Łamatora Racibórz w końcu się przełamał i wygrał swoją walkę w formule K1. Bardzo ładnie zaprezentował się również Waniol. Grzegorz Czajkowski wygrał. Tak jest. No i właśnie wszyscy młodzi i ambitni, tak zwane młode wilki, również pokazały kunszt tego sportu. I reprezentanci Chorzowa, co najważniejsze dla tutaj śląskiej publiki, bardzo pozytywnym bilansem, chyba tylko Waniol przegrał z tego co pamiętam, ale pokazał się wyśmienicie. Tak jest. Jeszcze wspomnijmy, że 23 maja gala w Walczy Pomaga 16 i Silesian MMA 26 łączona w Raciborzu, hala Arena Rafako, więc zapraszamy. Obserwujcie media społecznościowe i bądźcie na bieżąco. I cały event dla Państwa komentował Mateusz Marszałek i Jakub Przysiak. Do usłyszenia. Zapraszam wszystkich na galę. 23 maja, Arena Rafako. Po raz pierwszy w moim rodzinnym mieście, gdzie będę miał duży zaszczyt zakończyć moją karierę w walce wieczoru na gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. Zapraszam wszystkich, musicie tam być. I ain't taking no loss, no loss, no loss.
me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Holla, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step. I progress, no less. Go ahead and place your bets. 'Cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. 'Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Holla, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step. I progress, no less. Go ahead and place your bets. 'Cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always
doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, 'cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell them I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win.
Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope a closing. Why? Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Yo, we don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes, I know they notice. I kick in doors, they only hope a closing. Why? 'Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Yo, we don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. 'Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss.